Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego rankingu z Total War Warhammer 3. A jak widzicie 96 lordów tutaj mamy legendarnych i będziemy ich oceniać. Jak będziemy ich oceniać? Będziemy ich oceniać względem umiejętności bojowych, czyli jak sobie radzą na polu bitwy, jak sobie radzą na przykład z walką z innymi legendarnymi bohaterami. Tak samo jego statystyki, czy mają na przykład wierzchowca, czy nie mają tego wierzchowca. Statystyki pod tym względem, że prędkość i różne te statystyki będą nam mega potrzebne do ocenienia, czy ten lord faktycznie jest bardzo mocny, czy taki sobie. Dodatkowo artefakty unikatowe, czyli te za misje, które otrzymujemy. Niektórzy mają większe, lepsze, to też musimy wziąć pod uwagę, bo końcowy efekt lorda na ich statystykach, na tych wszystkich bonusach jest bardzo ważne. Drzewko technologiczne, unikatowe od legendarnych lordów. Tutaj jest duża różnica między niektórymi lordami z tego co pamiętam i będę też pokazywał wam wszystkie te jakby efekty, z czego na przykład najlepiej zrezygnować zamiast na przykład czegoś innego, żeby wybrać. Tak samo właśnie te drzewko technologiczne będzie się opierało, czy on też wzmacnia swoją frakcję, czy nie. Bo moim zdaniem to też jest bardzo ważna rzecz, że jednak lord sam w sobie jest bardzo potężny, ale jak wzmacnia frakcję, to też dużo daje. Też wam powiem o efektach lorda, czyli za pokonanie danego lorda, jaki efekt otrzymacie, to będzie do każdego lorda jakby dołożone, bo to też jest dosyć fajna ciekawostka i niektórych może gdzieś to tam zaciekawić. Wiadomo, takie informacje również możecie gdzieś znaleźć w internecie, ale tutaj będzie przetłumaczone do każdego lorda, więc zawsze to będzie wygodne. Przygotujcie się, że ranking będzie bardzo obszerny, więc będzie bardzo dużo informacji. Też opowiem parę zdań o każdym lordzie, bo gdzieś tam nim zagrałem, jednym więcej, jednym mniej, więc też będę się starał wypowiadać o tym wszystkim. Więc jeśli na przykład ten ranking jest dla ciebie za długi, zostaw sobie go na przykład na 2-3 razy i sobie cały obejrzysz. Bardzo dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje pod tym filmem i zapraszam tak naprawdę do oglądania. Moi drodzy, pierwszy lord, którego tutaj mamy, to jest Khazrad Jednooki. Jest to zwierzę ludzi lord legendarny. Jeśli chodzi o umiejętności, drzewko jego technologiczne, tutaj mamy wiadomo wszystkie bonusy gdzieś tam do zasadzki, mamy też bonusy na przykład masowe dla naszej armii, na przykład korona rogów daje 10% siły broni, więc to też jest sporo. Jako tako sam bohater jest standardowym wojownikiem, nie jest on żadną hybrydą, czy nie używa on magii. W większości są jednak tutaj bonusy do prędkości, do siły broni i do tak naprawdę plądrowania. Więc jeśli chodzi o te bonusy, które tu mamy, no tak to wygląda. Jedynym dobrym, bardzo takim, powiedziałbym, mocnym bonusem to jest apokaliptyczna wizja, czyli taka umiejętność dla armii obszarowa. Obszar jest dosyć spory, bo 35 metrów zasięgu, no i czas działania 18 sekund, no z takimi statystykami, co podbija, jest bardzo mocne, więc na pewno wzmacnia nasze jednostki. Sporo z tego, co widziałem, też ma odporności na ostrzał, bo tutaj zyskuje tak naprawdę 10, 10 i 10, to już mamy 30% odporności na ostrzał, a jest on jednak trochę większym stworem. Więc to jest bardzo fajne efekty. Umiejętności bierne, atrybuty jednostki czy odporności, no nie ma tutaj aż takiego dużego szału, ale też nie jest najgorszy, bo jednak odporność dodatkowa jeszcze na ostrzał, więc można dużo osiągnąć odporności na ostrzał, co uniemożliwi jakby szybkie zastrzelenie tego bohatera, znaczy w sumie lorda. Jeśli chodzi o itemy unikatowe, które on może tutaj otrzymać, no są tak naprawdę dwa, które dają nam umiejętność bardzo dobrego wzmocnienia samego bohatera, więc to jest moim zdaniem bardzo mocne. Siły broni, przychodów, więc jako tako te umiejętności plus te itemy, które on otrzymuje, daje go na dosyć dobre miejsce. Statystyki standardowe też ma wysokie, więc jest dosyć mocnym, legendarnym bohaterem, ale czy on byłby do takiego umieszczenia do najmocniejszych? Sądzę chyba, że nie aż tak bardzo. Jeśli chodzi tutaj o jego itemy, które możemy, albo bonusy bardziej, jakie możemy otrzymać za pokonanie tego lorda, to mamy efekty ikon zasadzka, czyli zwiększa nam po prostu szansę na zasadzkę i na przechwycenie armii w ścieżkach. Czyli jak będą na przykład zwierzę ludzie skakali przez ścieżki, no to mamy 20% zwiększoną szansę przechwycenia tej armii i szansę na obronę zasadzki, czyli nie wpadniemy po prostu w zasadzkę. Jak dla mnie możemy tego lorda, wydaje mi się, spokojnie wrzucić do klasy między średnią a dobrą. Trochę się jeszcze waham, bo jednak nie jest to jakiś taki topowy, legendarny lord z jakimiś nie wiadomo jakimi umiejętnościami, z jakimi nie wiadomo mocnymi artefaktami. Wydaje mi się, że znajdziemy tutaj zdecydowanie lepszych lordów, więc musimy też tak dosyć
grubo tutaj ustawiać. W poprzednim rankingu, jeśli chodzi o jedne frakcje, mogłem trochę gdzieś tam niektóre frakcje dać niżej, niektóre może i wyżej, więc tutaj chciałbym bardziej to przygotować i mam nadzieję, że to będzie lepsze. Kolejnym legendarnym lordem to jest Malagor Mroczny Omen. No to jest już dosyć ciekawy legendarny lord, z tego względu, że jednak on sobie lata, jak widzicie, ma skrzydełka, ma bardzo dużą prędkość na samym starcie. Jest to oczywiście czarodziej z bardzo ciekawą magią, z tego względu, że posiada on na przykład dużo biernych umiejętności, na przykład dzikie serce, bestialski przypływ, wysysanie życia plus zmyłka. Są to dosyć dobre akurat takie bierne umiejętności. Dodatkowo jeśli chodzi o magię, ma bardzo mocną magię, która debuffuje większość jednostek, czyli na przykład bezwład, który zdejmuje nam obronę, atak zwarciu, wahadło, które miażdży większości jednostki, bo przebicie pancerza 50%, więc to jest naprawdę bardzo mocne i to jest wiatr, który ma bardzo duży zasięg. Dodatkowo na przykład wzmacnianie swoich jednostek względem siły ataku, ale zmniejszaniem pancerza to jest bardzo ciekawe zastosowanie moim zdaniem na przykład na armię, którą chcemy gdzieś tam pokonać, może oddział, którym chcemy pokonać na przykład jakiegoś danego lorda. Przyzwanie tak samo Cygora. Cygor może dużo zrobić na polu bitwy, więc to jest naprawdę mocne. Jeśli chodzi o jakoś jego resztę gdzieś tam talentów, no to tutaj już jedynie co to limit do many, a tak to moim zdaniem już jakichś takich większych umiejętności nie ma. Choć Stado Zagłady jest bardzo fajnym początkowym czarem, który daje dużą przewagę na polu bitewnym, bo jednak zasięg powiedzmy 35 metrów, obrażenia na sekundę są spore i sięga na wszystkich przeciwników, więc to daje mu możliwość wykończenia bardzo dużej ilości jednostek, a przez to, że on jest mobilny, na przykład go nie zablokują. Jeśli będziemy walczyć z jakąś armią, która nie posiada strzelców, jak na przykład Skarbrand, no to możemy jeszcze więcej gdzieś tam z tego wyciągnąć i moim zdaniem to jest bardzo fajny jakby bonus dla niego. Jeśli chodzi o jeszcze jego tak naprawdę bierne umiejętności, no nie ma tutaj moim zdaniem jakichś takich aż tak mocnych tych biernych umiejętności na tym lordzie. Tak samo jeśli chodzi o itemy, jest bardzo ubogo, bo posiadamy jeden item legendarny dla niego, specjalny, który tak naprawdę daje rozwój hordy, koszty wznoszenia budynków hordy, to jeszcze z miarę bym powiedział dobre jakby zastosowanie, ale limit szamanów, poziom werbowania dla szamanów, no moim zdaniem bardzo słabo on wychodzi jako legendarny lord względem itemów. Za pokonanie tego lorda oczywiście otrzymujemy również bonusy. Jest to dyscyplina i atak wręcz plus 10 podczas walki z wieżoludźmi. No taki bonus bym powiedział nie najgorszy. Sam legendarny lord no daje mu na pewno dużo prędkość plus jego magia. No na tym on się jakby nie patrzeć wzoruje. Ale czy on jest jakimś takim przepotężnym lordem? Bym go raczej też umieścił chyba w podobnym rankingu, jak tutaj zauważycie. Czyli tak naprawdę trzeba by go umieścić moim zdaniem w klasie albo dobrej, albo średniej. Jeśli chodzi o ilość, którą ten lord by mógł gdzieś tam pokonać, no wydaje mi się, że dużo by mógł pokonać, bo jednak magia w Total War Warhammer 3 jest przepotężna i magowie w większości zabijają więcej jednostek niż wojownicy, choć jest paru tak naprawdę legendarnych lordów, którzy w walce wręcz niszczą też bardzo duże ilości i tak samo niszczą lordów. Ten na przykład lord byłby spoko pod względem niszczenia jednostek, ale pod względem niszczenia innych lordów mogłoby być bardzo trudno, bo jednak on też nie posiada dużego pancerza, legendarnych itemów też nie ma mocnych, więc moim zdaniem klasa średnia bardzo za to, że jednak nie posiada on legendarnych itemów za specjalnie, bo jeden legendarny item to jest trochę słabo, gdzie niektórzy legendarni lordowie posiadają po 3, 4, 5 nawet się zdarzy, więc za to moim zdaniem klasa średnia. Duży plus na pewno za niszczenie tych jednostek, ale no mnie osobiście to nie przekonuje. Kolejny legendarny lord to Morgur Zwiastun Cienia. To jest oczywiście wojownik, nie posiada on za bardzo żadnej magii, w większości tylko jakieś bierne gdzieś tam umiejętności. Na pewno jeśli chodzi o efekty jego w technologii, czyli jakieś bonusy dla naszych jednostek, no to mamy bardzo dużo na przykład do Centigorów, Tazagorów, pomiotów chaosu. On w większości ma też pomioty chaosu
w rekrutacji na samym starcie, również w armii. Tak samo w itemie, który on posiada z unikatowego zadania, mamy właśnie kij przepsucia, czy przyzywa jednostkę pomiotów chaosu. Jeśli chodzi o pomioty chaosu, to jest bardzo dobra jednostka i ona się fajnie sprawdza w wielu sytuacjach, tylko trzeba dobrze ją wykorzystywać. Na pewno dużym atrybutem odpornościowym jest dla Morgura to, że ma 75% odporności na ostrzał plus odporność na magię. I jak tak naprawdę weźmiemy sobie parę umiejętności, na przykład weźmiemy sobie odporność na ostrzał kolejne, no to już mamy 85%, odporność na magię to już mamy 60%. Również tutaj ma jeszcze następne odporność na ostrzał, więc on otrzymuje 105 odporności na ostrzał, co daje tak naprawdę to, że strzelcy za bardzo nic mu nie robią. Moim zdaniem to jest mega mocne. Dodatkowo posiada on regenerację bierną. To jest też przepotężna umiejętność. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi już tutaj o tego wojownika, to on jest bardzo mocny. Jedynie może być problem z tym, że jednak on nie posiada za specjalnie pancerza. I jeśli byśmy mieli jeszcze w zadaniach, na przykład w itemach, jakiegoś taki na przykład item, który daje mu dużo pancerza, to by było spoko. Ale pamiętajmy też, że nasze ataki stają się magicznymi. To on tak naprawdę też walcząc z kimś niweluje ten pancerz, patrząc też na te umiejętności, które nam dają dużo siły broni, bo tutaj mamy 30%, plus tutaj mamy jeszcze dodatkowo 10%, to mamy 40% więcej. To jest naprawdę dużo. A plus ta odporność na ostrzał daje naprawdę mu sporo. Jedynie co, nie posiadamy tutaj wierzchowca, więc ten jednak legendarny lord jest dosyć wolny. Ale moim zdaniem zasługuje on na dosyć dobre miejsce w naszym rankingu. Bo gdybyśmy tak stoczyli nim walkę względem jakichś tam strzelców, no to on sobie może spokojnie gdzieś tam biegać i niszczyć całą armię strzelców i oni za bardzo nic mu nie zrobią. No po prostu nic mu nie zrobią. Dodatkowo jeszcze aura plugawego przeobrażenia, to jest bardzo fajne, bo zadaje wszystkim obrażenia do 35 metrów. Może te obrażenia są niby śmieszne, choć moim zdaniem nie są aż tak śmieszne, bo 16 do 32 wszystkim jednostkom to jest naprawdę dużo. Moim zdaniem on spokojnie zasługuje do rangi nawet dobry, nawet delikatnie już tutaj podchodząc do bardzo dobrego, bo ma on takie zastosowanie takiego chodzącego trochę niezniszczalnego na ostrzał lorda. Więc to mu daje dosyć dobre miejsce. Względem jakichś tam atrybutów do frakcji, tu raczej bym się nie zgodził, że on będzie miał jakieś mocne atrybuty do tej frakcji, więc na tym na pewno on nie zyskuje. Jeśli oczywiście zabijemy tego lorda, to otrzymamy od niego jakby 15% odporności na ostrzał. No, nie ma co się dziwić, skoro ten lord ma tak naprawdę wszystko odporności na ostrzał, więc taki też jest efekt jego za pokonanie go. Moim zdaniem klasa dobra z względu tego, że jest dużo mocniejszy od tych poprzednich dwóch lordów i można nim naprawdę wiele wykręcić, tylko trzeba dobrze nim po prostu manipulować, więc w większości rzucamy go na strzelców, a unikamy raczej takiej walki z bardzo mocnymi bohaterami, z bardzo dużymi obrażeniami, bo jednak obrony wręcz, czy obrażenia odporności fizycznej on nie posiada. Kolejnym legendarnym tutaj i ostatnim ze zwierzoludzi lordem to mamy Tauroxa, mosiężnego byka. No powiem wam tak, jak chodzi o samego tutaj lorda, jego statystyki, no ma dosyć mocne statystyki, jest to jednak minotaur bardzo taki mocny, siła broni duża, dyscyplina spora, pancerz również, ataki oczywiście ogniste, więc to też jest duży plus. Jeśli chodzi tutaj o umiejętności technologiczne, czy to dla niego, czy dla jego armii, no dużo też uzyskujemy, jak widzicie, odporności na tak naprawdę magię. Dodatkowo mosiężne ciało, które daje mega dużo odporności, jest przepotężnym bonusem. Dla niego oczywiście, to nie jest jakby nie patrzeć dla armii, więc dostaje mega dużo bonusa. Jest wtedy prawie bym powiedział niezniszczalny. Bardzo mocne efekty siły broni i premii do szarży. Wyciąga on naprawdę bardzo dużo szarży, co daje nam możliwości takie, że możemy bardzo ostro wjechać w jakiegoś tam lorda albo mocniejszą jednostkę i szybko ją zgładzić. Bonusy, jak widzicie, mamy w większości do minotaurów, do potworów. Bierna umiejętność Pasoschorzer. Dostajemy fajną gdzieś taką umiejętność dla jednostki, czyli jak ona walczy, to ona się też regeneruje, więc minotaury otrzymują bardzo dużo bonusów. Pamiętajmy też, że cechy lorda, te wszystkie umiejętności, to on dostaje wszystko dla minotaurów, więc na minotaurach tutaj bazujemy. Siłę broni, którą on wyciąga i ilość życia, którą on wyciąga, jest też, powiedziałbym, mega mocna.
Więc moim zdaniem to jest jeden z mocniejszych też bohaterów. Znaczy lordów, on sobie też zdecydowanie poradzi na przykład z jakimś innym lordem, czy tam na przykład z mocniejszymi jednostkami. Jego ataki stają się dodatkowo magiczne przy unikatowym artefakcie. Szkoda, że niestety posiada tylko jeden ten magiczny artefakt. Jeśli chodzi o bonus, który otrzymujemy za zabicie go, czy pokonanie go, przebicie pancerza plus 20, plus 15% do szarży. Takim Skarbrandem go zabić i jeszcze dostać 15% do szarży mogłoby być mega mocne. Jeśli chodzi o jego miejsce w rankingu, moim zdaniem mógłbym go spokojnie umieścić do bardzo dobrej. Zastanawiałem się delikatnie jeszcze nad najlepszym, ale sądzę, że znajdziemy tutaj jeszcze coś ciekawszego niż na przykład tego Tauruxa, więc idźmy dalej. Moi drodzy, czas na Bretonię, Luen Lwie Serce. Moim zdaniem jeden z najciekawszych lordów, których mamy akurat w całej grze, jeśli chodzi o umiejętności, o siłę, o możliwości, które można wykręcić, o drzewko technologiczne, które on tutaj też posiada, znaczy o drzewko umiejętności, nie technologiczne. Zacznijmy od tego, że posiada on na początku magiczne ataki, dobrą prędkość, dyscyplina duża, pancerz spory, siła broni bardzo duża. No tutaj są statystyki bardzo mocne, no nie ma on tutaj wady w statystykach na pewno. Dodatkowo u niego mamy dwóch nowych wierzchowców w późniejszym etapie, dzięki którym możemy sobie latać. Jest to latający Pegas i oczywiście Gryf, na którym statystyki jeszcze bardziej się zwiększają, życie się również jego zwiększa. Jeśli chodzi o górną jeszcze granicę, mamy tempo uzupełnienia dla kawalerii, więc wzmacnia on bardzo mocno kawalerię, gdzie Bretonia tak naprawdę opiera się na tej kawalerii. Tak samo uosobienie honoru daje nam doświadczenie plus jeszcze utrzymanie, więc utrzymanie jego armii jest bardzo tanie, a mamy wybór w dosyć ciekawych tych jednostkach, które możemy gdzieś tam zrekrutować. Koszty budowy koszar, minus czasu budowania koszar, lokalna werbunek, więc tak samo efekty z frakcjami, że wszystkie frakcje mamy plus 10 ze stosunki dyplomatyczne. Tak samo Champion Pani, który jest przepotężną umiejętnością bierną, gdzie on walczy, dostaje co chwilę leczenie non-stop, bo to jest umiejętność jednak bierna, więc to moim zdaniem jest przesadzone i tym lordem możemy walczyć prawie do upadłego, a on też dobrze się leczy, ma bardzo dobre odporności, które zaraz zauważycie. Tak samo mamy bierną umiejętność, na przykład podstawowa siła broni wzrośnie tak naprawdę szarża, odporność na psychologię, jeszcze tarcza lwa, która daje nam tyle odporności na ostrzał, na magię, że no jako tako czarodziejów nie ma co się obawiać. Jednostek strzelańcych również. Życia też możemy dosyć dużo tutaj podnieść, bo mamy tak naprawdę 15% możliwości podniesienia mu życia. Potężny cios, który zwiększa naprawdę sporo. Plus umiejętności, no tutaj standardowe z Bretonii do wzmacniania naszych jednostek. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj insygnia do czasu zwerbowania, to jest takie też ważne, bo z tego co pamiętam to tylko on ma akurat w Bretonii. Mamy również śluby, które gdzieś tam musimy wykonywać, ale akurat on ma tutaj chyba wykonane wszystkie. Dodatkowo, jakie on ma mocne itemy? Ma dwa itemy, miecz Korwan i błyszczącą zbroję. Błyszcząca zbroja daje nam jeszcze odporności magicznej, jeszcze więcej pancerza, gdzie on pancerza naprawdę już ma dużo. Utrzymanie armii, czyli tak jak mówiłem, że armia jest jeszcze tańsza w utrzymaniu, koszty werbowania tej armii, jeszcze kasy za bitwy. Ataki stają się jeszcze płonące, nie dość, że magiczne, to jeszcze płonące. Siła broni mega mocna, plus miecz Korwan, który tak naprawdę robi z przeciwnika mięso armatnie, z tego względu, że zdejmuje mu obronę i pancerz. Obronę w zwarciu minus 24, to niektóre jednostki około tyle mają, więc pomyślcie, co wtedy z tą jednostką możemy zrobić. Więc nie dość, że możemy latać tym bohaterem, a czy tym lordem i bombardować tak naprawdę przeciwnika z góry, nie dość, że on się leczy, ma dużo odporności na w miarę wszystko. Jest to jeden z najpotężniejszych lordów, który jest akurat też w grze. Jak dla mnie, bo kwestia tego, żeby naprawdę dobrze go wykorzystać i możemy zrobić nim prawie wszystko, on naprawdę może długo walczyć. Jeśli chodzi o efekty, które dostajemy po pokonaniu go, są bardzo fajne, bo dostajemy plus 10 jakby do szarży, bonus do szarży i 20% tańszą rekrutację kawalerii. No jest to Rysiu, kawalerzysta, więc dlatego dostajemy też te efekty. Jeśli chodzi o to, gdzie możemy go umieścić, ale widzę, coś mi się tu poprzestawiało delikatnie, no to moim zdaniem jeden z najlepszych lordów, jeśli chodzi o efekty frakcji, które posiada, o artefakty, które on dostaje.
Plus te bonusy same, nie dość, że do jego armii i dla niego są przepotężne, no sam legendarny lord jest mega mocny, więc tutaj mam nadzieję, że zdecydowanie się z tym zgodzicie. Oczywiście zapraszam do komentowania, no bo jest co tutaj jakby omawiać. Kolejny lord, który oczywiście tutaj jest, to jest znowu Bretonia, Alberic Bordeaux. Mam nadzieję, że dobrze go wymawiam, bo nazwę ma akurat bardzo taką, którą łamie język. Jeśli chodzi tutaj o tego lorda, efekty bierne, atrybuty tutaj nie ma nic szalonego. Na pewno duch burzy jest dobry do kawalerii, jednak duży bonus to jest. Heroiczny, zabójczy cios też ma na początku, więc to też jest fajne. Jeśli chodzi o jego tutaj umiejętności takie standardowe, mamy trzymać szyk plus życie, mamy do budowy portów, koszty zasobów, czyli bardziej takie wystwarzanie do kasy. Nie mamy moim zdaniem takich bardzo mocnych perków ani dla armii, ani tak naprawdę dla samego lorda. Jest on bardzo taki standardowy lord, legendarny. Plus taki, że oczywiście też ma Pegaza, jak wszystkie, jakby wszyscy legendarni lordowie Bretonii. Mamy śluby, wiadomo, do wykorzystania, żeby też otrzymać lepsze bonusy. I tak samo jeśli chodzi o artefakty tutaj, chociaż mamy dwa, więc to jest dobry bonusik, bo tutaj mamy na przykład warkocz z Bordeaux, czyli wpływ dodatkowy dla naszych jednostek, czyli premia przeciwko dużym jednostkom, jednak on walczy też ze zwierzoludźmi, więc to mu się na pewno przyda. A tak zwarciu podczas walki właśnie na morzu, to też jest fajne. Siła broni spoko, czy on otrzymuje dosyć sporo, powiedzmy, ataku zwarciu, bo tutaj już mamy same 16, więc to jest dużo. Plus jeszcze podczas walki na morzu mamy kolejne. Wroga dyscyplina to też jest spoko, bo minus 10 na poziomie legendarnym nawet też sporo daje, bo jak komputer ma plus 8 na modyfikacjach, to zmienia całkowicie rozgrywkę. Więc duży plus na pewno za te artefakty. Sam lord, no wydaje mi się, że nie jest jakiś bardzo mocnym lordem, więc no tutaj na pewno nie będzie on wysoko w naszym rankingu. Jeśli chodzi o efekty, które otrzymujemy po pokonaniu tego lorda, no to jest tak naprawdę plus 15 ataków wręcz na morzu. No jak widzicie, on ma same efekty do morza, więc no tak to by musiało wyglądać. Moim zdaniem w rankingu powinniśmy go raczej umieścić bardzo nisko, bo nie posiada on mega mocnych efektów frakcyjnych w sumie dla armii. W ogóle prawie nie posiada, więc nie mamy jakichś dużych bonusów, więc moim zdaniem klasa średnia będzie dla niego jak znalazł. Kolejny tak naprawdę lord, to tutaj mamy czarodziejkę Feję, czyli prawie ostatniego lorda z Bretonii. Jeśli powiem dużo o czarodziejce, powiem tak, no czarodziejka to nie jest hybryda, tylko standardowa czarodziejka. Umiejętności akurat jakby życia, no to jest dosyć dobra magia, bo to jest bardziej magia taka defensywna do leczenia i to dużo daje. Same statystyki od niej nie są mocne, bo nie ma ani pancerza, a tak zwarciu prędkość no jest bardzo wolna. Oczywiście otrzymuje ona konia, gdzie zwiększa tak naprawdę jej premię szarży, prędkość i trochę życia, ale końcowo jej ilość życia nie jest dosyć duża. Wiadomo, fajnie ją trzymać gdzieś tam na dystans i leczyć, ale można ją dosyć szybko jakby pokonać w walce, no bo pancerz jest taki słaby u niej, że łatwo ją pokonać. Możemy sobie zrzucić na przykład jakiś czar odporności na fizycznej i gdzieś tam ją utrzymać przy życiu. Jeśli chodzi o jej umiejętności dla armii, no to tutaj mamy w większości do właśnie rycerzy Grala, strażników Grala. I umiejętności bardziej na spaczenie, na rozwój, na kontrolę i oczywiście bardziej takie umiejętności do many, tak naprawdę magii. Spoko, że możemy tak dużo sobie many u niej jakby zwiększyć, więc many ona naprawdę ma sporo, ale moim zdaniem szału tutaj nie ma. Jeśli chodzi też o itemy, które ona posiada, te swoje legendarne, odporność na magię plus jeszcze koszty wiatrów dla czarów, to jest dobre, bo to jest domena jednak życia, więc otrzymujemy dużo tańsze skille, gdzie same te skille, ta magia, te czary jest bardzo tania już. Otrzymujemy oczywiście też kielich mikstur, taką bardzo dobrą umiejętność, bardzo mocną umiejętność. Ale jeśli chodzi tutaj o samą czarodziejkę, jak dla mnie szału nie ma w tych umiejętnościach. No nie czuję po prostu jej za bardzo, żeby ona też była przepotężna jakaś. Na pewno jeśli chodzi o leczenie, takie rzeczy to wysoko by się gdzieśmy mogli ją umieścić, ale musimy patrzeć tak naprawdę na wszystkie możliwe warianty. Moim zdaniem moglibyśmy ją umieścić między klasą dobrą a średnią. Wyżej bym zdecydowanie jej raczej nie umieszczał. Na pewno możemy za magię ją przyplusować. Za itemem można tak pół na pół przyplusować, bo też tam był bardzo mocny item jednak do kosztów many, minus 15% to jest dużo, więc moim zdaniem możemy dać ją do klasy dobrej,
ale wyżej wydaje mi się, że zdecydowanie nie możemy jej wrzucić, przez to, że jednak jest bardzo delikatnym kwiatuszkiem, którego łatwo jest zerwać i będzie wtedy problem. Moi drodzy, jeszcze zapomniałem dodać, za pokonanie Fei mamy tak naprawdę tempo uzupełniania strat plus 10 za pokonanie tego jakby lorda. Kolejnym lordem Rapunzel de Luance. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, ale się fajnie zrymowało. Fajnie gdzieś to tam zajechało. Jeśli chodzi o tego lorda, tutaj mamy bardzo fajny pancerz, dobra nawet dyscyplina, prędkość też spoko, bo mamy już też konia na samym początku. Siła broni jest dosyć spora, bo naprawdę jest spora. Umiejętności, które tutaj posiadamy, tempo uzupełniania strat plus jakby atak zwarciu spoko. Tutaj też dużo umiejętności jakby takich bardziej do walki z wampirami, czyli z królami grobowców, czy ogólnie gdzieś tam z nieumarłymi, więc tam mamy do tego zysk. Odwagę, czyli już bonusy dla naszego lorda, dosyć mocne nawet. Kolejne tutaj mamy do już rekrutacji, czasu budowy. Następne mamy zasięg dyscypliny i niezłomność. No niezłomność jest bardzo dobra akurat u lordów legendarnych. Fajna byłaby niezłomność na przykład przy królach grobowców. Nie mieliby za bardzo wtedy rozkładu. Jeśli chodzi o jakieś takie konkretne umiejętności, no moim zdaniem nie ma tu aż takich konkretnych umiejętności. Plus takie na przykład obrona w zwarciu, gdzieś tam dużo dostajemy tego ataku w zwarciu. Jako taki lord to nie jest najgorzej. Umiejętności biernych niestety jest mało, albo bym powiedział znikomo, bo mamy tylko tak naprawdę ranę, nie ma tu nic więcej. W zadaniach mamy tylko jeden item, jest to jeden miecz. Odporność na magię, wrogie armie w regionie spoko. Plus tutaj miecz specjalne bonusy dla niej, czyli jeszcze zwiększać jej obrażenia. Jeśli chodzi o taką walkę lord na lorda, sporo by zrobiła. Ale czy wiele by zrobiła względem na przykład walki z jakąś armią? Sądzę, że tutaj szału by nie było. Więc moglibyśmy naprawdę tylko na tym gdzieś tam bardziej stracić, więc to trochę w rankingu nie będzie ona wysoko. Jeśli chodzi o jej bonus za pokonanie jej, to otrzymujemy plus 5 rozwoju lokalna prowincja, plus 5% szybkości do badań, plus podwójne doświadczenie dla jednostek walczących z Bretonią. Bardzo ciekawa, jakby nie patrzeć, ciekawy bonus. Moim zdaniem trzeba by ją tak naprawdę umieścić w klasie może średniej, albo no wydaje mi się, że w średniej. Do złej to może je nie wrzucimy, bo jednak te bonusy dosyć mocne dla niej. Dla frakcji może trochę mniej tam gdzieś otrzymujemy. Plus, że dostajemy do walki z nieumarłymi, to jest takie bardziej ogólnikowe. Tam, gdzie się jednak ona znajduje w większości jest otoczona nieumarłymi, więc to jej się na pewno przydaje. Ale jako tako większego szału moim zdaniem nie ma. Moi drodzy, przechodzimy do Astragota Żelazna Ręka, czyli krasnoludy chaosu. Astragot sam w sobie jest taką bardziej, bym powiedział, hybrydą. Jest dosyć też szybki na swój sposób. Siła, czyli atak zwarciu jest mocny, plus magiczne ataki, plus ogniste ataki, obrona zwarciu też jest dobra. Jeśli chodzi o jego standardowe statystyki na starcie są naprawdę mocne, plus do tego, że on ma tak naprawdę umiejętności magiczne, czyli ma dosyć mocne te czary, bo ma zabójcze na przykład płomienie jako standardowe uderzenie, plus zasięg efektu 55 metrów jest duże. Więc może dosyć fajnie spamować i obijać dużo armii, która go gdzieś tam otacza. Tak samo podsycenie ognia, czyli mamy zwiększone obrażenia od naszych jednostek, które strzelają gdzieś tam ogniem, czarów ognia. Dodatkowo mamy właśnie mroczna ofiara, czyli ma mocny bardzo wiatr, czyli ulepszony piekielny młot. Jeśli chodzi o magię, ma dosyć dobrą. Umiejętności takie no, fakcyjne, jakieś tam zwiększające jakieś bonusy dla jednostek, no to mamy tak naprawdę bardziej tylko tam dla byków. Jedną umiejętność, nic więcej takich większych nie mamy. Oczywiście jeszcze burza ognia, która jest przepotężna magią. No standardowo tutaj mamy oczywiście umiejętności tak jak w każdej prawie frakcji, więc tutaj na dole nie ma nic specjalnego. Jeśli chodzi tutaj o zadania, czyli o itemy, które on może otrzymać, fajnie, że mamy właśnie ten czarny młot, czyli zwiększa mega obrażenia. Kontrola dla wszystkich spoko, no plus 1 też szału nie ma, ale zawsze coś, plus 15% do siły broni, gdzie on już też ma dosyć mocną tą siłę broni. Kamienny płaszcz, czyli zwiększenie odporności fizycznej, ale zmniejszenie prędkości. Magiczna obrona plus możliwość na feralny efekt na minus 10, wszystkie postacie, więc to też jest fajnie, takie masowe. Umiejętności biernych to mamy tylko przeciążenie mechaniczne, czyli jakby zwiększenie gdzieś tam jego obrażeń, więc jeśli chodzi o obrażenia, to naprawdę sporo wyciąga. Pamiętajmy, że on jest dosyć twardy, czyli bardziej wytrzymałym takim lordem. Obrażenia też ma dosyć duże.
i oczywiście jest czarodziejem, więc też ma bardzo potężną magię. Odporności również gdzieś tam otrzymujemy. No moim zdaniem dosyć ciekawie on wychodzi, jeśli chodzi o pokonanie go, co otrzymujemy. Otrzymujemy czas trwania efektów dla zaklęć Hasuta, śmierci, fire, metal, czyli ognia, czyli 10% jakby więcej czasu trwania tych efektów, plus zakres tych magii plus 10%, czyli jednak większy zasięg tej magii jest fajny, plus magia, czyli odporność na magię i na zaklęcia, czy w standardzie plus 15% dodatkowo. No moim zdaniem moglibyśmy go spokojnie wrzucić do takiej klasy, może nawet bym powiedział bardzo dobrej, bo on jest naprawdę bardzo mocnym tym lordem i radzi sobie bardzo dobrze. Więc po prostu moim zdaniem bardzo dobra dla niego, idealnie pasuje. Kolejnym lordem, który tutaj mamy z Krasnoludów Chaosu, to jest Drazaut Popielny. Moim zdaniem jest on bardzo mocnym lordem, już na starcie wam powiem. Z tego względu, że ma fajne umiejętności, te czary standardowe, Mroczna Sława, to jest też fajna jakby bierna umiejętność, odporności na ogień, na ostrzał. Takich ważniejszych rzeczy to mamy tempo badań plus 10%, czas budowy budynków, koszty też przy tych budynkach też jest tańsze, bardzo mocne uzbrojenie, jakby premie dla naszych krasnoludów chaosu, którymi gdzieś w większości się grywa w późniejszych etapach gry, przez większość jakby nie patrzeć gry, plus koszty uzbrojenia dla zwiększenia limitów to jest też ważne, bo te koszty uzbrojenia są bardzo duże na samym początku, a im dalej, tym gorzej. Przychody z miast, pozyskiwanie surowców, więc frakcyjnie on daje naprawdę dużo od siebie, bardzo dużo bym powiedział. A tutaj Król Piekła, czyli do Kadai, bo on tutaj w Kadai ma największe bonusy dla nich, więc te odporności są mega też mocne. Plus 10% do zdrowia, plus bariera. Bariera, jak wiecie, sama w sobie jest bardzo mocna, bo ona się jednak odnawia. Czas leczenia bohatera, no rzadko gdzie można nim gdzieś tam padnąć, więc to akurat gdzieś tam mniej na to patrzę. Ale koszty na przykład magii dla płomieni Asgarota to jest bardzo mocna magia, bo to jest ostrzał. I tutaj mamy jakby zmniejszenie kosztów. Plus również tutaj mamy zmniejszenie kosztów, więc ten skill jest prawie za darmo. Jest to oczywiście legendarny lord na tej zasadzie, że on też potem sobie lata na swoim wierzchowcu, więc za wierzchowca dostaje duży plus, za magię dostaje ogromny plus, za swoje jakby efekty frakcyjne, które naprawdę robią frakcję wtedy bardzo potężną, duży plus, a jeszcze ku waszemu zaskoczeniu otrzymujemy bardzo fajne itemy legendarne, bo otrzymujemy itemy legendarne do kontroli, do ataku, posępna różdżka, która też zwiększa jego ataki, daje mu dodatkowo ataki magiczne, demoniczny tygiel, czy zwiększa jego mistrzostwo magii, nie dość, że on już tutaj mistrzostwo ma na 100, to ma 160%, zasięg celowania demonem Hasuta, czyli czarami, odporność na magię, dyscyplina dla armii, magiczna ochrona do armii, limity rezerwy magii, a też armia, plus jeszcze odbicie obrażeń w zwarciu, plus tak samo odporność na obrażenia, gdy walczy w zwarciu. Więc moim zdaniem to jest bardzo potężny lord, jaki dostajemy oczywiście bonus za pokonanie Drazgota, czy Drazhouta? Nie wiem, dobra, za Popielnego. To jest tak naprawdę dochód z budynków osadniczych plus 10% frakcyjnie, gdy jest na mapie, czy jeśli żyje, to dostajemy bardzo dużo tej kasy. Odporność na pociski 15%. Moim zdaniem to jest jeden z najmocniejszych też efektów, które możemy otrzymać za pokonanie danego lorda. Moim zdaniem w rankingu on zdecydowanie powinien się pojawić na samej górze, bo te efekty, które on daje, to jaki on jest też mocny, bo nie dość, że jest czarodziejem, jest bardzo mocny w walce z zwarciu, daje mu naprawdę wysoką pozycję i jak dla mnie zdecydowanie góruje. Kolejny i ostatni lord Zatan Czarny, który od krasnoludów chaosu. Jeśli chodzi o Zatana, ja osobiście lubię bardzo tego lorda, z tego względu, że on ma bardzo dużo siły broni, bo jak sobie zauważycie, tu jest siła broni, tutaj jest siła broni, również tutaj jest siła broni. To naprawdę osiąga bardzo dobre statystyki siły broni i niszczy w większości każdego legendarnego lorda. Atrybuty jednostki, jeszcze świetna obrona przed szarżą. Jeszcze dodatkowo ma sidła, czyli jednostka nie może się poruszyć. Zdejmujemy obronę w zwarciu, więc idealny do polowania. Tym bardziej, że ma dwie jednostki latające, dwóch wierzchowców, na których sobie gdzieś tam lata i już bardzo szybko możemy ich otrzymać. Jeśli chodzi o bonusy, mamy bardzo dobre bonusy do walki właśnie, że pozyskujemy po bitwie więcej kasy, więcej ofiar schwytanych, co przy Krasnoludach Chaosu jest bardzo mocną mechaniką, bo oni na tej sile roboczej się opierają. Dodatkowo umiejętność regeneracji otrzymuje, co jest tak naprawdę mega mocne, bo regeneracja w większości na legendarnych bohaterach, a czyli lordach sprawdza się mega mocno.
plus utrzymanie armii, tempo uzupełniania strat. Pamiętajcie, że armia jest też dosyć droga u krasnoludów chaosu, więc na to warto zwrócić uwagę. Plus pancerz tak naprawdę dla niego, plus dla jego armii. Dodatkowo jeszcze wroga dyscyplina minus 10, obrażenia przebijające kolejne 50, plus jeszcze zobaczcie sobie, że mamy itemy jakie przepotężne, bo otrzymujemy item, który daje nam odporność do 30% odporności na 50 sekund. Pancerz, obrona w zwarciu, 25% siły z tego, no po prostu cud miód malina, no jest to przepotężny lord, jeden z najmocniejszych, on powinien mieć moim zdaniem jeszcze prawie osobny tier w lordach. Więc no, wygląda to przekozacko. Kwestia dobrego wykorzystania go, a on ma też takich trudniejszych troszkę przeciwników na początku, więc daje to dużą mu potem przewagę. Więc zdecydowanie warto go załatwić, znaczy grać nim. Jeszcze jakie dostajemy oczywiście efekty za pokonanie Zatana, to mamy tak naprawdę szansa na wypadnięcie jakby magicznego itemu plus 40%. Zasięg dla jednostek artyleryjskich 15% dla armii Lorda, więc to też jest bardzo fajny bonus. Jeśli chodzi o Zatana Czarnego, zdecydowanie jeden z też najmocniejszych lordów. Wydaje mi się, że spokojnie mogę go tu umieścić, bo nie dość, że frakcyjne ma fajne umiejętności po bitwie, dodatkowo ma bardzo mocne wzmocnienie armii, jest samym legendarnym też mocnym lordem, to zostawimy go zdecydowanie w najlepszych. Moi drodzy, przechodzimy tak naprawdę do demonicznego książę, demony chaosu, czy legion chaosu, jak oni się tam zwali, tak się zwali. Jeśli chodzi o tutaj tego lorda, bym powiedział, na pewno jest dużym plusem, że ma na przykład umiejętności aktywowane, które dają bardzo dużo premii do ataku, tak samo premii do szarży, przebicia tego jakby pancerza, więc dla na przykład neutralizowania innych lordów zdecydowanie fajnie on się tak naprawdę nadaje. Statystyki to mało co można tutaj o tym powiedzieć, z tego względu, że on posiada swoją taką ścieżkę tych itemów, których otrzymuje bardzo dużo różnych bonusów i moim zdaniem jest bardzo potężnym lordem, tylko oczywiście kwestia tego, czy dobrze go też sobie zbudujemy, bo możemy iść w różną ścieżkę, czy to Slanesha, czy to Korna, czy to Zincha. No jest tak naprawdę dużo takich różnych jakby ścieżek dla niego do wybrania. Jeśli chodzi o jego drzewko technologiczne, no tutaj mamy tak samo podzielone to wszystko na te właśnie uzyskane chwały od każdego jakby tego bożka, więc idziemy w te wszystkie gdzieś tam itemy, te wszystkie rzeczy, nie ma jakby takich legendarnych swoich itemów za questy, no bo on ma tak naprawdę wyposażenia na tej zasadzie. Ale powiem wam szczerze tak, za pokonanie go oczywiście też mamy dodatkowe bonusy, to są dyplomacja z Kislewem plus 20, więc to spoko. Plus minus 50 ofiar poniesionych ze wszystkich wyczerpań armii Lorda. To jest fajne, bo dużo na przykład jakichś tam frakcji ma duże wyczerpania na niektórych ziemiach, więc dużo to naprawdę daje. Sam moim zdaniem ten Lord jest mocny, tylko kwestia dobrze go zbudować, więc tutaj nie będziemy jakoś dużo o nim gadać, no bo nie ma jakby takiej możliwości. Jeśli chodzi o umieszczenie go w rankingu, ja osobiście bym go dał raczej do klasy dobrej, może bardzo dobrej, najlepszej nie, ale do klasy dobrej zdecydowanie można go dać, bo jest bardzo mocny w na przykład neutralizowaniu przeciwników, frakcyjne jakieś efekty również posiada, więc nie jest to tak naprawdę aż tak źle, więc zdecydowanie tu go zostawimy. Kolejnym bardzo ciekawym lordem to jest Malekith, czyli mroczne elfy. Jeśli powiemy tutaj o mrocznych elfach, no mroczne elfy, no akurat Malekith ma bardzo fajne gdzieś tam te umiejętności bierne, czy na przykład umiejętności jeśli chodzi o czary. No tutaj umiejętność mordercza, skuteczność to oczywiście każdy z mrocznych elfów posiada i to jest duży bonus dla naszej armii. Tak samo mroźny podmuch fajnie też zadaje obrażenia, robi też odmrożenie, 100% jakby negacji armora. Sam Malekith sam w sobie jest też bardzo mocnym bohaterem, a czyli lordem, z tego względu, że posiada wierzchowców. Ci wierzchowcy są mega mocni, dają mu ogromną przewagę, ma on wtedy bardzo dużo życia, bardzo dużo siły obrażeń. Tak samo jeśli chodzi o efekty frakcyjne, mamy przychody ze wszystkich budynków, dochody z niewolników, czyli również kasa, lokalna kontrola plus spaczenie we własnych prowincjach, stosunki dyplomatyczne z mrocznymi elfami, czy mamy większą szansę na konfederację. Tak samo właśnie wszystko do lokalnej jakby rozwoju, kupowania budynków, więc to też jest dobre. Tak samo nie dość, że utrzymanie armii ma też tańsze, znaczy tak naprawdę dyscyplina jest większa, łupy po bitwie są coraz większe, to im dalej sobie przejdziemy, więcej ofiar schwytanych, przychody z grabienia, plądrowania o 100% więcej, to jest naprawdę dużo, plus jeszcze później mamy tempo uzupełniania strat, ofiary wskutek wyczerpania na minusie, 50% to jest naprawdę dużo. Tak samo zasięg dyscypliny, aury dyscypliny plus 100%, trzymać szyk, duże gdzieś tam obrażenia do walki z elfami wysokiego rodu.
Tak samo przychody z łupów zdobywanych po bitwy plus 50%, magiczne itemy 25%, no jest bardzo dużo tutaj tych rzeczy. Tak samo wicher ostrzy, bardzo mocne zaklęcie, bo to jest mega mocny wir, dużo takich zaklęć, które powiedziałbym niszczą niektóre te armie. Więc jest bardzo mocnym wojownikiem, bardzo mocnym czarodziejem. Jeszcze, jak sobie zauważycie, ma 4 itemy. No, jeden z naprawdę najmocniejszych lordów pod względem ilości, które on otrzymuje itemów, ilości czarów, które też posiada, fajnych bonusów, nie dość, że ma wierzchowca. No moim zdaniem jest bardzo mocnym lordem. I przewagę ma bardzo dużą nad większością lordów, których mamy oczywiście w grze. Może ze względu przez to, że Malekith jest już bardzo dużo w świecie Total War'a w grach, więc też oczywiście dostał jakby większe gdzieś tam bonusy. Gdzie słyszałem, że też elfy zostały osłabione, a jednak tego, powiem szczerze, nie czuć. Jeśli chodzi o bonus, który otrzymujemy z pokonania Malekitha, no to dochód z rajdów plus 10% dla armii Lorda, plus umiejętność pasywna szał. No też fajna, jakby nie patrzeć, umiejętność. Moim zdaniem powinniśmy go zdecydowanie wrzucić do jednych z najlepszych. Ja wiem, że tutaj znowu w najlepszych się trochę tych lordów pojawia, ale naprawdę Malekith zdecydowanie zasługuje na te miejsce i no niestety tak to wygląda w praktyce. Kolejny lord, którego mamy oczywiście w Mrocznych Elfach, no to jest Moratti. Moratti no jest oczywiście czarodziejką, bardzo mocną czarodziejką, bo ma bardzo mocną magię, nie dość, że właśnie magia mroku, tak naprawdę domena tak naprawdę śmierci. Taka magia, która bardzo dużo na przykład zdejmuje przeciwnikowi wszystkich odporności, otchłań cieni, czyli jedną z najmocniejszych masówek, jeśli chodzi o wiry, bo niszczy każdą jednostkę, którą gdzieś tam napotka, wiadomo, nie licząc potworów, więc piechoty możemy wiele zniszczyć, bardzo dużo właśnie umiejętności biernych w czarach, które dają prędkość jednostkom, zdejmują przeciwnikowi pancerz, utrzymanie armii, minus 30%, ofiary wskutek wyczerpania 50%, dużo dyplomacji, ona oczywiście otrzymuje ze zwierzoludźmi, z Norską, więc większa szansa na sojusze, tempo uzupełnienia strat, ofiary schwytane po bitwie, no kontrola, bardzo dużo znaczy bardziej bym powiedział takich perków do ataku zwarcia, obrony w zwarciu dla większości jednostek, którymi gdzieś tam grywa. No, czarodziejka sama w sobie jest przepotężna, bo błogosławieństwo przez zło no, daje nam, jak widzicie, bardzo dobry spis kosztów wiatrów, na przykład dla ulepszonych jakby czarów, czasu odnowienia czarów. Same 3 itemy, które ona też otrzymuje, no to kontrola, spaczenie Slanesha, ataki magiczne, siła broni, premia do szarży, bierna umiejętność rozdzieracz, czyli też zdejmuje jednostkom dużo, bym powiedział, obrony plus ataku zwarciu, no po 5, ale to też jest sporo. Limit tak naprawdę dzięki arkanom otrzymuje limit many, tak samo do czarów, których też się dużo używa, bo tu są też czary do leczenia, na wroga są na przykład do damage'a zadania, więc jest dużo tego. Otrzymuje bierną umiejętność regeneracji jeszcze. Ona w zwarciu raczej gdzieś tam mniej walczy, w większości raczej magią gdzieś tam wykańcza tych przeciwników, choć jak sobie gdzieś tam powybieramy tych trochę perków u niej, no to też będzie miała dobre obrażenia, więc na pewno nie można powiedzieć, że jest dosyć słaba. Jeśli chodzi o pokonanie ją i co za nią dostaniemy, no to otrzymamy koszt akcji bohaterów minus 10%, samoobrona bohatera, szanse na zranienie agresorów plus 10%, więc też fajne efekty. Jeśli chodzi gdzie ją możemy umieścić w rankingu, szczerze powiedziawszy, to ciężko mi jest dziś określić. Moim zdaniem dałbym ją do bardzo dobrej albo do najlepszej, ale wrzucimy ją do bardzo dobrej, bo jednak w walce wręcz z jakimiś przeciwnikami będzie trochę gorzej. Jest na pewno jedną z najmocniejszych czarodziejek w samej grze, bo to naprawdę jest mega mocna czarodziejka. No ale poza tym gdzieś tam tych efektów są fajne, gdzieś tam te efekty, nawet te frakcji, a efekty bardziej też dla niej, ale moim zdaniem do najlepszych to chyba daleko. Kolejnym lordem to tutaj jest starucha Helebron. Kolejna oczywiście z Mrocznych Elfów. Jeśli chodzi o nią, mamy tutaj 3 wierzchowców. Mamy Kocioł Krwi, Rumak, plus dodatkowo Manticora. No Manticora to wydaje mi się, że jeden z raczej lepszych wierzchowców, bo wierzchowcy, którzy latają, to są bardziej mobilni i jest zdecydowana większa szansa coś więcej narobić hałasu. Dodatkowo ona ma takie coś jak łaska Kaina, bardzo mocne to spojrzenie Kaina jest, daje dużo tak naprawdę dyscypliny, daje dużo ataków zwarcia dla wszystkich sojuszników, które są w zasięgu. Zasięg jest 35 metrów, użyć jest 5, więc to jest duży bonus dla naszych jednostek.
Jeśli chodzi o jakieś inne efekty, no to mamy tak naprawdę efekty do egzekutorów, do elfich wiedźm, do szarży, standardowo dla niej, do ofiar schwytanych i oczywiście jest bardzo fajna dla umiejętności właśnie biernej, regeneracja plus dla życia, więc tego życia spokojnie może wykręcić powiedzmy 6-7 tysięcy spokojnie. Jeśli chodzi o itemy, które ona to oczywiście tutaj dostaje, to mamy magiczną ochronę, mamy tak naprawdę siłę broni plus przeklęte ostrze, czyli zadaje dodatkowe obrażenia obszarowe. Nie jest to, powiedziałbym, najgorszy jakby legendarny lord, ale też większego moim zdaniem szału nie ma. Mamy też jakieś tam napary, które zwiększają nam przed nam obrażenia, ale nic, tak bym powiedział, poza tym. Są fajne efekty, ale aż takich topowych efektów tutaj nie posiadamy. Za pokonanie oczywiście staruchy mamy też oczywiście dodatkową jakby nagrodę, czy obrażenia od broni przebijającej plus 20, no a plus 5 atak wręcz. Nie jest źle, mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Staruchę, szczerze powiedziawszy, to ja bym raczej umieścił w takiej klasie może średniej. Wyżej raczej bym jej nie dawał. Ma na kolejnym mrocznym elfem Lokhir Upadłe Serce. Kolejny legendarny lord z mrocznych elfów. Jeśli chodzi o jego gdzieś tam umiejętności przerażających Fechmistrz, no on jest bardzo mocnym wojownikiem. Na pewno też te premie oczywiście dla naszych standardowych mrocznych elfów. Jeśli chodzi o jego umiejętności z drzewka, no to tak naprawdę mamy kontrolę, zasięg ruchu na mapie dla korsarzy, znowu dla korsarzy. Te bonusy dla korsarzy moim zdaniem nie są przepotężne, więc tutaj akurat bym na to nie zwracał aż takiej wielkiej uwagi. Wpływy sportów plus więcej ostrzału z arki też, tak bym powiedział, pół na pół. Ofiary schwytane podczas bitwy też nie najgorzej, ale jeśli chodzi tutaj o te efekty, które on posiada, nie ma szału. Na pewno dużo dostaje plusu za to, że ma oczywiście czarnego smoka do boju i to jest mega potężny wtedy lord, jeśli chodzi o polowanie na innych lordów. Oczywiście obrażenia, które otrzymuje bonusowe też są dobre, więc to jest taki, bym powiedział, dobry lord do walki wręcz, żeby gdzieś tam polować na tych swoich przeciwników. Ma on oczywiście dwa artefakty. Jeden jest bardzo dobry, bo Hełm Krakena daje nam bierną umiejętność, której leczy się i dostaje dodatkową obronę w zwarciu plus pancerz, plus wywołuje terror. Rozdzierające ataki, czyli obdziera tak naprawdę z pancerza, dodatkowo siła broni, atak w zwarciu, więc jakbyśmy go oceniali pod względem samego lorda, względem atakowania na innego lorda, wyszedłby naprawdę bardzo wysoko, ale oceniamy wszystkie jego możliwości, które oczywiście on też posiada. Za pokonanie Lokhira akurat dostajemy odporność na sztormy i zniszczenia spowodowane rafami. Armia lorda wtedy ma tą odporność, więc to jest fajny na przykład bonusik. Tym bardziej, że łatwo go można pokonać i wtedy Kataję można sobie gdzieś tam poskoczyć na inną po prostu mapę. Jeśli chodzi, gdzie by go tutaj umieścić w rankingu, to szczerze powiedziawszy mam trochę do niego wątpliwości, bo jeśli chodzi o efekty jakieś tam frakcyjne dla swojej armii, to szału tam nie ma, bo dostajemy tylko dla tych ark. Duży plus na pewno za wierzchowca, duży plus na pewno za, powiedzmy, itemy, bo itemy mu dają mega dużą przewagę, więc moim zdaniem możemy go wrzucić specjalnie do klasy dobrej, bo jest idealny do polowania na przeciwnika. Za efekty frakcyjne, które gdzieś tam dla swojej armii wrzuca, no to tu spadł w półkę niżej. Ale jako tako sam lord sam w sobie nie jest najgorszy, więc zdecydowanie możemy go tutaj umieścić. Moi drodzy, kolejny to jest Malus Mroczne Ostrze. Mroczny elf, który jest przepotężny, odporność fizyczna 40%, ostrzał 15%. Demoniczna tak naprawdę klątwa, która wpływa na wrogów i zdejmuje tyle odporności, znaczy obrony zwarci i dyscypliny, że no po prostu aż zaczyna chcieć im się wszystkim płakać. Bardzo fajne wzmocnienie, które on posiada akurat do siły obrażeń, do odporności na obrażenia, plus jego cudowna transformacja, że zmienia się w opętanego Karankana, który jest mega mocny. Tym bardziej, że posiadamy wtedy wybuchy, posiadamy wtedy żniwiarz dusz, który tak naprawdę leczy nas bezpośrednio z innych jednostek, więc jest to, lekko mówiąc, chodząca armia. Bonusy, które on otrzymuje, no to są oczywiście do tych czarów przedpotężnych, odporności właśnie na osza, bo do walki zwarciu do momentu transformacji. Tak samo szansa na powiedzenie zasadzki do momentu transformacji dostaje jeszcze skradanie, więc tych elementów ma bardzo dużo. Jest to taki lord, bym powiedział, chodząca armia, bardzo mocny lord. Jeśli chodzi o jakieś takie większe bonusy, no może ich, bym powiedział, za specjalnie aż tak dużo nie ma, choć tempo uzupełnienia strat dla tego lorda jest fajne, plus wroga dyscyplina. Bardzo dużo on obniża jakby dyscyplinę wroga, więc to jest fajne. Item, który ma spaczony miecz Kaina, daje mu też umiejętność bierną, gdzie się jeszcze bardziej leczy, gdzie on jest naprawdę
kozacko, jeśli chodzi o leczenie, bo ma prawie w sumie już procent leczenia na sekundę, no to sobie wyobraźcie, procent leczenia przy 6-7 tysiącach życia jest to bardzo dużo. Siła broni jest jeszcze zwiększona, tam mieliśmy 15, tam mieliśmy 20%, tu mamy jeszcze 15%. Plus jeszcze sobie tutaj możemy dołożyć 20, więc siła obrażeń jest jego bardzo mocną stroną. Poskramiacz z bestii, czyli otrzymuje dodatkowe premie dla bestii. Oczywiście tutaj już standardowe umiejętności. Tutaj będzie ciężko gdzieś go wrzucić, bo jeśli chodzi o samego Lorda, to jest przepotężne i chodząca prawie armia. Jeśli chodzi o efekty frakcyjne, no tutaj trochę gorzej to wygląda pod tym względem. Co my dostajemy oczywiście za pokonanie Malusa, to mamy tak naprawdę obrażenia od broni przebijającej plus 30. No, moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Gdzie umieścimy Malusa? Moim zdaniem powinniśmy Malusa zdecydowanie ulepszyć w bardzo dobrej, znaczy wrzucić go do bardzo dobrej, albo po prostu do najlepszej. Ja go rzucę do najlepszej z tego względu, że on naprawdę niszczy większość armii solo, bo on ma ma legendarny item, tak, ale ma leczenie prawie procent na sekundę, no to daje naprawdę sporo, więc specjalnie go umieszczę jako wyjątkowego lorda, że on sam w sobie poradzi z większością armii i nie potrzebuje do tego na przykład wsparcia tej armii, więc te efekty frakcyjne mu nie są aż tak bardzo potrzebne i za to go tutaj umieszczę wyjątkowo. Kolejny i ostatni lord tak naprawdę mrocznych elfów to mamy Rakarta. Rakart jest oczywiście takim lordem od bestii, od potworów, więc on ma oczywiście bonusy dla potworów. Ma też wierzchowca smoka na 16 poziomie, co jest dosyć szybkie i dostaje on naprawdę bardzo dobre statystyki, jeśli chodzi o pancerz, prędkość, siłę broni plus premię do szarży. Same jego umiejętności to ma akurat spojrzenie władcy bestii, no bo tak jak mówiłem, on się na potworach gdzieś tam wzoruje. Tak samo aktywną umiejęttność Beach, która daje 21 sekund bardzo mocnych obrażeń dla jednostki, czyli możemy też wtedy polować sobie zdecydowanie na jakąś mocniejszego lorda, czy coś tego typu. Tak samo umiejętności bierne, czyli działa na naszych jakby duzi wrogowie w zasięgu umiejętności. Dostają na przykład odporność na obrażenia plus obronę w zwarciu. A pamiętajmy, że on tutaj ma jeszcze dodatkowe umiejętności dla naszych po prostu potworków. Zwiększa na przykład obrażenia, szanse na pozyskiwanie potworów, to jest akurat jego mechanika, ale zwiększa doświadczenie na przykład dla jednostek, szansa powodzenia zasadzki to też jest duży plus, plus drapieżnik alfa, czyli doświadczenie dla jednostek potworów, plus 10% siły dla czarnych smoków, gdzie czarne smoki i tak są już bardzo mocne. I oczywiście bonusy do obrażeń, poskramiacz bestii. No tutaj poza tym drzewkiem górnym strzału większego nie ma. Jeśli chodzi o jego itemy legendarne, to oczywiście Bat Agonii jest w miarę spoko, bo daje nam obrażenia, zniechęca wroga, atak zwarciu plus bieganie po kampanii to mu się zdecydowanie przydaje. Bat Agonii to jest fajne, jeśli chodzi o obronę w zwarciu, dużo to jednak zdejmuje tej obrony. Za pokonanie Rakarta oczywiście mamy bonus przeciwko dużym wrogom plus 8 i minus 5 dyscypliny dla wrogich potwornych jednostek w lokalnej społeczności, więc to jest fajnie, bo lokalna to zawsze lepiej niż tylko z tym, tam gdzieś toczymy tą walkę. Moim zdaniem Rakarta powinniśmy raczej umieścić w klasie złej, z tego względu, że spoko, że on tam ma gdzieś te bonusy dla tych potworów, spoko, że on ma tego smoka, ale czy on sam w sobie jest jakiś topowy? No nie powiedziałbym, no znajdą się zdecydowanie lepsi lordowie z jakimiś lepszymi chociażby efektami. Choć trochę mnie korci, żeby go jednak wrzucić do takiej, powiedzmy, tych średnich, bo no powiedzmy, że jakieś tam itemy ma, ale powiem wam szczerze, zostawimy go w klasie złej, bo jako taki lord, no te frakcyjne efekty nie są jakieś topowe, sam w sobie jest takim, bym powiedział, bardziej średniakiem, albo trochę właśnie mniej niż średniak, więc zostawimy go w klasie złej. Kolejny legendarny lord to Thorgrim, strażnik uraz, czyli krasnoludy. Przechodzimy, moi drodzy, do krasnoludów. Jeśli chodzi o Thorgrima, tutaj mamy tak naprawdę jego perki dla wszystkich prowincji, ich rozwój, kontrola, więc to jest fajne, na pewno fajne. Utrzymanie dla długobrodych plus gwardzistów też się może przydać w wielu przypadkach. Tak samo tempo badań plus 10%, plus limit inżynierów, więc jak widzicie mamy dużo do limitów jednak tych bohaterów, czy każdego rodzaju. Złoto przysięgi z budynków. Tak naprawdę dla całej mapy, więc to jest naprawdę dużo, bo 10% to jest naprawdę sporo. Armia Mścicieli, uraz rozrachunku plus 5, więc dużo. Bierna umiejętność właśnie Wielki Król, czyli 50 metrów zasięgu bonusu dla naszych jednostek, to jest bardzo naprawdę dużo. 50 metrów to jest dużo.
Dodatkowo zasięg ruchu na kampanię po wygranej bitwie 20% plus niezłomność plus idealny wigor, jeśli mamy ponad 1000 uraz własna armia, więc to jest też fajny bonus. To z takich najmocniejszych bym powiedział bonusów, choć można jeszcze podpiąć pod to odporność fizyczną jego. Dodatkowo szansa na zablokowanie ostrzału plus atak z zwarciu, czyli siła broni również i zasięg jakby, znaczy ta aura wytrzymałości, to jest fajne, to są naprawdę mega mocne efekty. Z takich większych rzeczy, no to by było tyle, jeśli chodzi o jego umiejętności. Jeśli chodzi o ekwipunek, to jak widzicie jest na dosyć bogato, bo mamy aż 4 itemy do utrzymania armii, do kasy, do werbunku, dla obrażeń, również do pancerza obrony plus w większości obronę, plus do kontroli jeszcze wszystkie prowincje, więc już tu zyskujemy kontrolę, więc kontrolą nawet na poziomie legendarnym u Thorgrima nie ma w ogóle żadnego problemu. Dużo tej odporności również fizycznej, utrzymania armii. Powiem wam, że jest dużo fajnych bonusów u niego, więc za bonusy na pewno on zdecydowanie plusuje. Jego statystyki są też mocne, bo dyscyplina jest wysoka, pancerz jest wysoki, siła broni, magiczne ataki, obrona zwarciu też jest duża. Jedynie czego to mu brakuje premii w szarży, a tak to jest naprawdę przekozacki jednak lord, więc moim zdaniem bardzo tutaj zyskuje na plusie. Dodatkowo, co my dostajemy oczywiście za pokonanie Thorgrima, no to mamy tak naprawdę koszty budowy budynków, wszystkich budynków, lokalna prowincja minus 10%, plus szybkość badań 10%, więc moim zdaniem bardzo fajne rzeczy, więc warto na niego gdzieś tam zapolować. Powiem wam jeszcze tak. Ja Thorgrima to raczej bym umieścił dosyć wysoko. Moim zdaniem na taki bardzo dobry, spokojnie on gdzieś tam zasługuje. Może czy do najlepszego? Kurczę, no nie widziałbym go w walce zwarciu z niektórymi lordami. Mógłby tutaj dostać duży wpierdziel. Choć trochę te efekty frakcyjne, które on tam dostaje, posiada, plus to nawet te itemy są nie najgorsze. Mógłbym gdzieś tam myśleć, że jednak byśmy mogli go wrzucić do najlepszej, ale zostawię go specjalnie w bardzo dobrym. Zobaczymy, co też o tym oczywiście sądzicie. Przyszedł czas na Ungrima Żelazna Pięść. Jest to oczywiście zabójca, który ma bardzo duże obrażenia, z tego względu, że tutaj mamy siłę broni plus atak zwarciu w inkatach. Budzi tak naprawdę strach, wywołuje terror, ma jeszcze bierną umiejętność godny przeciwnik, czyli otrzymuje naprawdę spory damage. Dodatkowo mamy tutaj premię właśnie bonusową dla wszystkich zabójców, potworów. Oczywiście obronę przed zabójcami, atak zwarciu, punkty życia, a to w większości no, jest dosyć dobre, bo akurat zabójcy szybko gdzieś tam mogą utracić trochę życia, bo nie mają za bardzo pancerza, więc na tym gdzieś tam tracą. Magiczna obrona, bardzo dużo ogólnie jest magicznej obrony. Mamy też bonusy specjalne do walki z zielonoskórymi i z różnymi innymi frakcjami, plus 15%, więc to też dużo daje. I oczywiście to jest do armii, więc 15% dla armii daje nam bardzo dobry też przelicznik. Jego oczywiście umiejętności aktywowane to jest bardzo duża siła broni plus umiejętność przebicia pancerza jakby z stratą obrony zwarciu. I tak samo śmiertelny cios, czyli też obrona przed szarżą dużych przeciwników, oczywiście niezłomność, zabójca, odporność na ostrza, odporność na magię. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze specjalne bonusy, jeszcze więcej dla naszych zabójców, tak samo odporność na ostrzał dodatkowa. Samo względem tego, że on daje bardzo dużo bonusów dla swojej armii, to jest bardzo fajne, bo tym bardziej, że on się na tej armii zdecydowanie opiera przez większość gry. Tak samo śmiertelny cios możemy tutaj zastępować na przykład innymi umiejętnościami. Możemy sobie jakby te umiejętności tutaj bardzo ulepszać, więc dostaje dużo odporności też fizycznej. On ma też sporo pancerza, jest niezłomny, to też jest jego dużym plusem. 3 bardzo mocne artefakty, które otrzymuje, nie dość, że tu wzmacnia jeszcze doświadczenie swoich jednostek, kontrolę, pancerz, spaczenie, obrona zwarciu, więc tu dostaje obronę zwarciu, tu dostaje obronę zwarciu, odporność na ogień, utrzymanie dla armii, koszty armii, ataki magiczne. No moim zdaniem dostaje on naprawdę bardzo dużo bonusów i jest przepotężnym wojownikiem, zniszczyłby prawie każdego lorda, którego by spotkał na swej drodze, a to jest tak naprawdę nie lada wyzwanie, bo mamy bardzo potężnych lordów akurat w Total War Warhammer 3. Efekt, który oczywiście dostajemy za pokonanie Ungrima, to tak naprawdę atak wręcz, odporność na magię, na zaklęcia, na pociski, plus 5%, więc to też jest nie najgorszy bonusik. I moim zdaniem Ungrim zdecydowanie może zasługiwać na jednego z najlepszych lordów, bo jest bardzo mocny w walce, ma bardzo dużo perków faktycznie dla swojej armii, którą gdzieś tam grywamy, więc zdecydowanie zasłużył sobie na te miejsce wśród najlepszych.
Kolejny Lord Krasnoludów to jest Belegar Żelazny Młot. Jeśli chodzi o Belegara, on w większości w umiejętnościach ma tutaj rzeczy dla tak naprawdę rekrutowania, globalny czas rekrutowania, stosunki z krasnoludami, limity, doświadczenia dla jednostek, tutaj premia dla szarży, dyscyplina na wrogim terytorium. Tutaj jest bonus dla, powiedzmy, strzelców, górników. No to bym powiedział, że nawet jest nie najgorsze, ale czy dla balist? Ja osobiście balistami gdzieś tam nie przepadam. Odporność fizyczna dla Armii Lorda, no to jest w miarę spoko. Zasięg do ruchu plus koszty budowy dla stolicy frakcyjne, to jest duży plus, naprawdę spory plus. Jego oczywiście umiejętności, tutaj mamy potężny kamień przysięgi dla wszystkich sojuszników plus świetna obrona, to jest duża zaleta. Tak samo wcielenie zemsty daje bardzo dużo obrażeń plus ataków zwarcie, więc w walce wręcz naprawdę sobie radzi. Mamy też jeszcze wytrwałość, jakieś takie dodatkowe bonusy. Tak naprawdę w itemach mamy fajną broń, bo młot Angrunt jest dosyć mocnym młotem, bo otrzymujemy dobre perki. Tak samo dostajemy siłę broni, ataki magiczne, przychody po bitwie, plus kontrola wszystkie frakcje, plus tutaj kontrola lokalna frakcja, więc też jest fajne. No i zdaniem mnie jako wojownik sam sobie jest bardzo dobry i za bycie wojownikiem zdecydowanie dostaje duży plus. Za na przykład perki, no tu już trochę tak pół na pół bym powiedział, na pewno ta era jest dobrym bonusem. I na pewno jeszcze wskazówki przodków to są dwa dobre, takie najlepsze bonusy, które najwięcej możemy je wykorzystać z tego. Tak samo umiejętności aktywowane też są dobre, ale czy by on zasługiwał na jakieś miejsce najlepsze, bardzo dobre? No tutaj bym się musiał nad tym długo zastanawiać. Jest na pewno krasnoludem, więc jest bardzo twardym bohaterem. Za pokonanie oczywiście Belegara też mamy jakby dodatkowe perki, czyli dyscyplina plus 4 podczas podziemnych przechwytujących właśnie walk, plus atak wręcz tak samo przy podziemiach, przy przechwytywaniu, więc to też jest fajny bonusik. Moim zdaniem powinniśmy go gdzieś umieścić między bardzo dobry a dobry. Do najlepszych wydaje mi się, że nie zasługuje za efekty frakcyjne. No tak mi się wydaje, choć mogę się mylić oczywiście, bo te 30% kosztów dla całej jakby mapy to jest dużo. Itemy są takie pół na pół, więc moim zdaniem powinniśmy go raczej umieścić w klasie bardzo dobrym, bo on jest bardzo dobrym wojownikiem, bardzo sobie gdzieś tam radzi. No i tyle. Moi drodzy, przechodzimy do Grombrindala, Biały Krasnolud. No jeśli chodzi o Grombrindala, on ma chyba moim zdaniem najlepsze nawet efekty frakcji względem bonusów, no bo mamy na przykład wpływy z handlu, mamy tak naprawdę do doświadczenia jednostek, mamy również koszt werbunku, wszystkie army we frakcji, tak samo wszystkie postacie we frakcji mają większego speeda, więc on daje ogromne bonusy dla naszych, powiedzmy, bohaterów, czyli do naszych lordów. Moim zdaniem daje nawet za dużo, bo jak nim grałem, to osobiście była ogromna różnica przeskoku między tymi gdzieś tam frakcjami krasnoludów. Tak samo mamy czas powiązany właśnie z każdym wydarzeniem związanym z przodkami, daje to mega mocną mechanikę. Sam Grombrindal w sobie jest bardzo mocnym krasnoludem z tego względu, że ma bardzo dobre statystyki, magiczne ataki, niezłomność oczywiście, ma świetną obronę przed szarżą, odporności wiadomo magiczne na ostrzał. Grombrindal nie czuje strachu, czyli jeszcze obrona w zwarciu na 55 metrów dla wszystkich jednostek na 24 sekundy, to jest naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo tutaj, jakie widzicie umiejętności, plus 20% do siły pocisków dla bardzo mocnych jednostek, takich, których się używa najwięcej. Tak samo era zemsty, czyli jakby na przykład prędkość dla Armii Lorda, plus 35 to też jest dużo. Tak samo właśnie stanowczość Grimnira, czyli dodatkowe jakby skrócenie czasu odnowienia tej umiejętności, czyli wtedy na przykład mamy 60 sekund, tylko 20 sekund ponad to trwa, więc bardzo szybko się to odnawia. Jeśli chodzi jeszcze o jego itemy, ma on oczywiście 4 legendarne itemy, które są dosyć mocne, bo mamy item specjalny właśnie do zniechęcenia plus obrażeń przebijających pancerza. Dużo do odporności fizycznej, jak sobie zauważycie, bo tutaj mamy 10, 5, 15, to mamy 25% do odporności na magię, odporności tak naprawdę fizycznej, dużo odporności, znaczy obrony w zwarciu też otrzymujemy, bo otrzymujemy aż 12, pancerza to otrzymujemy 18, więc dużo mamy tych rzeczy na zdecydowany plus. Plus bierną umiejętność runicznych Hemzów Bara, czyli 12% dyscypliny dla wszystkich jednostek. No moim zdaniem umiejętność bierna bardzo na plus. Więc jak dla mnie jest to jeden z najmocniejszych krasnoludów, jeśli chodzi o perki, które on oczywiście otrzymuje. O itemy by można powiedzieć, że tak pół na pół, ale i tak ma bardzo mocne te itemy.
Co dostajemy oczywiście za Grombrindala? Powoduje terror, czyli dostajemy jakby atrybut terroru podczas walki z krasnoludami, więc dosyć fajny element za pokonanie Grombrindala. No, moim zdaniem Grombrindal to powinien zdecydowanie być w górze, z tego względu, że sam bohater jest bardzo mocny w walce, wręcz bardzo sobie poradzi. Efekty frakcyjne, które on daje, są tak mocne, że ta frakcja krasnoludów staje się przepotężna. Teraz po zmianach tej księgi uraz to już w ogóle jest kozak mega. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych krasnoludów. Jedynie co tak naprawdę może być gdzieś tam zagrożeniem, to Malakai, który faktycznie ma swoje jednak jakby mechanikę tej hordy i może sobie tam budować ten swój stateczek i to mu daje na przykład przewagę, ale do walki wręcz na przykład Malakai, zaraz będziemy też go oceniać, więc zobaczycie. Kolejnym krasnoludem jest Torek Żelazna Brew. No Torek Żelazna Brew jest twardym krasnoludem, to zdecydowanie. Siła broni ma już tutaj, znaczy może nie siła broni, ale atak zwarciu już zdecydowanie mniejszy niż u większości krasnoludów, których tam widzieliście. Jeśli chodzi o jego efekty, ma on oczywiście do odnowienia czas ruin, znaczy do run po prostu ma odnowienie szybsze, więc to dużo daje. Tak samo prostacki nadzorca, czyli do czasu budowy, plus kosztów budowy, plus przysięgi z budynków 200%, to jest naprawdę sporo. Wielką runę oczywiście otrzymuje dla wszystkich oddziałów, więc to jest fajna umiejętność. Tak samo wypróbowane narzędzia, czyli kusznicy dostają bardzo mocne przebicie pancerza, co fajnie się sprawdza na przykład na bohaterów, na jakieś potwory mocniejsze. Choć kusznicy i tak krasnoludów bardzo dobrze trafiają, więc tutaj nie ma co aż tak bardzo na tym dywagować. Jeśli chodzi o jego itemy, no mamy te itemy dosyć fajne, bo runiczny pancerz daje na przykład odporność na ogień, na magię, plus pancerz, plus runiczny pancerz, czyli dodatkową obronę dla jednostek. I to oczywiście zbierna umiejętność, plus umiejętność Black Brahrak, to jest bardzo mocna błyskawica, która zadaje ogromne obrażenia. Ataki stają się rozdzierającymi, więc też lepiej sobie radzi z osobami, które mają większy pancerz. I bierna umiejętność szału. Moim zdaniem to jest bardzo fajne umiejętności. Sam w sobie jest też bardzo mocnym, tym powiedzmy, kowalem, krasnoludem. Otrzymuje on też oczywiście właśnie wierzchowiec kowadło zagłady. Więc to jest duży też plus. No i co tu więcej możemy jeszcze o nim powiedzieć? No to jest to też taki, jakbym powiedział, czarodziej z wojownikiem bardzo pomieszany, więc mamy takie pół na pół. Po pokonaniu ogólnie Torka dostajemy szansę na wypadnięcie magicznego przedmiotu plus 15%, plus obrażenia od broni przebijającej 3%. Dużo, niedużo. Ja osobiście umieściłbym go raczej w klasie takiej, bym powiedział, że między dobrą a bardzo dobrą, ale raczej umieszczę go w klasie dobrej. Zdecydowanie Belegar jako wojownik zdecydowanie mocniejszy, lepsze też perki, Thorgrim również. Więc wydaje mi się, że w klasie dobrej będzie mu dobrze, bo jednak jakieś tam perki, jednak jakieś tam rzeczy otrzymuje, ale nie aż na takim wysokim poziomie jak dla mnie. Kolejny i ostatni tutaj krasnolud to jest Malakai Makaiсон. On ma bardzo fajne umiejętności, bo to też jest nowy, jakby nie patrzeć lord, więc trochę bardziej jest podrasowany. Na pewno duży minus za brak pancerza. No jest wiadomo niezłomność, jest to 100% jednak dyscypliny, ale niestety brak pancerza sprawia, że bardzo szybko go można pokonać i złapać, więc tutaj dużo on jednak traci. Jeśli chodzi o elementy frakcyjne, tempo badań dla inżynierów bardzo dużo dostaje, bardzo dużo też umiejętności dla tych wszystkich nowych jednostek, siły pocisków. Tak samo tempo uzupełniania strat, dużo umiejętności do skrócenia czasu przeładowania dla naszych jednostek, bo mamy tutaj w standardzie, tutaj również mamy umiejętność, plus również on też dostaje, tak samo architekt do wznoszenia budynków też jest tańsze, do wznoszenia właśnie jakby hordy, więc moim zdaniem ma bardzo dużo zyskownych rzeczy dla frakcji, więc za to ogromny jego plus. Tak samo tutaj mamy wzniesienie jakby większych obrażeń do odważny śmiertelny cios, czyli taka dosyć mocna umiejętność, tak samo właśnie jakieś bomby, nie bomby, więcej amunicji, tak samo rytuały, tak samo dla zabójców bardzo dużo umiejętności, więc on jest trochę taki pomieszany ten krasnolud, jeśli chodzi o te umiejętności, bo mamy trochę jakby z takich inżynierów, czy wszystko do strzelania, plus właśnie do zabójców dużo umiejętności, więc to wychodzi nawet dosyć ciekawie. Bronie, które oczywiście posiadamy, artefakty to mamy dwa. Przekonywacz, no to jest dosyć mocne, tylko że tutaj pamiętajmy, że on nie ma pancerza, więc ta siła broni bym powiedział tak pół na pół, bo raczej w walce zwarciu w większości go pokonają. Niestety on sobie gdzieś tam nie poradzi.
Więc artefakty bym powiedział tak pół na pół. Zmniejszenie czasu przeładowania to na pewno spoko. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem, że strzelających lordów, tym bardziej jak oni są bez pancerza, no to wychodzi bardzo często słabo i łatwo jest go po prostu pokonać. Ale jest dużo rzeczy, na które faktycznie jest duży plus i jak tam wszystkie perki mu wrzucimy, to będzie miał duży zasięg, dużą siłę pocisków, więc będzie się tam sprawdzał. Więc to na pewno plus. Za pokonanie na przykład oczywiście naszego Malakai mamy bardzo fajne rzeczy, bo mamy doświadczenie przy rekrutacji do jednostek artylerii plus 3, czy 3 rangi od razu dostajemy, plus 10% siły pocisków Armia Lorda. To jest bardzo dobry bonus. A jeśli chodzi, gdzie byśmy go mogli umieścić w rankingu, bardzo duży nacisk na efekt frakcyjny. Sam Lord w sobie dobry strzelec, w walce wręcz tutaj byłoby mieszane uczucia. Moim zdaniem możemy go dać do bardzo dobrego, ale do najlepszego go nie dam z tego względu, że jeśli chodzi o samego bohatera w walce wręcz, no to on wychodzi dosyć słabo, każdy prawie lord go dojedzie i to bez żadnego problemu. Moi drodzy, teraz przechodzimy tak naprawdę do Imperium. Imperator Karl Franz jest to jeden z najmocniejszych lordów w Imperium, jeśli chodzi o walkę wręcz. No bo po pierwsze mamy też Pegaza, który daje dużo mobilności, bardzo dużo życia mu podbija, premia szarży, siła broni, prędkość, no jest na bardzo wysokich statusach. Jedynie obrona w zwarciu gdzieś tam trochę kuleje, ale nie aż tak dużo, bo to też możemy sobie gdzieś tam podbić niektórymi statusami, więc to też dużo daje. Najlepsi w Imperium, poziom doświadczenia dla jednostek Armii Lorda i zdobywane doświadczenie dla jednostek to jest fajne, bo możemy szybko sobie wylewelować bohaterów, tak samo możemy wylewelować sobie właśnie jednostki. Tym bardziej, że mamy duże bonusy dla na przykład Gwardii Renkaldu i tak samo Gwardii Lektorskiej. Gwardia Lektorska to tutaj pół na pół bym powiedział, bo to nie są jakieś kozackie jednostki w Imperium. W Imperium bardziej się polega na kawalerii, strzelcach, machinach, artylerii niż tak naprawdę na tamtych jednostkach, więc to jest duża różnica. Dlatego mamy też utrzymanie dla jednostek rycerzy minus 15%, bo to dużo daje, a jednostki konnicy są dosyć drogie. Tak samo mamy właśnie rozwój plus 50 do lokalnej prowincji, plus lokalna prowincja kontrola, idealny wigor, siła broni, więc to jest dla niego spoko i oczywiście otrzymuje niezłomność. Niezłomność jest bardzo dużym atutem akurat u lordów. Tak samo mamy wódz ludzi, czy możemy sobie dodać do puli elitarnych hrabiów elektorów plus 1, zasięg dyscypliny jest zwiększony, więc to są na pewno fajne rzeczy. Potem już mamy standardowe umiejętności u lorda. Plus jest taki, że po pierwsze on otrzymuje od razu unikatowy item, który daje naprawdę sporo i to jest duża zaleta jego, więc na pewno za to już zdecydowanie plusuje. Dodatkowo ma jeszcze dwie bronie, które może sobie gdzieś tam wymieniać i otrzymywać też różne fajne bonusy, jak widzicie odporność fizyczną jednej broni plus atak zwarciu plus siła broni, ewentualnie na przykład ataki magiczne, znaczy ataki w sumie rozdzierające pancerz plus siła przebicia pancerza, plus jeszcze zwiększenie obrażeń i jeszcze zwiększenie do walki z chaosem, więc jeśli walczymy z chaosem, to zdecydowanie tą broń zakładamy. I tak samo jeszcze talizman, który daje nam magiczną ochronę, odporność na magię, odporność w zwarciu, plus spaczenie. To jest bardzo przydatne, tym bardziej na chaosie, na skawenach, żeby te spaczenie jak najszybciej się go pozbyć, a ewentualnie nawet na jakieś tam wampiry. Więc jeśli chodzi o samego bohatera w sile broni, no naprawdę ma dobre staty. Jedynie gdzieś obrona zwarciu go skreśla i tam może dostać on jednak trochę po twarzy, jak to bym powiedział, ale dostaje dużo, bo rzeczy dużo idealnego wigoru, bardzo dużo życia. Za Karla mamy oczywiście doświadczenie zysk, doświadczenie jednostek, czyli 10% więcej mają jednak doświadczenia, więc dużo tego zyskują, więc zdecydowanie duży plus. Jeśli chodzi o to, gdzie bym go umieścił, no to wydaje mi się, że spokojnie można gdzieś go umieścić między bardzo dobry a najlepszy, bo sam w sobie wojownik jest bardzo mocny, ma tam powiedzmy dobre bonusy, ma dużą siłę broni powiedzmy, bo to też jest ważne. Można by go umieścić, wydaje mi się, że do najlepszych go wrzucimy, bo faktycznie jest bardzo mocnym tym wojownikiem. Ma tam też bonusy dla swojej jednostki, których gdzieś tam bazuje na nich, więc to jest duży plus. Do rekrutacji też jest duży plus. Więc moim zdaniem powiedzmy, że może on tutaj lekko go naciągając, można go wrzucić do klasy najlepszej. Choć bardziej bym chyba sądził, że on będzie do bardzo dobrej, więc szczerze powiedziawszy mam tu trochę takie zawahania, gdzie go faktycznie wrzucić.
Ale zostawimy go tutaj, zobaczymy co też powiecie. Kolejny legendarny Lord Imperium to Balthazar Gerd. Balthazar Gerd jest bardzo mocnym czarodziejem, bym powiedział, że jednym z najmocniejszym oczywiście w grze. Jest naprawdę takiej czołówce, tym bardziej teraz po zmianach ma mega kozackie po prostu staty. Dodatkowo mamy właśnie tutaj magię metalu, którą jest bardzo tania i mocna ta magia. Nie patrząc jeszcze na to, że on tutaj ma koszty wiatrów do domeny metalu plus czasu odnowienia i on ma czary za darmo, więc zdecydowanie za to już bardzo góruje nad innymi też czarodziejami. Tak samo właśnie ulepszenia ma na przykład dla strzelców, tak samo do artylerii, uzupełnianie strat, ofiary wskutek wyczerpania, odporność na zarazę. Też posiada Pegaza, więc jest bardzo mobilny, otrzymuje dużo pancerza, dużo prędkości. Więc mobilny czarodziej to jest jedno z najlepszych rzeczy, którą gdzieś możemy mieć w grze. Tak jak wiem, czary są wtedy za darmo i on ma bardzo duże jakby niszczenie tych jednostek, bo tutaj jest na przykład ulepszona ostateczna przemiana, zadaje wszystkim obrażenia. Jak widzieliście mego live'a z Zygieltem, to wiecie o czym mówię, jest naprawdę przepotężny. Oczywiście jeszcze artefakty, które posiada jest dobre, bo jest na odporność na ostrzał, odporność fizyczna, odporność na magię, odporność dodatkowo dzięki barierze. Czas skrócenia dla czarów, plus jeszcze mana 10 naturę, no różdżka Wlansa, która daje mu odnowienie mocy 240%, no moim zdaniem to jest jeden z najmocniejszych tak naprawdę czarodziejów w grze. Tą magię, którą on tutaj oczywiście posiada, no dominuje zdecydowanie nad większością magii, więc tutaj jest naprawdę duży bonus. Jeśli pokonamy Gelta, to otrzymujemy plus 6 pancerza dla wszystkich jednostek. No za pokonanie go nie ma jakiegoś unikatowego, powiedzmy, rozwoju, więc tu szału nie ma. Ale jeśli chodzi o ranking, moim zdaniem zdecydowanie zasługuje do jednych z najlepszych, bo jest przepotężnym magiem, zniszczy bardzo dużo armii, przez to, że może mieć tak dużo many, wygrywa z większością lordów, nawet wykończy tych, których, szczerze powiedziawszy, wojowników też sobie da radę gdzieś tam prawie ugrać. Może trochę ciężej, ale da radę. Kolejnym lordem Imperium to jest Markus Wulhart, czyli w większości lord, którego mało osób lubi, z tego względu, że ma bardzo ciężki start. Sam bohater, z tego co zauważycie, nie jest też przepotężny, więc tutaj niestety dużo na tym tracimy. Chociażby z tych umiejętności ma tu oczywiście doświadczenie dla jednostek, obrona, zwarcie, odporność na ostrzał, jakieś regeneracje, bieganie szybciej po mapie, siłę dla myśliwych, no ale to nie jest tak naprawdę coś, co gdzieś tam zadowala większości graczy. Ma też oczywiście zwiększenie siły pocisków, zasięgu, ma jakieś tam dodatkowe czary strzelców. No ale niestety muszę wam szczerze powiedzieć, że w itemach też ma dosyć ubogo, bo ma tylko jeden item, który też nie jest powalający. Więc tutaj za Markusa oczywiście możemy dostać odporność na pociski 10% i obrażenia na... odporność na pociski 10% i obrażenia pocisków armii 5%, więc też bonusy są nawet nie najgorsze. Ale no niestety, jeśli chodzi o samego Markusa, no to muszę wam powiedzieć tyle, że Markus jest jednym z najgorszych akurat lordów, bo nie dość, że efekty frakcyjne, które on gdzieś tam dostaje w tych drzewkach technologicznych, które gdzieś tam daje swoim, to jest bardzo słabe i sam w sobie on jest też bardzo słaby, bardzo łatwo jest go pokonać. No niestety jest jednym z najgorszych lordów zdecydowanie, no niestety tak los widocznie chciał. Mam nadzieję, że kiedyś z nim coś zrobią, że trochę go tam poprawią, bo inaczej będzie miał bardzo ciężko. A kolejnym lordem to jest Volkmar Ponury z Imperium. Jeśli chodzi o Volkmara, jest to taki wojownik z magią, delikatnie pomieszany, taki kapłan bym powiedział, albo inkwizytor, może to by do niego bardziej pasowało. Posiada on wierzchowców, 2 rodzaje, bitewny ołtarz jest jego ostatnim, dostaje dużo dyscypliny, dużo pancerza, no 50 prędkości to nie ma źle. Jest ten ołtarz bardziej po to, żeby gdzieś tam wzmacniać swoich tak naprawdę pobrateńców, więc to jest pod tym względem. Bonusy oczywiście z magii, tu mamy do ataku zwarciu, tu mamy do odporności na obrażenia, wielki pożar dusz, to jest dosyć nawet mocny ten ostrzał. Tak samo jakaś odnowienie, trochę dla tak naprawdę swoich podstawowych jednostek, ale to też nie jest moim zdaniem bardzo dużo, więc tutaj on dużo nie daje tych efektów, jedynie tempo uzupełniania strat plus 20% Armii Lorda to daje fajnie, plus bierna umiejętność skruszonego, to jest duży bonus. Więc to jest naprawdę spoko. Bastion wiary, czyli tutaj trochę czarów jeszcze podchodzi. Z itemów, no magiczna obrona, obrona zwarciu, nefrytowy gryf, czyli leczenie swoich jednostek, spaczenie w prowincji, zasięg aury dyscypliny. No powiem tak, no coś tam powiedzmy ma, nie jest jakimś takim totalnie najgorszym lordem, na pewno. Jeśli chodzi o tak naprawdę jego perki za zabicie go, to za Volkmara akurat otrzymujemy obronę w zwarciu i atak w zwarciu plus 3 dla Armii Lorda.
Dużo, niedużo, ale moim zdaniem, szczerze powiedziawszy, Volkmar no nie jest mocnym lordem, więc zdecydowanie klasa raczej zła lub najgorsza, bardziej z naciskiem może na złą, bo do najgorszej, no jak zauważycie, mamy Markusa, który faktycznie jest bardzo słabym lordem i no zdecydowanie on tam zasługuje, więc Volkmar zostaje w klasie złej. Kolejnym lordem i ostatnim, akurat to jest nowy nabytek Imperium, to jest Elzeb von Draken. Elzeb von Draken ma karmazynowego wierzchowca, więc jest bardzo mocny. To jest jednak potężny smok, który jak widzicie zwiększa bardzo dużo tych statystyk. Dodatkowo ona jest czarodziejką domeny tak naprawdę śmierci, bardzo mocnej domeny, dla której też ma oczywiście bonusy, na przykład koszty wiatrów dla słońca Xeroesa. To powiem wam szczerze, to jest przepotężny skill, on jest naprawdę miażdżący skill. Dodatkowo mamy tempo uzupełnienia strat, bierna umiejętność regeneracji, tak samo mamy umiejętność aktywowaną plus 40% odporności fizycznej. Moim zdaniem to jest jeden z najbardziej twardych i mocnych czarodziei względem gdzieś tam walki, bo i w walce wręcz sobie spokojnie poradzi z niejednym bohaterem, a również jeśli chodzi o podstawową gdzieś tam armię, też sobie bez problemu rozwali czarami na przykład. Koszty werbunku dla jednostek wojskowo-artyleryjskiej, wszystkie armie, 25% taniej werbunek, to jest przepotężna mechanika od niej. Dzięki temu ona jest tak naprawdę najmocniejsza z Imperium. Zdecydowanie Karla bije na głowę. Tym bardziej, że jak mówiłem wcześniej, Imperium opiera się w większości na strzelcach, na artylerii, na konnicy, więc na tym bardzo dużo ona ogarnia, plus koszty wiatrów magii, tak naprawdę raczej w domenę śmierci, plus jeszcze limit, plus many, więc tak naprawdę jest mnóstwo tego wszystkiego, co ona posiada. Posiada też dodatkowo jakieś pierścienie, klejnoty, które też dają duże umiejętności. Tak naprawdę jeszcze ma 2 itemy unikatowe, czyli tak naprawdę do many, tak samo arbiter śmierci, czyli do leczenia lub dla przeciwnika zadaje obrażenia. Idealny wigor, blada kosa, która zwiększa jakby siłę zadawania obrażeń magicznych, plus odporność na magię. Koszty jeszcze kolejnych domeny na tak naprawdę śmierci, więc minus 25 już mamy dla czarów śmierci. Moim zdaniem to jest naprawdę mocna postać, mocny lord. Obrażenia od pocisków wybuchających i promień wybuchu pocisków plus 5% i 10 dostajemy za pokonanie jej, więc bardzo fajne umiejętności za pokonanie. Moim zdaniem jest to tak naprawdę najmocniejszy Lord Imperium, zdecydowanie. Jak widzicie, Imperium tutaj jest bardzo zboostowane, że dostali naprawdę mocnych tych lordów i rankingu najlepszych jest sporo tak naprawdę postaci, ale z tego względu, że każda z tych postaci, co się znajduje w rankingu najlepszym czy bardzo dobrym, to jest taka topówka względem Total War Warhammer 3, więc moim zdaniem to nie jest źle, że tak naprawdę tyle tych lordów się tam znajduje. Przechodzimy do Wielkiego Kataju. Miao Ying, Smoczyca Bush. Powiem wam, że mocna czarodziejka, mocna wojowniczka, bo to jest tak naprawdę taka dosyć mocna hybryda. Mamy mega mocne czary, klątwy, spowolnienia, mamy też bardzo dużo umiejętności dodatkowych dla naszych strzelców, czyli zasięg dla jednostek dystansowych, zmniejszenie czasu przeładowania dla naszej armii, mocne uderzenia względem jej przemiany. Tak samo jeszcze rzeczy mamy do leczenia, jest bardzo pomieszana ta jej magia, bo mamy moc Yin, plus tak samo rozkwit życia. No są takie, bym powiedział, mocne też te klątwy, więc to naprawdę dużo daje, bo akurat ona ma tak wyselekcjonowane te czary, że ma bardzo dużo właśnie do leczenia, ma bardzo dużo do odporności i bardzo dużo do spowolnień, czyli tak naprawdę na tym, na czym najbardziej się akurat Wielki Kataj opiera. Tak samo mamy odrodzenie, szpon nocy, czyli bardzo mocny wir, który niweluje tak naprawdę całkowicie pancerz przeciwnika. Plus jeszcze do tego mamy 2 mocne artefakty, bo jeden jest do many, tak naprawdę do zwiększenia pancerza, obrony, zwarcia. Drugie mamy właśnie takie karwasze, dodatkowo Yin, które zdebuffują przeciwnika, plus mamy też dodatkowe jakieś umiejętności. To nie jest najgorsze, tak samo mamy jeszcze gniew burzy, czyli mamy magiczne ataki dla wszystkich jednostek, plus atak zwarci i odporność na psychologię, plus tak jak mówiłem, transformacja w smoka, to jest bardzo duża zaleta. Ona spokojnie może robić za jednoosobową armię, gdzie znajdziecie wiele filmików, jak to zrobić, żeby być jednoosobową armią. Tym bardziej z jej siłą magii, którą ma, jest zdecydowanie to do zrobienia. Za pokonanie oczywiście Miao Ying też mamy oczywiście fajne umiejętności.
I jak dobrze pamiętam, to jest właśnie, dostajemy atrybut obrona przed szarżą, więc to jest fajne, plus obrona w zwarciu plus 3 do Armii Lorda, więc bardzo fajne. Tierze zdecydowanie akurat ją powinniśmy wrzucić do góry. Bardzo dobry albo do najlepszych. Moim zdaniem do najlepszych przez tą magię, którą ma dobrze pomieszaną, plus za transformację, czy może się nie dość, że wbić do zamku, może walczyć spokojnie na powierzchni, gdzie magią zniszczy większość jednostek, dodatkowo się leczy, ma sporo życia, statystyki bardzo fajne, robi magiczne ataki dla swojej armii, no mnóstwo ma zalet dla armii i dla siebie, więc zdecydowanie to jest jednoosobowa armia. Kolejny bohater tutaj, czy tam bardziej może lord, to jest Zhao Ming, Żelazny Smok. No Żelazny Smok jest też bardzo mocny, bo też jest pomieszaniem wojownika z magią, więc też otrzymujemy bardzo fajne umiejętności, koszty magii do ulepszonej przemiany, czy tam ulepszonego jakby plagi rdzy, gdzie możemy ściągnąć oczywiście pancerz. Więc tu jest też bardzo fajne pomieszane te zaklęcia, które są bardzo mocne. I również otrzymuje on regenerację, większe obrażenia, tak samo limit alchemików, czas budowy, w sumie koszty budowy dla wszystkich budynków lokalna. Dużo tak naprawdę mamy też bonusów dla frakcji, czyli z ogrami na przykład się dogadujemy, lepszy handel, nawet werbunek ogrów, takie delikatne potem wzmocnienia. Choć akurat te wzmocnienia to jest bardzo mocne, plus 15% dla tych jednostek. Mamy też mistrze alchemii pod truciznę, pod różne te umiejętności, które dają nam, powiedziałbym, no dużo nam dają, bo zwiększają obrażenia od ostrzału przebijających i też to trwa nawet 19 sekund i zasięg jest spory, bo to jest 100 metrów zasięgu, no to takie 100 metrów zasięgu dużo daje. Ale czary, które tutaj posiadamy, jakieś eksplozje, wiry, no na tym bardzo dużo boostuje. Więc nie dość, że się leczy, to ma też bardzo mocną tą magię. Dodatkowo jak sobie wejdziemy w itemy, ma 2 itemy. Tak samo ma karwasze, ale akurat płonące i bierną umiejętność. Dostajemy plus 8% leczenia przez 4 sekundy, czyli 32% się wyleczy. Odporność na obrażenia dostaje na 20 sekund. No kurde, 40% odporność na obrażenia. To spokojnie w 40 sekund niejednego lorda pokona. Sama odporność na magię, czas leczenia, pancerz plus więcej many. Zdecydowanie jeden też z takich topowych lordów. Zastanawiam się, gdzie go wrzucić, bo też jest bardzo mocny. Akurat za Zhao Minga dostajemy szansę na magiczny przedmiot plus 10%, plus tak naprawdę zbroja, czyli pancerz plus 5%, czyli plus 5 za pokonanie tego lorda, więc nawet nie najgorzej. Jeśli chodzi o to, gdzie go możemy umieścić, to szczerze mam dużo wątpliwości, bo z jednej strony wrzuciłbym go do najlepszych, a z drugiej strony do bardzo dobrych i tutaj naprawdę mam mieszane uczucia. I moim zdaniem wrzucimy go raczej do bardzo dobrych, bo w Kataju akurat siostrzyczka moim zdaniem jest mocniejsza, chyba mocniej się sprawdza, dzięki też tej swojej jednak lepszej magii. Więc zostawimy akurat go tutaj. Moi drodzy, przechodzimy do Yan Buo. Nefrytowy smok. Jeśli chodzi o jego gdzieś tam umiejętności standardowe, czyli z technologii, znaczy z umiejętności, nie z technologii, on ma tutaj bardzo mocne, bo ma tak naprawdę czas odnowienia czarów, poziom werbowanych lordów, poziom werbowanych bohaterów, tak samo kontrolę lokalnej prowincji, koszty budowy, czas budowy jest bardzo skrócony, stosunki dyplomatyczne z ludźmi i leśnymi elfami, znaczy wysokiego rodu, co daje naprawdę sporo. Zasięg aury dyscypliny plus 100% w ludzkiej tej, plus tak samo 10 dyscypliny w ludzkiej postaci, więc z dyscypliną, jak widzicie, on bardzo góruje, pancerz sporo, życia sporo, siła broni tak samo, a pamiętajmy o tym, że to też jest czarodziej, więc ma bardzo mocne czary, o których zaraz będziemy mówić. Jak widzicie, serce porządku, trzymanie na własnym terenie 30% taniej, zasięg ruchu na kampanii 30% taniej, znaczy 30% dalej na własnym terenie. Tak samo tempo uzupełnienia stat 5%. Dodatkowe tutaj właśnie Lord Vayne, czyli dodatkowe rzeczy dla Kataju. Dla naszych jednostek też jest dosyć mocne. Natężenie czarów jest mocniejsze do Krok od Niebios. No i przejdźmy w takim razie do czarów. Płonące wejrzenie Szczema jest mocnym czarem, bardzo dużo zbija bohaterów. Dodatkowo zmniejszenie obrony przeciwnika, tak naprawdę pancerza, prędkości, więc możemy go bardzo dużo spowolnić, 40% już z automatu jest spowolniony. Tak samo właśnie czary, które dają odporność na obrażenia, może spokojnie pomóc to na przykład pokonać kolejnego na przykład kogoś bohatera. Tak samo mamy wiatry, mamy tak naprawdę kometa Kassandory, która jest przepotężnym skillem, bo ma bardzo duże obrażenia i jak to trafi w większą grupę jednostek, to nie ma co tam z nich zbierać.
Tak samo jak sobie zobaczymy jeszcze w itemach, no też posiada itemy do kontroli, do siebie broni, smoczy kieł, zwiększa bardzo dużo obrażeń, bo tak naprawdę zwiększa atak zwarciu plus podstawową się broni i przebicie, plus dostajemy egzekutora. Tak samo pancerz ma swoją umiejętność, czyli odporność na obrażenia, plus sojusznik jeszcze ma odporność na dodatkową dyscyplinę. Pancerz plus z wielkim katajem mamy dogadywanie się, więc bardzo dużo bonusów. Za pokonanie go akurat też mamy fajny bonus, bo koszt magii mamy minus 20% dla wszystkich czarów Armia Lorda, więc na przykład taki Mazamundi jak go pokona, no to dostaje bardzo fajny efekt. Jeśli chodzi o to, gdzie byśmy mogli umieścić, no tylko możemy go umieścić w najlepszych, no bo to jest jeden z najlepszych naprawdę bohaterów, tym bardziej, że on jest straszną hybrydą, bardzo dużo ma many, mocno ma tą czary, mocno ma bonusy dla swojej frakcji, no bo utrzymanie armii, tak naprawdę rozwój tych miast, wszystko jest tańsze, szybsze, więc zdecydowanie jest przepotężny. Moi drodzy, przechodzimy do zielonoskóry, Grimgor żelazoskóry. Każdy pewnie myśli, że on będzie w najlepszych, ale jeszcze nie jestem pewny, czy on będzie w najlepszych, po przeglądzie innych też lordów. Z tego względu, że on jest bardzo mocnym wojownikiem, naprawdę jest mocnym, w większości każdego lorda on sobie pokona w walce wręcz, bo mamy tak naprawdę plus 15% do siły broni, mamy tak naprawdę zwiększenie 15% życia, tak samo budzi strach, budzi terror, mamy dyscyplinę dla naszych orków, obrażenia przebijające plus pancerz, plus premia do szarży do czarnych orków. On, jeśli chodzi o jego umiejętności, na przykład też aktywną, która wciąga bardzo dużo obrony w zwarciu, to jest na przykład przepotężna umiejętność, tylko to działa też oczywiście na jednego lorda, czy tam bohatera, więc to nie działa też na armię, więc nie ma jakby takich masowych umiejętności. Poza tym dużo on tutaj ma umiejętności pod obrażenia, on obrażeń wyciąga koło 1000 spokojnie przy swoich jednak perkach. Tak samo mamy legendarne bronie i tak samo legendarny pancerz u niego. Broń daje dużo, bo daje mu magiczne ataki, koszt werbunku armii, łupy po bitwie, plus jeszcze dostaje bardzo fajną umiejętność Git Sneak, czyli duże obrażenia dostaje większe. Znaczy większe obrażenia po prostu dostaje. Szansę dostaje jeszcze przy pancerzu, bo mamy pancerz ukuty z krwi, czyli dodatkowy pancerz plus tak samo wybuch, więc sporo dostaje bonusu do tego pancerza i pancerza ma dużo. Jest on trochę też wolny, bo to jednak on nie posiada wierzchowca, pamiętajmy o tym, więc jeśli go otoczymy, to w końcu go załatwimy. Ewentualnie strzelcami można się dużo tam pobawić z nim i też go załatwimy. Po pokonaniu też oczywiście Grimgora mamy obrażenia przebijające plus 20, plus pancerz 10, więc fajne perki są za pokonanie akurat z Grimgora. Przejdźmy w takim razie do pomyślenia, gdzie my go możemy umieścić, bo teoretycznie mógłbym go umieścić w bardzo dobrych, a mógłbym go ulepszyć w najlepszych. I szczerze powiedziawszy, ja go umieszczę w bardzo dobrych, bo wojownikiem naprawdę jest kozackim i jest na bardzo dużej skali, ale perki, które on gdzieś daje swojej frakcji, tu cierpi bardzo na tym frakcja, bo nie masz takich ogromnych perków. Jako wojownik na pewno go nie neguje. Jeśli chodzi o artefakty, też ma nie najgorsze, mogą trafić zdecydowanie gorzej, ale wrzucimy go po prostu do bardzo dobrej. Kolejny lord, z którym mamy tutaj do czynienia, to Azak Rzeźnik od zielonoskórych. Jeśli chodzi o jego umiejętności, które tutaj otrzymujemy, tej jakby technologiczne umiejętności, ma on oczywiście pomieszane czary z wojownikiem. Oczywiście ma jeszcze wywernę, na której może latać i ma dosyć dobrą prędkość, dużo życia, fajna premia do szarży i siła broni, więc może też zapolować na niejednego bohatera. Mamy też no dalej, czyli dyscypliny dla swoich jednostek plus 8. Upojenie z szaleństwem, czyli tak naprawdę utrzymanie naszych jednostek plus strzał dla tych jednostek, więc to też fajny bonus. Doniosłe rozkazy, czyli prędkość, obrona, też wszystko dla tych samych jednostek. Tak samo poziom jakby limit werbowanych bohaterów szamanów plus poziom dla tych szamanów. Tak samo szansa na przechwycenie armii, wyczerpanie w trakcie oblężenia wrogiego, więc to też dużo daje, bo 15% to jest dużo. Premie do szarży, tak samo właśnie regenerację bierną plus oczywiście limit magii, no bo jest jednak czarodziejem, więc musi otrzymywać bonusy. Plus dodatkowo jeszcze tam był czar. Magię ma fajną, bo ma jednak domenę śmierci, gdzie mamy fajne czary względem na przykład osłabienia przeciwnika i ewentualnie zniszczenia całkowicie przeciwnika, więc to jest dobre. Mało bonusów raczej dla swoich jednostek, bardziej bonusy właśnie, żeby niszczyć kogoś, czyli bardziej debuffy niż buffy.
Jeśli chodzi jeszcze o jego itemy, to akurat ma 3, więc też nie najgorzej, bo jak niektórzy mają 1, no to 3 wtedy się wydaje naprawdę cudownie. Bardzo fajne umiejętności, twarda zbroja Azaga, odporność fizyczna, obrona, pancerz, magiczna obrona jeszcze, tak samo siła broni podbita, jeszcze dodatkowy bonus znowu do ataku, do dyscypliny, koszty werbunku, czyli też tańsza armia, przychody z łupów fajnie, bo 25%, dodatkowo wejrzenie na gasza, czar, odporność na wampiryczne wyczerpanie, domena śmierci, a właśnie to umożliwia mu, więc to już jak dobrze pamiętam, ale myślałem, że miał to na starcie. I jeszcze kontrola, więc powiem wam szczerze, wychodzi to dobrze w takim ogólnym rozrachunku. Za pokonanie akurat Azaga mam odporność na czary 30% dla naszego lorda, więc to jest fajny bonusik. Jeśli chodzi o to, gdzie go umieścić w rankingu, no szczerze powiedziawszy, z jednej strony można by go umieścić w takiej prawie powiedzmy klasie najlepszej, ale z drugiej strony no niby są te bonusy dla naszych jednostek, ale nie aż tak wysokie jak powinny być, więc umieścimy go też w klasie bardzo dobrej, bo jest w miarę dobrym wojownikiem i jest jeszcze dobrym czarodziejem, więc jest taką hybrydą, która jest dobra, ale czy do najlepszych? Sądzę, że no nie. Kolejny to mały goblin, czyli skarśnik. Jeśli chodzi o skarśnika, jego gdzieś tam bonusy, fajnym bonusem jest ten początkowy tutaj, uraza złego księżyca, bo daje dużo gdzieś tam premii na przeciwnika. Jest bardzo obszarowe, bo 35 metrów też zasięgu efektu, więc to jest sporo. Sfermentowane grzyby, czyli narzuca sobie na jednego wroga zdjęcie mu obrony plus furia. Tak samo odporność fizyczna plus prędkość dla niego też się przydaje. Ma on nawet dosyć sporo życia. Tak samo jakaś siła broni jest podbita. Tutaj też ma siłę broni podbitą. Tu też ma siłę broni podbitą, więc może dużo podbić sobie tej siły broni. Zatrute oczywiście ataki, które zmniejszają przeciwnikowi siłę. Prawa ręka to też są... No, odblokowuje możliwość werbunkową. No to tutaj szału nie ma. Kradzież itemów to jest akurat w miarę spoko. Czy on ma jakieś takie bardzo mocne umiejętności dla swojej frakcji? Nie sądzę, nie powiedziałbym, że ma takie bardzo mocne gdzieś tam umiejętności. Same też itemy, które on posiada, to też jest bardziej, tak bym powiedział, że tam ta kontrola przy te łupy, plus siła broni, magiczne ataki, no nie jest to powalające. Popychadło skarbnika, czy jeszcze dodatkowy skill, ale moim zdaniem no to nie jest dużo, tak naprawdę na to, co mamy w innych lordach, no to nie prezentuje się aż tak dobrze. Za pokonanie skarśnika mamy powodzenie i obronę przed spadnięciem na zasadzkie 20%, więc to jest fajna zaleta za pokonanie go, więc warto go pokonać. Skarśnika zdecydowanie raczej wrzucę do takiej klasy średniej, jeśli chodzi o samego lorda. Moim zdaniem aż tak bardzo się nie nadaje, żeby być nie wiadomo jakim mocnym tym lordem, więc tutaj zostanie. Kolejny lord to Wurzag, wielki zielony prorok. Co mogę powiedzieć o Wurzagu? Wurzag jest orkiem, szamanem, czarodziejem. Tyle można gdzieś tam o nim na początku powiedzieć. Ma on oczywiście wierzchowca dzikiego dzika, więc jest dosyć ciekawy ten dzik. Daje mu jednak trochę tam pancerza, daje mu trochę życia, daje mu trochę prędkości. Jest to czarodziej, tak, więc on w większości tutaj czarami. Nie jest to mieszanka czarownika z wojownikiem, bo do wojownika moim zdaniem on się zdecydowanie nie nadaje, bo za szybko by gdzieś tam padł. Daje on dobrą odporność na trolle, na monolity, odporności fizyczną, więc za to duży plus. Obronę w zwarciu oczywiście otrzymuje, pozbawia wrogów wszelkiej odporności na magię, więc to jest na przykład dużego zaleta. Plus jakieś tam delikatne buffy dla na przykład też czarów, czyli tańsze rzucanie danych czarów. Jeśli chodzi o itemy, o itemach mogę powiedzieć tyle, że no nie powiedziałbym, że to jest jakieś mocne te itemy, bo maska zguby daje utrzymanie do armii, to jest spoko. Obrona w zwarciu też spoko, ale te mściwe spojrzenie to nie powiedziałbym, że to jest jakiś taki szał. Kolejny arkan akurat daje bierną umiejętność odnawiania magii, no to też spoko. Plus odporność na fizyczną, plus spaczenie, bo do szamanów to nie powiedziałbym, że to aż tak bardzo nam jest potrzebne. Efekt kostura to jest bardzo fajny, bo kostur daje magiczne ataki, odporność na magię, szansa na feralne. I tak samo mamy właśnie kostur z kości drewna, czyli daje bonus dla naszych jednostek do walki wręcz i duży zasięg i nawet nie najgorszy czas trwania, bo 17 sekund i aktywuje się przy użyciu czaru, więc to też jest fajne.
Za pokonanie oczywiście Wurzaga mamy tak naprawdę odporność fizyczną 10%, no przez to, że tak naprawdę od większości się tutaj opierałem na tej odporności fizycznej, więc dzięki temu, że mamy też tą odporność fizyczną, to jakieś tam bonusy, moglibyśmy go spokojnie umieścić w klasie dobrej, bo ma fajne bonusy naprawdę dla swoich jednostek, którymi w większości się gdzieś tam opiera gra u niego. Też jest czarodziejem i zawsze może więcej tam też działać, więc jest takim też dużym wsparciem dla swojej armii i dla samego siebie. Itemy też ma nie najgorsze, bo jak widzieliście, fajne są też tam te bonusy w tych itemach, więc moim zdaniem spokojnie klasa dobra. Kolejny lord, z którym mamy tutaj do czynienia, od zielonoskórych, to jest już ostatni od nich lord, to jest Grom'Bebzol. Grom'Bebzol jest chyba goblinem z tego co pamiętam, czy tam trollem, jest bardzo mocny. Na pewno względem mocny pod tym względem, że mamy dużo dyscypliny, dużo pancerza, dużo prędkości, siła broni jest nie najgorsza. Obrona zwarciu i atak zwarciu jest trochę słaby, ale mamy też oczywiście bonusy dla swoich na przykład goblinów. Tak samo mamy rozwój wszystkie prowincje plus tempo uzupełniania armii dla swojego lorda. Odporność fizyczna plus zdrowie też fajnie podbija. Pancerz i prędkość dla rydwanów. Rydwanami też się tutaj dużo gra akurat na Bebzolu, więc to jest dla niego na duży plus. Przychody z łupów zdobywanych po bitwie, z łupienia osad. No, premia do szarży plus 50%, jak widzicie, no szarża zdecydowanie mu wybija wysoko. Tak samo właśnie przeciwko dużym przeciwnikom dla goblinów dodatkowe bonusy, dyscyplina dla jednostek elfów. No, z elfami to w większości walczymy, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi tutaj o itemy, które on posiada, ma on dwa, bym powiedział, dobre itemy, bo itemy dają dobre bonusy, bo mamy magiczną obronę, mamy szansę na itemy, ale mamy też umiejętność Szczęśliwy Sztandar, który na 25 sekund daje nam odporność na obrażenia 40% i atak zwarciu 24%. To jest dużo, bo on jest dosyć wytrzymały i przy tamtym dostaje jeszcze większy bonus. Duży bonus też ma dla obrażeń, jak widzicie. Do przebicia pancerza roztrzaskany pancerz mu daje nasycenie, więc tych nasyceń jest dosyć sporo. Jeśli chodzi akurat o Grom'a dostajemy dyplomację z leśnym, znaczy z elfami wysokiego rodu, dodatkowo terror do walki z zielonymi. Jeśli chodzi tutaj o Bebzola, to osobiście Bebzola bym umieścił też w klasie bardzo dobry. Moi drodzy, przechodzimy do elfów wysokiego rodu. Pierwszym legendarnym lordem to jest Tyrion. Tyrion, nie Lannister jak coś, nie mylić go z tym. Mamy odporności już na ogień, na ostrzał 40 i 15, więc to jest sporo. Zasięg dyscypliny też plus 100%, więc zasięg jest dosyć spory. Trzymanie szyku też na starcie. Oczywiście jeszcze aura dyscypliny. Oczywiście z wierzchowców ma tylko konia. Szkoda, że tylko konia, że nie ma na przykład smoka, bo no ale ze smokiem byłby pewnie za mocny, bo teraz będziemy zaraz o tym mówić, dlaczego byłby za mocny. Jednoczyciel, czyli stosunki dyplomatyczne z elfami wysokiego rodu plus przychody ze wszystkich budynków lokalnie. To jest bardzo dużo, bo elfów wysokiego rodu na całym tym rogalu jest sporo, więc to jest jedno z najważniejszych rzeczy. Koszty werbunkowe armii minus 10%, wszystkie armie, globalny czas minus 1 turę, więc jeszcze limit globalnego werbunku plus 2, więc ma dosyć konkretnie. Utrzymanie minus 10%, wszystkie armie. No tego nie da się za bardzo przebić. Spaczenie minus 10%, lokalna prowincja. Tak samo tutaj mamy plus 20 siły broni, plus 12 do zwarcia. Jedynie co to kontrola minus 1, no to moim zdaniem to nie jest dużo. Tak samo następny buff, który tutaj otrzymujemy, plus 10 kolejne siły broni, plus 20 dyscypliny, więc no dyscypliną to on tutaj ostro ciśnie. Tak samo premia do szarży budzi strach i jeszcze plus życie, plus odporność fizyczną, więc jeśli chodzi o jego cechy specjalne, no dla siebie ma bardzo mocne, dla utrzymania armii też jest konkretne, więc za to już bardzo plusuje. Jak to na elfach wysokiego rodu mamy też możliwość dobrania takiego jakby oddania do konkretnych gdzieś tam jednostek, więc to też jest fajne. Dodatkowo mamy, co tutaj mamy? Oczywiście potężny cios, czyli możemy dużo podbić do obrażeń, mamy finta i riposta, bardzo fajna umiejętność, na 28 sekund nasz lord jest przekozacki. Same już jego statystyki na starcie są bardzo mocne, a jeszcze przejdźmy do itemów, które też są mocne, no po prostu są mocne, bo otrzymujemy tak naprawdę pancerz, magiczna obrona, odporność znowu na ogień, odporność znowu fizyczna, siła broni, kontrola dla wszystkich, więc ta kontrola się bardzo szybko wyrównuje z tymi minusowymi za te jakby umiejętności. Obrażenia plus do tego, do pancerza przebijającego. Tak samo zionięcie, tak samo serca Velornu, czyli 25% leczy od razu naszego, regeneracja. Umiejętność bierna, odporność na magię, zasięg dyscypliny,
czy aury dyscypliny plus wpływ aury postaci na dyscyplinę plus obrona w zwarciu, no tutaj naprawdę nie ma co się do niego doczepić, a jeśli chodzi tutaj właśnie o Tyriona, to za pokonanie go mamy atak wręcz plus 2, plus 1 dla wszystkich rekrutacji Armii Lorda, więc fajne też bonusy. No moim zdaniem osobiście, no Tyrion to jest jeden z najlepszych lordów, jak zobaczycie ile on może tak naprawdę wyciągnąć tego obrażeń i jakie ma te utrzymania na przykład dla armii, te wszystkie bonusy, które otrzymuje, no jest tego bardzo duża lista i bardzo mocna lista, więc ciężko byłoby go przebić ze względem na przykład za te koszty armii, za te wszystkie odporności na magię, odporność fizyczną, na ogień, plus te obrażenia, które tam są tu 20%, tu 10%, tu 20% znowu procent. No jest tego dużo, więc zdecydowanie jeden z potężnych lordów. Powiedziałbym bardzo potężnych lordów. Kolejny w kolejce jest tutaj Teclis, legendarny lord elfów wysokiego rodu. Jeśli chodzi o Teclisa, ma wierzchowca tajemnego Feniksa, który mu podbija ogromnie statystyki, jak widzicie. No jest ogromny przeskok. Jak on już posiada tego Feniksa, to faktycznie staje się bardzo dobrym bohaterem. No bez tego Feniksa jest bardzo kruchym bohaterem i dosyć słabym. Pod tym względem, że łatwo jest go dojechać, bo ma mało po prostu pancerza, mało życia, jego statystyki obrony walki zwarciu, czy tam atak zwarciu, no pozostawia wiele do życzenia. Ogromnym jego plusem jest to, że on jest potężnym magiem i ma dużo umiejętności biernych z tych wszystkich gdzieś tam magii, które gdzieś tam używamy. Więc to jest na przykład bardzo duże bonusy dla niego. Jeśli chodzi o bonusy też dla swojej jakby frakcji, to mamy tutaj w większości wszystko pod magię, jak widzicie. Tak samo mamy odporność fizyczną plus zwarcia. Dla swoich gdzieś tam żołnierzy za bardzo tego nie ma. Bardziej ma tutaj dla magów właśnie wiedzy tajemnej Hoeta, to tam ma właśnie takie bonusy. Jeśli chodzi o jakieś takie czary, no na przykład łańcuch błyskawic jest potężny, na pewno to jest dobrym skillem na przykład na pokonanie bohatera. Czy on jest jakimś przepotężnym lordem? No czarodziejem jest dobrym na pewno, czy przepotężnym lordem? No nie powiedziałbym. Plus taki jeszcze dla niego jest, że ma dużo artefaktów unikatowych, które gdzieś tam ratują go trochę, bo czas do odnowienia zaklęć, odporność na magię, dodatkowo znowu więcej many, ulepszenie dla tych skillów z domeny życia. Tak samo znowu limit magii, tak samo czas odnowienia czarów, więc odnowienie czarów, jak zauważycie tutaj już jest minus 50, to jest sporo. Odporności magicznej na magię też dużo. Odporność na ostrzał też dostaje, to jest przydatne, jak mamy tym bardziej właśnie na przykład już jest na tym Feniksie, więc łatwiej go jest jednak trafić. Łańcuch błyskawic fajnie, że jest podkreślony i dostaje dużo do tego, bo łańcuch błyskawic jest przepotężnym skillem i warto go zdecydowanie używać. Mamy tak samo rezerwy na sekundę magii, dodatkowy takiego skill, więc to też dużo mu daje na pewno. Ciężko gdzieś go jest tam, powiem szczerze, ustanowić, wrzucić. Jeśli chodzi też o Teclisa, jeśli go pokonamy, zmiana rezerwy mocy plus 10% przy wzroście, więc to dostajemy za niego. Jeśli chodzi o to, gdzie go umieścić, ciężko jest gdzieś go dobrze umieścić. Ja osobiście bym powiedział, że on raczej jest taki średniak. I tak już moim zdaniem średniak dla niego jest dobry, bo on w większości ma tylko wszystko do magii. Jako taki sam bohater w sobie nie jest nie wiadomo jaki mocny. W magii sobie dobrze radzi, ale na początku jest bardzo słaby i ciężko w ogóle się też gra Teclisem, jeśli chodzi o samą kampanię, więc on naprawdę ma lipę, jeśli chodzi też o bycie lordem. Gdy ma Feniksa, to dużo się zmienia, ale bez Feniksa. Kolejny lord elfów wysokiego rodu to Alariella Świetlista. No czarodziejka, bardzo bym powiedział pół na pół, jeśli chodzi o czarodziejstwo. Nie jest to na pewno topowa czarodziejka wśród Total War Warhammer 3. Plusy od niej są takie, że ma na przykład kontrolę dla swoich prowincji, tak samo frakcyjne przychody, tak samo właśnie dogadywanie się z elfami wysokiego rodu, koszty budowy, też budynki są drogie, posiada wierzchowce 2 rodzaju, więc wierzchowce też ją trochę tam ratują, pomagają jej, no bo bez wierzchowca jest dosyć ciężko nią gdzieś tam grać, ona musi być bardzo mobilna i wtedy jak ma tego już na przykład orła, to jest znacznie mobilna i więcej może zrobić. Oczywiście mamy czas trwania werbunku lokalnego dla sióstr Avelornu, czyli specjalnie właśnie dla Avelornowego frakcji. Mamy też właśnie krew i ogień, czy utrzymanie dla jednostek i większy zasięg biegania po mapie. Siłę broni oczywiście dla niej również. Mamy wszystko do magii, co możemy tylko mieć, czyli dodatkowe jakby rezerwy mocy magicznej. Dary, iszy, czyli wszystko gdzieś tam pod leczenie danych jednostek i ogólnie jednostek. Magia jest taka, bym powiedział, pół na pół, bo bardzo drogą ma tą magię, jeśli chodzi o te czary.
i trochę ją to jako tako moim zdaniem gubi, bo nie daje nam to aż takiej dużej przewagi w walce na samym początku. Jeśli chodzi o artefakty, to też jest takie, jakbym powiedział, trochę słaba półka, bo mamy odporność na magiczną, odporność fizyczną, obronę w zwarciu, trochę leczenia, trochę dyscypliny i no troszkę znowu leczenia i nic więcej. Więc jak dla mnie ona dosyć słabo wychodzi, bo te umiejętności, które gdzieś tutaj posiadamy, nie są znacznie mocne. Wierzchowiec ją też trochę ratuje. Za pokonanie akurat Aralieli Świetlistej mamy kontrolę i rozwój w lokalnej prowincji, plus zwiększenie szansy na siłę wiatrów podczas zmiany. Jeśli chodzi o to, gdzie bym ją umieścił w rankingu, no to zdecydowanie bym ją umieścił raczej w klasie złych. Nie jest jakimś, powiedziałbym, mega mocnym lordem i osobiście jak nią grałem, to nie byłem z niej aż tak za specjalnie zadowolony, a przechodziłem długą też kampanię na niej. No i to nie była po prostu moja bajka również. Alit Anar, kolejny elf wysokiego rodu. Tutaj mamy bardzo dużo bonusów do tak naprawdę jednostek z cienia, czyli wojowników cienia i stąpających w cieniu, czyli dla takiej hybrydy bardzo mocnych strzelców, pomieszanych tak naprawdę z wojownikami, bo atak w zwarciu też mają dosyć spory, więc to są dosyć mocne na pewno jednostki. U Anara ogólnie mamy na przykład dodatkowe bonusy zasięgu ruchu na kampanii, dodatkowo właśnie do kontroli wszystkie prowincje, zew tancerza cienia, czyli robi swego klona dodatkowo, renegat, czyli zwiększenie siły pocisków w armii we frakcjach, we frakcji, czyli wszystkie armie mają zwiększoną siłę pocisków, tak samo mamy szansę na zasadzkę większą, siła broni i siła pocisku do walki z mrocznymi elfami, gdzie walczymy akurat na Alit Anarze z samymi mrocznymi elfami przez bardzo długi czas. Dodatkowo mamy dla niego wszystkie umiejętności pod ostrzał, pod siłę broni, choć on w większości, jak dla mnie, to raczej tutaj siła pocisków powinna wychodzić, bo w walce wręcz no, ma mało pancerza, więc łatwo go będzie w miarę pokonać. Też przebijający strzał, czyli zwiększenie do 15% siły pocisków. Nie najgorzej. Jeśli chodzi o zadania, to tutaj mamy kontrolę lokalną prowincję, szansa znowu na zasadzkę, więc bardzo dużo tej szansy na zasadzkę posiada. I korona cienia, czyli zwiększenie prędkości i obrony w zwarciu dla jednostek. No 55 zasięg efektu to dosyć sporo. Tak samo jeśli chodzi o księżycowy łuk, no tu mamy amunicję, zasięg, siłę pocisków, wszystko na plus, plus magiczne ataki. No dosyć fajnie, bo 7 poziom to na szybko można to ogarnąć. Skuteczność na daleki zasięg, księżycowy łuk, umiejętność. Za pokonanie akurat Alita Anara koszt akcji bohatera minus 15 lokalny region i szansa na powodzenie akcji bohatera 10%, więc za pokonanie nawet coś dostajemy ciekawego. Jeśli chodzi tutaj o to, gdzie go umieścić, szczerze powiedziawszy, to bonusy oczywiście ma jakieś tam do tej frakcji, może one nie są takie ogromne jak u niektórych frakcji, ale też nie jest takim najgorszym, więc moim zdaniem spokojnie do dobrej go możemy wrzucić. Walka wręcz go bardzo tam rozwala. Też oczywiście nie ma za bardzo wierzchowca, więc też nie mamy jakichś takich dużych szans, większych szans bym powiedział. Więc moim zdaniem do klasy dobrej to będzie akurat ok. Kolejny elf wysokiego rodu to Eltarion Ponury. Eltarion Ponury to jest takie pomieszanie tak naprawdę wojownika z czarodziejem. Po statystykach można bardziej powiedzieć, że to taki wojownik, bo dużo pancerza, dużo dyscypliny, siła broni też nie najgorsza. A obrona w zwarciu 55 też nie jest źle. Dużym plusem na pewno jest to, że posiada wierzchowca huragan, czyli latającego wierzchowca, który zwiększa mu dużo życia, dużo prędkości. Siła broni, tak powiedziałbym, delikatnie, ale premia do szarży jest duża, więc to jest zaleta ogromna dla niego. Zaletą też na pewno są jego perki, które on tutaj posiada, bo posiada perki do obrażeń, do prędkości, więc to jeszcze więcej nam daje. Również wyrwa w murach to jest fajna umiejętność względem dla naszych jednostek, bo zwiększa pancerz. I tak samo niekończąca się salwa, czyli nasze jednostki odnawiają sobie strzały. Nadzorca murów, czyli możemy nie dość, że budować, plus pancerz obrony, czy w trakcie obrony, więc też jest przydatne, choć rzadko raczej się gdzieś tam bronimy, ale zawsze może się to też przydać. Mamy oczywiście ostrzał, koszt werbunku minus 25%, limit globalnego werbunku, zasięg ruchu na mapie, no to jest moim zdaniem bardzo przydatne. I atrybut świetna obrona przed szarżą otrzymujemy, jeśli chodzi tutaj o armię, więc to jest bardzo dużo, bardzo mocne, bo wtedy niwelujemy całkowicie tą szarżę. I mamy jeszcze doświadczenie, znaczy siłę broni i siłę pocisków do jednostek mglistych. No to są unikatowe akurat od niego jednostki, które gdzieś tam jednak się używa, więc... Jeśli chodzi o jego czary, on ma też fajną magię, bo ma wysokiej magii domenę, więc tu mamy akurat bardzo przydatne te czary. Bardziej do takich właśnie strzelców,
bonusy, jakieś tam nawałnice, no coś tam powiedzmy jest, więc nie jest najgorzej. Jeśli chodzi o jego itemy, to ma 3 legendarne itemy. Powiem szczerze tak, że te itemy są nawet nie najgorsze, bo jest niezabijalność, niezłomność. Możemy wrzucić to na jednostkę, więc 17 sekund czasu trwania to jest długo. Udostępnia zaawansowaną wysoką magię, koszty właśnie dla czarów, podstawowa magia na feralnej minus 20. Prędkość w broni jest dosyć przydatne, bo on będzie jeszcze szybszy, a ze 120-130 speeda spokojnie on sobie ogarnie. Ale umiejętność miecz kieł Eltariona jest bardzo mocny, bo daje mu odporność fizyczną, więc to jest idealne, żeby się właśnie wbijać w jakiegoś mocnego lorda i go załatwić za te 31 sekund, bo 31 sekund aż to trwa. Nasyca też magiczne ataki dostajemy, więc sporo to daje. Dyscyplina przy prowadzeniu oblężenia albo okrążaniu wszystkie jednostki w armii, więc nawet takie dosyć przystępne te bonusy. Za akurat pokonanie Eltariona mamy odporność na pociski plus 10% i obrona przed szarżą przeciwnikami dużymi, więc to jest fajny bonus za pokonanie go akurat. Tak szczerze ciężko gdzieś go jest dobrze umieścić, bo jest to dosyć dobry czarodziej, też jakby nie patrzeć walczy wręcz i też ma nawet ten pancerz, więc to jest jakby bardzo użyteczne. Wierzchowiec też go tu podbija, więc moim zdaniem spokojnie możemy go wrzucić do bardzo dobrego, bo też efekty frakcji ma bardzo przystępne, bo efekty dla swojej jakby armii też ma przystępne, więc jak dla mnie zdecydowanie tutaj jest na dobrym miejscu. Moi drodzy, przechodzimy teraz do Imryka, ostatniego elfa wysokiego rodu i bardzo mocnego, legendarnego lorda jak dla mnie, bo on ma mocne jakby elementy dla frakcji. Mamy też gwiazdną kopię, która podbija nam premię szarży 60% siłę obrażeń przebijających plus prędkość szarży, więc to jest bardzo mocna umiejętność, którą już mamy na samym początku. Również mamy tutaj właśnie wpływy co turę, więc to jest też bardziej dla jego mechanika grania. Tempo badań plus 10%, parancerz dla armii, odporność na magię dla armii. Kolejne mamy odporność na ogień dla armii 35%. No jak dla mnie to jest bardzo dużo. Tak samo dyscyplina armii plus atak zwarciu dla niego. Doświadczenie dla jednostek z kawalerii. W sumie też tak samo prędkość, premia szarży również dla kawalerii. Kolejne mamy właśnie dla smoków odporności, dla smoczych książąt, więc te jednostki, których najwięcej się używa. Tak samo siła broni, która nie będzie mała u niego w późniejszym etapie. I podatność tak naprawdę na ogień, gdzie on jest potem na smoku, bo smok mu bardzo tutaj podbija damage i życie. Jak widzicie 2 razy tyle ma życia, więc ma prawie 10 000 życia, 580 siły ataku. Więc jak sobie tak podliczymy siłę ataku, którą my możemy na nim osiągnąć, a możemy osiągnąć sporo, koło 1000 spokojnie wydaje mi się, że da się wykręcić. Dodatkowo, co my tutaj jeszcze mamy? Utrzymanie dla książąt to akurat jest takie pół na pół, ale tu jest znowu premia do szarży, plus jeszcze ataki stają się łatwopalne. No dodatkowo jeszcze ostrzał, pociski ognia, on też jest akurat mocnym ostrzałem. Kolosalny cios, wiadomo, standardowo. Jeśli chodzi o itemy, mamy tutaj pancerz magiczny plus magiczna ochrona i umiejętność zbroja Kaledora. To jest przepotężne zaklęcie, bo jak widzicie leczy 32% tak naprawdę bohatera, no to jest sporo i mamy 3 użycia, więc to jest naprawdę dużo. Więc jak chodzi o walkę samą gdzieś tam z przeciwnikiem, to bardzo dobrze się to sprawdza. Za pokonanie na przykład Imryka też mamy fajne gdzieś tam bonusy, bo mamy odporność na ogień 25% dla armii i tak samo, w sumie to nie jest dla armii, tylko standardowo do lorda i tak samo plus 8 do bonusu przeciw dużym wrogom. Ja bym go osobiście ocenił bardzo dobrze, bo jest bardzo mocnym wojownikiem Imryk. Tak samo te bonusy, które gdzieś tam mamy, możemy gdzieś tam porzucać jako elf, to też jest przydatne. Trochę szkoda, że ma tak mało legendarnych itemów, że no na tym gdzieś tam zdecydowanie traci. Moim zdaniem Imryka, to tak szczerze powiedziawszy, można by wrzucić do bardzo dobrego. Ewentualnie można by tam delikatnie go starać się podciągnąć do najlepszego. Ale efekty frakcji fajnie, że gdzieś tam ma te bonusy. Ale w samej walce, no powiem szczerze, no są lepsi wyżej zdecydowanie, więc no niestety. Kolejnego lorda, którego tu mamy, to jest Skarbrand Wygnaniec. No mam nadzieję, że Skarbranda to akurat każdy kojarzy, jakie on ma bonusy, co można z nim zrobić, to każdy pewnie wie. Jest to przepotężny demon, który tak naprawdę niszczy każdego bohatera. No nie ma chyba bohatera, który spokojnie dałby radę go pokonać. Tyle siły broni, szarży, życia, co on wyciąga, to jest naprawdę zniewalające.
Dodatkowo on w większości raczej ma dla łupienia efekty. Nie ma on za bardzo do jakiejś tam wspierania swojej armii efektów. Na pewno zasięg ruchu, który dzięki temu wszystkiemu osiąga i taką ma po prostu mechanikę, jest przepotężny. Jeszcze dodatkowo rzeźnia i jadka broń, którą może otrzymać, jest mocna, bo mamy 100%, znaczy plus 100 do obrażeń przebijających, mamy bierną umiejętność jadka, czyli 100% możemy jeszcze podbić sobie damage. No to stwierdźcie, ile on wyciąga damage. Wyciąga zdecydowanie za dużo, ale taki on po prostu miał być. Spaczenie korna, szerzenie właśnie tego spaczenia, koszt werbunku armii, przychody z łupienia, no on ma wszystko pod łupienie, pod granie daną frakcją. On jest chodzącą, bym powiedział, frakcją i niszczycielem. No jest przepotężny. No co tu więcej nie mogę powiedzieć. Jest to bardzo potężny lord. Mogliście oglądać niejednego streama u mnie akurat z Skarbrandem, więc wiecie, o czym oczywiście mówię. No, moim zdaniem tutaj bez wątpienia jeden z najmocniejszych lordów. Za pokonanie oczywiście Skarbranda mamy plus charge plus 5 i siła broni 8% dla armii, więc fajny też bonusik za pokonanie go akurat. Jeśli chodzi o to, gdzie go umieścić, no moim zdaniem tylko tutaj go możemy umieścić, bo nie ma po prostu mocniejszego jak dla mnie bohatera walki wręcz niż go. On tak samo niszczy większość oddziałów, bo przez to, że ma taką mocną szarżę, ma furię, wszystko może spokojnie na siebie przeagrować. Jedynym jego minusem, że jest duży, więc można go gdzieś tam starać się ustrzelić. Ale sam w sobie lord jest przepotężny, ma taką dobrą mechanikę biegania po całej mapie i niszczenia wszystkiego, co mu gdzieś tam po drodze wejdzie. Więc zdecydowanie jeden z najlepszych lordów. Kolejny legendarny lord to jest tak naprawdę caryca Katarzyna, czyli Kislev. Caryca, powiem szczerze tak, to jest bardzo mocna czarodziejka, ale ona też się nawet nadaje do walki w zwarciu z tego względu, że ma tak naprawdę sporo wierzchowców do wyboru. Końcowe to ma tak naprawdę sanie, na których już widzicie otrzymuje bardzo dobre bonusy, dużo życia, dużo siły broni, dużo szarży. Jak sobie zauważycie teraz po pierwszych perkach, tu mamy mocne perki do domeny lodu, czyli tym, co w większości ona gdzieś tam używa. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj 10%, plus 15 do pancerza, plus 20 do siły broni. Tutaj akurat mamy bonusy potem dla gwardii, do prędkości jest sporo, więc bardzo dużo ona prędkości ogarnia, więc może latać i niszczyć czarami i większość armii ona rozwali. Dodatkowe tutaj jakieś atuty, które gdzieś tam posiadamy, no to wiadomo standardowy ostrzał, standardowo magia, bardzo mocna magia. Magia akurat domeny lodu jest bardzo mocną magią, bo mamy odporności dla naszych jednostek, mamy bardzo mocne fazy na przykład spowalniania jednostek i zadawania non-stop damage'u wszystkim jednostkom w danym okręgu. Więc jeśli chodzi o samą carycę, można naprawdę sporo wykręcić. Dodatkowo mamy dwa artefakty, kieł mrozu i kryształowy płaszcz. Kieł mrozu daje o tyle dużo, że mamy dodatkowo jeszcze umiejętność, która jest eksplozją, czyli kolejny czar z magii, bardzo mocny. Siłę broni mamy dodatkowo podniesioną, koszty werbunku, zdobywanie kasy po bitwie, utrzymywanie jednostek. Kolejny właśnie płaszcz to jest odporność na obrażenia na 20%, czas trwania 31 sekund, działa gdy rzuca zaklęcie, więc jest przepotężnie twarda i tak naprawdę bardzo duży damage, bardzo mocna magia. Za pokonanie akurat carycy to mamy możliwe ataki odmrożenia, wywołuje też terror, czyli mamy też dodatkowo atrybut terroru. Moim zdaniem powinniśmy tak naprawdę carycę umieścić w jednej z najlepszych, bo ona faktycznie robi jako jednoosobowa armia, przez to, że ma dużo speeda, ma dużo czarów, jest bardzo wytrzymała, bardzo duża siła broni, więc bardzo ciężko z nią załatwić 1 na 1. W większości trzeba mieć albo mega potężnego lorda też z tej grupy tych jednych najlepszych, żeby ją dogonić, załatwić, ewentualnie trzeba ją po prostu jakoś złapać, bo inaczej jest bardzo ciężko z tym lordem, żeby gdzieś go tam pokonać. Kolejny legendarny bohater Kislevu to jest Konstantyn. Powiem wam szczerze, ma tutaj nawet nie najgorsze te jakieś bonusy, bo mamy bonusy do regeneracji armii, do dyscypliny, do siły zdrowia, ma też oczywiście wierzchowca niedźwiedzia, zapalczywsze oddanie, czyli też pobożności, płomień poświęcenia, awansowanie na przykład swoich jednostek patriarchów, koszty werbunku tak samo tych patriarchów, ale jako tako, jak dla mnie, on nie ma jakichś takich przepotężnych frakcyjnych bonusów. Mamy tutaj jedynie te przychody ze wszystkich budynków, ale tak nic to poza tym. Jeśli chodzi o jego itemy, które gdzieś tam ma na samym początku i co może ewentualnie tutaj jeszcze zdobyć może tylko miecz,
Czy on daje tak wiele? Powiem szczerze, nie sądzę, żeby to tak dawało wiele, bo ta bierna umiejętność nie jest najgorsza, ale też szału nie ma. Spaczenie to się może przydać, bo to jednak są skaweni demony, przychody z łupów też tak w miarę. Umiejętności bierne to wiadomo, za naszą krew to standardowo, leczenie delikatne jest, odwaga poświęcenie, ryk Ursuna, no powiem wam szczerze, że no dupy lekko mówiąc nie urywa. Jeśli chodzi o to, jak go pokonamy, co otrzymamy, to otrzymamy dyscyplinę plus 6 na własnym terytorium dla armii, plus płonące ataki dla lorda. Czy to jest dużo? Nie sądzę. Jest to jeden z najgorszych lordów, moim zdaniem zdecydowanie. Jest na poziomie Markusa, gdzie otrzymuje faktycznie te perki, ale to jakby nie patrzeć, nic mu nie zmienia, więc zdecydowanie jest jednym z najsłabszych. Borys Ursus, kolejny legendarny lord Kislewu. O Borysie można troszkę powiedzieć więcej, bo tutaj mamy już nawet lepsze, powiedzmy, te perki, bo punkty zdrowia plus 10% dyscyplina, nieustraszony wojownik, czyli premia przeciwko dużym wrogom, siła dla niedźwiedzi, którymi faktycznie on gdzieś tam zaczyna i walczy, siła do gwardii, no to już pół biedy, zasięg ruchu na mapie plus 10%, regeneracja dla niedźwiedzi, no może być. Jeśli chodzi tutaj o jakieś takie mocniejsze rzeczy, powiedziałbym szczerze, no nie ma, jedynie tutaj mamy stosunki dyplomatyczne z Kislewem, może trochę budowniczego. Ma on oczywiście swojego niedźwiedzia. Jeśli chodzi tutaj o itemy, no itemy ma nawet nie najgorsze, bo ma tu itemy do zadawania obrażeń. No takie dosyć obszarowe, więc spoko. Tak samo do werbunku, tak samo zbroja Ursuna, czyli jakieś tam dodatkowe umiejętności. Czy on jest jakimś potężnym lordem? No tak pół na pół bym tutaj powiedział. Za pokonanie Borysa otrzymuję dyscyplinę podczas walki z wojownikami chaosu, demonami chaosu, Nordką dla armii, więc to jest fajny perk akurat dla armii. No ja osobiście Borysa to widzę raczej w takich złych niż jakichś tam średnich czy dobrych. Nie jest on w ogóle dobrym lordem. Sam sobie nie dość, że ma ciężką sytuację, to sam lord też jest bardzo słaby, nie ma za bardzo mocnych perków dla swojej frakcji, więc jak coś dla mnie zdecydowanie słaby. Matka Ostańka, czyli ostatni legendarny lord Kislewu na daną chwilę. Jest to oczywiście czarodziejka na sankach, bardziej już taka starsza czarodziejka na sankach. Jeśli chodzi tutaj o elementy, które gdzieś tam ona otrzymuje, no to mamy czas trwania efektu dla zaklęć klątw, czary, też obniżony koszt tych czarów, jeśli chodzi o klątwy, duchowa umiejętność niedźwiedzia, są tu jakieś powiedzmy bonusy, w których można gdzieś tam coś wyrzeźbić, sporo na pewno do many ma tych umiejętności, szansa na powiedzenie zasadzki, rezerwa dla czarów, no powiem szczerze, nie jest aż tak źle. Jeśli chodzi o czary, ona akurat ma swoją domenę wiedźm, więc ma taką konkretną swoją magię. Czy ona się jakoś bardzo dobrze sprawdza? Pół na pół bym powiedział. Znaczy powiem tak, magia jest naprawdę nie najgorsza, ale też musimy bardziej zwrócić uwagę na samego lorda. Jeśli chodzi o lorda, jest łatwo ją akurat złapać i pokonać. Nie ma ona ogromnie dużo prędkości, pancerza. Ma odporności na przykład na ostrzał, z tego co pamiętam, i ma oczywiście itemy, które dają odporności na ostrzał dosyć sporo nawet, bo tu mamy 45%, gdzie mamy razem 60% odporności na ostrzał. Ale czy to jest tak dużo? No nie powiedziałbym. Jak dla mnie to też nie jest jakaś wyjątkowa mocny lord akurat. Za pokonanie Matki Ostanki mamy zasięg rzucania czarów plus 10%, plus 5% rezerwy magii, plus odporność na czary 5%, więc to jest bardzo fajny bonus za pokonanie jej, więc warto ją pokonać, tym bardziej taką Morathi, gdzie jednak jesteśmy blisko. No ja osobiście szczerze bym powiedział, że akurat ją to bym wrzucił gdzieś między średni a zły. Średni z tego względu, że magię ma bardzo mocną i to jest konkretnie jej magia, więc to jest naprawdę ogromna zaleta tej magii. Ma te sanie też na początku, więc aż tak źle nie jest tym początkiem. Ma też bardzo dobre, bardzo perki dla siebie pod tą magię. I ta magia jest wtedy prawie groszowa, więc to jest duża zaleta u niej, dlatego zostanie w klasie średniej, bo do złych wydaje mi się, że trochę jej szkoda. Kolejnym lordem to mamy tutaj Lord Mazamundi. Lord Mazamundi to jest przepotężny czarodziej, ma mocnego wierzchowca, bo zdecydowanie podbija mu ładnie te statystyki, sporo pancerza mu wchodzi, siła broni, premia do szarży, no jest to bardzo dobry wierzchowiec.
Może prędkościowo nie jest za szybki, więc łatwo też Mazamundiego możemy gdzieś tam dorwać. Ale teraz pomówmy trochę o magii Mazamundiego. Mamy tak naprawdę też bariery, mamy bardzo dużo wzmocnienia do limitu właśnie rezerw, dla ogólnie całej many. Wygnanie jako Wirybsz, niszczyciel mostów, też wiatry. Bardzo mocną on ma akurat magię. Tak samo ma możliwość regeneracji, kontrolę dla tutaj właśnie lokalnej prowincji. On ma właśnie domenę niebios, ma domenę właśnie światła, więc on ma bardzo fajną tą mieszankę tych czarów, więc za czary zdecydowanie gdzieś tam plusuje. Jeśli chodzi o jego itemy, słoneczny sztandar i broń. Broń, powiem szczerze, jest lekko mówiąc dla niego do dupy, bo otrzymuje się broni, atak zwarciu, ataki są zatrute. Po co mu to, jak to jest czarodziej? Raczej w zwarciu rzadko gdzie nim będziemy tam walczyć. Na dłuższą metę dostanie od każdego lorda jednak gdzieś tam łomot, więc to też jest tak, działa na niego pół na pół. Za pokonanie akurat Mazamundiego mamy fajny bonus, bo tam jest zasięg dyscypliny, aury dyscypliny 25%. To jest sporo, bo jak tam gdzieś mamy jeszcze lorda, gdzie ta dyscyplina faktycznie się fajnie boostuje, to ten zasięg jest ogromny. Dla mnie ten Lord Mazamundi to nie jest jakiś taki topowy, szczerze powiedziawszy. Jest dobrym czarodziejem, magię ma dobrą, ale przez to, że też jest wolny, jest łatwiejszym celem. Jakichś też mega perków mocnych dla swojej frakcji nie posiada, tylko w sumie wszystko dla magii, więc jak dla mnie jest maksymalnie dobry. Kolejny legendarny lord to Kroq-Gar. Kroq-Gar no to ma w większości bonusy tak jak standardowe jaszczurki, bo mamy tutaj dla tych błogosławień, tak samo dla walki z konkretną frakcją. Mamy też wierzchowca dosyć mocnego, wierzchowiec mu faktycznie tu ładnie statystyki podbija. Mamy też odporności na magię, standardowe fizyczną, odporność na ostrzał, utrzymanie dla konkretnych jednostek Saurusów. No powiem tak, on nie ma jakichś tam wybitnych, bym powiedział, unikatowych swoich nie wiadomo jakich umiejętności, więc jak dla mnie tak pół na pół. A jeśli chodzi o artefakty, no tu nawet są nie najgorsze, bo są ataki magiczne, siła broni, atak zwarciu, premia do szarży przeciwko dużym wrogom, też zniechęcenie tutaj osłabiając właśnie dyscyplinę, ataki wywołują kontrola wszystkie prowincje, ręka Boga, czyli trochę zaklęć, no tak pół na pół bym powiedział. Nie jest on zdecydowanie jakimś bardzo słabym lordem, ale czy jest jakimś mega potężnym, też bym osobiście nie powiedział. Za pokonanie akurat Kroga mamy kontrolę plus 2 lokalnej prowincji, plus 10 obrony wręcz. Jeśli chodzi o ranking, gdzie bym go umieścił? W klasie tutaj średniej, bo on nie jest jakiś moim zdaniem wyjątkowy jako lord i no nie ma żadnych też takich mocnych efektów, a że ma wierzchowca, no... No po prostu. Lord Jaszczuro ludzi, to mamy Techenhuain. Powiem wam szczerze, on ma fajne akurat nawet bym powiedział te perki, bo tutaj mamy już odporność fizyczną plus atak w zwarciu, dodatkowo siła broni plus siła broni podczas walki z wieloma frakcjami. Tak samo pancerz dla swoich kamaleonów, na których w większości się opiera. Tutaj to jest dyscyplina, atak w zwarciu, więc bonusów dla tej podstawowej armii, którą musi grać tam grywać, to jest bardzo fajny bonus. Kontrolę plus patrzenie przez przychody ze wszystkich budynków, akurat lokalna frakcja. Znaczy lokalna prowincja, rezerwy też dla magii, tak samo właśnie tempo uzupełnienia strat, utrzymanie dla tych jednostek, jeńcy ofiary naturę, za co ma potem bardzo dużo bonusów, ma też oczywiście wierzchowca, przy którym statystyki no ma bardzo mocne, bo to jest prastary Stegadon, boskie urządzenie, więc no jest to mega mocne. Tym bardziej, że ma jeszcze tutaj obrażenia właśnie standardowo dla siebie, jest on też oczywiście czarodziejem, więc bardzo mocny czarodziej na Stegadonie takim dosyć potężnym, to jest przydatne i ma dobrą akurat magię, bo ma właśnie domenę bestii. Jeśli chodzi o itemy, no trochę smutno, bo posiadamy tylko jeden item, który daje kontrolę i tak naprawdę tablicę Soteka, więc nie ma aż takiego większego szału. Za akurat pokonanie go otrzymujemy straty pojmane w bitwie plus 15%, czyli więcej pojmanych mamy po bitwie, plus spaczenie plus 3%, czyli zdejmujemy sobie jakby te spaczenie, to też jest bardzo fajna zaleta. Moim zdaniem możemy go dać do bardzo dobrych z tego względu, że jednak on ma też bardzo fajne bonusy dla swojej frakcji,
Minusem na pewno jest to, że ma słabe artefakty i że ma tylko jeden artefakt. Za to faktycznie gdzieś tam minusuje. Gdyby miał może lepsze artefakty, no to wtedy moglibyśmy go nawet gdzieś tam podciągać pod najlepsze. Kolejnego lorda, co tutaj mamy, to mamy Tiktaka. Tiktak jest dosyć dobrym lordem, ostatnio nawet gdzieś nam jeszcze więcej gdzieś tam grywa. Takie elementy, które gdzieś on tam ma dla swoich bonusów, to jest dyscyplina do armii, atak zwarcia, tak samo zdrowie, siła broni, premia do szarży. Oczywiście bonusy, dosyć sporo tych bonusów dla tych jednostek latających, na którym się opiera jego mechanika. Jeśli chodzi o itemy, zaczyna on też z unikatowym itemem do kontroli wszystkie prowincje, bierna umiejętność, tutaj gdzieś ją mieliśmy. Oszcze pradawnego nieba, więc też fajne obrażenia, gdy jest w locie, więc walczymy przeważnie z jednostkami w locie. Tutaj mamy też czyli maskę niebios, która daje nam odporności właśnie w obronę w zwarciu i pancerz. Idealny wigor, zasięg na mapie, na kampanii, więc to też jest bardzo przydatne. Poza złapanie na przykład Tiktaka i pokonanie mamy zasięg ruchu na kampanii 10% plus 10% widzenia, więc ma bardzo fajne perki. Tym bardziej, że tam gdzie walczymy, gdzieś go chcemy złapać na pustyni, no to tam się trzeba dużo poruszać, potem wchodzimy w dżunglę i te tereny są bardzo uporczywe. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o samego wojownika, to tam gdzieś szału nie ma. Perki gdzieś mu tam powiedzmy coś podbijają, ale sam w sobie sam lord nie jest mocny, więc no za perki, które gdzieś tam ma dla tych jednostek, faktycznie możemy dać go wyżej, ale no niestety nic poza tym. Kolejny lord to jest Gorrok. Gorrok akurat jest bardzo fajnym bohaterem, a czyli lordem jaszczuroludzi, z tego względu, że ma odporność na fizyczną, odporność fizyczną ma też na starcie, ma świetną obronę przed szarżą, Rok z Itza, czyli odporność fizyczna 40%, więc jest bardzo naprawdę twardy. Obrona w zwarciu, odporność na magię, on dostaje bardzo dużo bonusów, tak samo bonusy daje dla swoich jednostek, na których gdzieś się tam opiera, czyli na Saurusach i świątynnych strażnikach. Tak samo mamy właśnie, zastępuje na śmierć bierna umiejętność, tak samo ataku właśnie w zwarciu, dyscyplina, niezłomność. Atak zwarciu, wywołuje terror i jeszcze dodatkowo ma bierną umiejętność regeneracji i limit leczenia podczas bitwy, co jest naprawdę bardzo mocne. A jakby było tego jeszcze mało, mamy tak naprawdę dwa itemy unikatowe, odporność fizyczną jeszcze podbija, Maczugua Lumoka, czyli mamy jeszcze dodatkowe obrażenia, które nie są małe, bo atak zwarciu jeszcze plus 40, więc wyciąga naprawdę sporo. A drugi item to jest tarcza Eonów, czyli świetna obrona przed szarżą dla naszych jednostek, plus 60 pancerza dla naszych jednostek, 23 sekundy trwania tego efektu, zasięg bardzo duży, więc jak dla mnie bardzo fajne, ma bonusy, bardzo dobry z niego jest na pewno wojownik, fajnie, że wspiera mocno swoją armię. Za akurat załatwienie Gorroka mamy dyscyplinę plus 4, plus dla armii, plus ekspert obrony przed szarżą. No jest to bardzo fajny efekt. Dla mnie zdecydowanie Gorrok mógłby być serio, może nawet bardzo dobrych, bo jak sam Lord jest bardzo mocny, mimo że on nie posiada wierzchowca, ale jest mega mocnym wojownikiem, bardzo wytrzymałym wojownikiem i naprawdę ciężko jest go pokonać 1 na 1. Mała szansa jest, musiałbym kiedyś testować, a będę nawet testować wszystkich lordów w walce zwarciu i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Kolejnego lorda jaszczuroludzi to Nakai Wędrowiec, bardzo mocny wojownik, nie jest to oczywiście w żadnym stopniu czarodziej. Posiada też właśnie pierwotny ryk, który daje mu bardzo dużo odporności fizycznej, ataku zwarcia, plus tak samo jego jednostką, więc to jest bardzo fajna umiejętność. Z legendarnych takich gdzieś tam umiejętności to mamy legendarny wojownik do dyscypliny, siłę broni plus szarży, wywołuje terror plus zniechęcenie, pierwszy lek, czyli prędkość dla naszych jednostek, rozwój hordy, tempo uzupełniania strat, niezłomność. Jeśli chodzi tutaj o itemy, też w sumie szału nie ma, no bo tutaj są dosyć słabe, powiedzmy, te itemy. Plus taki, że mamy jakby te odporności gdzieś tam masowe dlatego, ale z tych itemów no nie ma nic ciekawego zdecydowanie. Za pokonanie akurat go mamy fajny bonus, bo plus 10 dla jakby walki przeciw dużym jednostkom, plus 10 do obrony w zwarciu. Więc to też są bardzo fajne umiejętności. Jeśli chodzi o to, gdzie moglibyśmy go tutaj umieścić, to moim zdaniem raczej taka klasa średnia, bo nie posiada unikatowych jakichś buffów dla swojej frakcji. Sam w sobie jest może w miarę dobrym wojownikiem, ale czy jakimś takim topowym, no nie powiedziałbym. Te chociażby co są w frakcji dobrej, mają bardzo fajne unikatowe gdzieś tam umiejętności dla swoich. No i albo są czarodziejem, albo są hybrydami, więc zawsze mają jakieś większe zdecydowanie umiejętności. Kolejny i ostatni lord z jaszczuroludzi to jest Oxylot. Oxylot ma
fajne gdzieś tam, powiedzmy, mechanikę i gdzieś tam dodatkowe rzeczy dla swojej frakcji. Chociażby tempo badań plus 15%, gdzie u jaszczuro ludzi, no trochę te tempo jest wolne, jeśli chodzi o właśnie technologię. Spaczenie dla lokalnej frakcji, armię dla, znaczy tak naprawdę atak zwarciu i atrybut odporności na psychologię, jak walczymy z demonami chaosu, z norską krasnoludami, czyli ogólnie z chaosem. Ukrycie dla naszych jednostek, atrybut strzał z ukrycia. Tak samo mamy jakieś właśnie bonusy dla troglodytów, do tych latających jednostek, globalny werbunek, siła ostrzału w czasie walki na obcym terytorium, gdzie w większości raczej z kimś walczymy na obcym niż na swoim. Tak samo odwlekana zemsta. To jest bardzo fajna umiejętność, bo daje nam zasięg ruchu na kampanię 15%, co jest dużo. Amunicja dla naszych skinków, gdzie im się można dosyć szybko wyczerpać ta amunicja. Jeśli chodzi tutaj o jego itemy, no mamy tak naprawdę jeden item, nie jest to dużo akurat, ale też nie jest taki najgorszy, bo jednak daje siłę zasięgu, siła pocisków, zmniejszenie czasu przeładowania, więc te obrażenia są nawet trochę nie najgorsze. Jeśli chodzi o samego Lorda, powiem szczerze, nie jest on jakiś takim, bym powiedział, może topowym Lordem, że mamy nie wiadomo co. Za pokonanie go akurat dostajemy atrybut wdrążenie w guard, czyli mamy obronę chyba przed szarżą z tego co widzę. Więc jeśli chodzi o niego, no nie jest on mocnym lordem, jak dla mnie to jest jednym z słabszych lordów, więc zdecydowanie do klasy złych. Te atrybuty, które gdzieś tam posiada, jakieś tam wzmocnienia, nie są jakieś za specjalnie mocne. Sam lord w sobie też nie jest mocny, więc tak to niestety wygląda. Kolejny legendarny lord z norskiej to Wulfric Wędrowiec. On oczywiście ma wierzchowce 3 rodzaje, ma też na przykład mamuta, u którego dostaje już bardzo dużo bonusów. Tak samo ma unikatowe właśnie umiejętności, jak na przykład łowca czempionów, gdzie bardzo dużo zdejmuje pancerza, obrony w zwarciu, więc bardzo dobrze niszczy na przykład lordów lub bohaterów, bo tylko na to można to rzucić tą klątwę. Tak samo ma właśnie doświadczenie, premię przeciwko dużym wrogom dla swoich jednostek. Również ma użycie morskiego kła, czyli takiego bardzo mocnego wiatru, które zadaje sporo obrażeń, plus jeszcze odmrożenie w kontakcie. Dar języków, czyli wroga dyscyplina jest ściągnięta. Utrzymanie armii, koszty do budowy -2 do czasu stolicy lub prowincji, więc to też jest fajne, jeśli chodzi o budowanie. Tempo uzupełniania strat dla tego lorda 50%, no to jest kozak, mega kozak, plus ulepszone tak naprawdę ta umiejętność, bo on wtedy nie może się poruszyć z tego co widzę, więc bardzo fajna opcja polowania na przykład na bohaterów. Tutaj mamy też zwiększenie obrażeń, więc on obrażeń bardzo dużo wyciąga, a statystyki ma też nie najgorsze. Na mamucie jest trochę wolny, ale ma dużo za to życia. A najfajniejszą opcją też jest właśnie ten miecz, który on tutaj dostaje bardzo szybko. Siła broni zwiększona, atak zwarciu zwiększona, kontrola na prowincji zwiększona, ale miecz Torgalda to jest przepotężna broń, 90% siły broni na 44 sekundy. To wyobraźcie sobie, co on robi z niektórymi lordami, jak gdzieś tam w nich wleci, robi sporo. Więc jak dla mnie zdecydowanie dosyć dobry lord, może nie najlepszy, bo też te efekty frakcji nie są jakieś topowe, choć te utrzymanie armii i budynki plus jeszcze te tempo uzupełniania strat i idealna wigor to jest bardzo duży bonus jak dla mnie. Za pokonanie akurat Wulfrika dostajemy bonus przeciwko piechocie plus 5 i premia do szarży plus 10%, więc nie najgorzej. Jak dla mnie Wulfrika spokojnie można by gdzieś tam wrzucić do szczerze klasy takiej dobrej, bardzo dobrej. Nawet do bardzo dobrej, bo on jest bardzo dobrym wojownikiem. Fajnie, że też jakąś ma magię, więc też gdzieś tam sobie poradzi. Ten mamut jest czasem jego przekleństwem i plusem, bo dostaje dużo życia, ale mamuta jest bardzo łatwo ustrzelić, więc powiedziałbym, że tak może być, ale no, tak trochę naciągane na te bardzo dobre. Raczej gdzieś między bardzo dobrym a dobrym. Kolejny lord to Trog, legendarny lord z norskiej. Jeśli chodzi o niego, on tutaj ma dużo bonusów dla swoich troli, bo w większości on na tym się opiera, jego też mechanika, czyli dyscyplina, utrzymanie dla troli, tak samo siła tak naprawdę broni, plus użycie takiego obfitego wymiotu na przeciwnika, zadaje bardzo dużo oczywiście obrażeń. Bierna umiejętność dla wszystkich jednostek Fimirów, bierna umiejętność koszmarna dla wszystkich jednostek troli, wilczych skór, więc naprawdę bardzo fajna regeneracja, na której można bardzo dużo ugrać i na tym nawet trzeba więc ugrywać. Bierna umiejętność właśnie dla jednostek troli i Fimirów, no tak jak mówiłem, wszystko dla tych jednostek otrzymujemy. Dodatkowo tutaj mamy obronę zwarciu dla smoków, zdobywanie expa,
No powiem wam szczerze, że on nie ma jakichś takich bardzo fajnych tych perków sam w sobie. Troll sam w sobie też nie jest aż taki, bym powiedział, potężny, bo ma troszkę gdzieś tego pancerza, ale nie jest to aż tak dużo. Plus taki, że ma też odmrożenie, czyli prędkość spowalnia bardzo na przykład niektórych lordów. Itemy, no niestety w itemach jest ubogo, bo jest tylko jeden item legendarny u niego, który daje niezłomność dla naszych jednostek, koszty werbunku. No powiem szczerze, no szału tutaj zdecydowanie nie ma. Względem takiego Wulfrika jest zdecydowanie słabszy. Za akurat dorwanie Troga i za pokonanie mamy duży bonus przeciwko dużym jednostkom plus 15, plus obrażenia siły broni plus 3 dla naszego lorda. Więc też nie jest aż tak źle, ale sam Trog sam w sobie jak dla mnie jest raczej taki średniak, ewentualnie słaby jest, bo da się go w miarę szybko pokonać, więc zostawimy go chyba w klasie złej jak dla mnie. Te plusy, co ma dla tych jednostek, to spoko. No dobra, to dajmy go do średniej za te plusy dla tych troli, bo gdyby nie te plusy dla tych troli, to te trole by nic nie zrobiły w sumie. Moi drodzy, przechodzimy do Kugat Plugawiec. Bardzo mocny lord, bardzo dużo życia, bardzo dużo dyscypliny. Nie dość, że mocno strzela z bardzo dużym rozbryzgiem, tak samo siła broni jest potężna. Może przewyzywać tak samo nawet swoich, jak on to się nurgle nazywa, nurlingów, więc to też jest bardzo duży plus. Jeśli chodzi o jego umiejętności, no ma bardzo dobre umiejętności dla swojej frakcji. Koszty werbunku, tempo uzupełniania strat, fala nurlingów, właśnie tutaj regeneracja dla nurlingów, plus koszty jakby utrzymania nurlingów. Anioł zarazy, czyli spaczenie, wszędzie rozwija po wygranej bitwie plus 5 rozwoju na region. Pan smrodu, czyli utrzymanie dla wielkich nieczystych. No powiem szczerze, że ma bardzo fajne gdzieś tam te elementy, które no dają sporo. Tak samo tutaj mamy umiejętność właśnie obrony, zwarciu i dyscypliny dla naszych jednostek, co jest bardzo ważne, tym bardziej na samym początku. Jest to wojownik, strzelec i czarodziej. Jest to największa hybryda, jaka może być. No on jest po prostu w miarę wszystkim. Dodatkowo ma jeden fajny mieczek, czyli pociski nekrozy. Siła broni, atak zwarciu, koszty werbunku, spaczenie nurgla, przychody z łupów, no i zwiększona liczba pocisków, więc moim zdaniem jest bardzo mocnym lordem. Bardzo fajny ma też ten morowy rozkład, jaki taką unikatowa umiejętność jest mocna. I oczywiście jego sama magia domeny nurgla, no to też jest mega kozak. Jeśli chodzi co dostajemy za pokonanie nurgla, to mamy plus 30 rozwoju na lokalną prowincję, plus szansa na rozprzestrzenienie się zarazy minus 80% dla lorda, więc moim zdaniem bardzo fajne elementy. Kugat to jeden z najmocniejszych lordów zdecydowanie. Niedocenienie go to jest bardzo duży błąd. Też pokonanie go na samym początku jest bardzo trudne na poziomie legendarnym, bo musi mieć albo odgrom strzelców, których on też może bardzo łatwo pokonać. Więc trzeba mieć bardzo mocnych lordów, bohaterów i dobrą w miarę armię. Kolejnym legendarnym lordem w Nurglach to mamy Tamurkan, władca czerwi. Tamurkan jest nowym lordem i dlatego jest bardzo potężnym lordem. Nie powinno was to dziwić, bo no zawsze nowy lord po nowych DLC-kach są bardzo mocni. Macie takie wrażenia po Elze, po Malakaim, no tak samo teraz Tamurkan. Tamurkan jest o tyle potężnym lordem, że ma bardzo fajne efekty frakcji dla siebie, bo dostaje na przykład do własnej armii bonusy, w tempo uzupełniania strat również, czy koszty werbunku są bardzo tanie. Dostaje on bardzo dużo obrażeń, plus ma jeszcze smoka, swojego wierzchowca, który mu daje bardzo dużo siły broni, bardzo dużo życia, więc naprawdę ogromnie tyle na tym zyskuje. Punkty zdrowia mu też podwijamy. Jeszcze mamy regenerację wstępną na nim, co regeneracja już robi w ogóle problem. Dodatkowo mamy właśnie kolosalny koszmar, gdzie liczba użyć niewypowiedziane plugastwo mamy na plus, czyli możemy fajnie opluć wroga. I koszty utrzymania minus 25 dla wszystkich jednostek armii w lokalnej prowincji. No przy nurglach utrzymanie armii jest bardzo drogie, więc tutaj bardzo dużo to daje. Plugany Fevor, czyli w większości wszystko właśnie do ataku. No jest on bardzo potężnym lordem. Tak samo jak sobie jeszcze zobaczymy tutaj spaczenie nurgla w broni, atak zwarciu, obrażenia w pociskach przebijających, czarny tasak, który no daje bardzo duże obrażenia, plus jeszcze magiczne ataki dla wszystkich jednostek. Atak zwarciu jeszcze bardziej podbity, więc on ponad 100 ataku zwarciu wyciąga na luzie. I odporność na efekty przy kontakcie. Więc powiem wam szczerze, no on jest dosyć mocny kozak.
Za pokonanie go oczywiście również coś dostajemy. Limit dla wszystkich bohaterów plus 3, plus globalny limit rekrutacyjny plus 1. Więc bardzo fajne efekty za niego są. Jak dla mnie Tamurkan to jeden z najmocniejszych lordów w całej też grze. Nie, da się go oczywiście zabić jak każdego lorda, tylko że naprawdę trzeba się na niego postarać, żeby go gdzieś tam załatwić. Kolejnym i ostatnim legendarnym lordem z tak naprawdę Nurgla to jest Epidemius. Epidemius to jest taki jakby szef zaraz. Mamy właśnie fajne umiejętności względem zarazy. Intensywność efektu zwiększa się z każdą zabitą w pobliżu jednostką, istotą, więc otrzymujemy dosyć sporo zasięgu bonusów dla naszych jednostek. Utrzymanie dla tak samo właśnie Nurgla, siły broni Nurgla, amunicji dla Nurglowych, tak samo właśnie rozwój. Szlamowy atak też jest bardzo fajną opcją. Odporność fizyczna dla demonów kolejna, zdrowie przy werbunku plus 5%, czas trwania odporności na zarazę, koszty zarazy, punkty życia, tak naprawdę ulepszone ostrze karbowego, czy przyzywa jednostki wzniosłych nosicieli zarazy, czy jednostki dosyć dobre strzelające, a potem do walki wręcz. Oczywiście on też ma swoją taką jakby użycie eksplozji, która jest, no bym powiedział, taka pół na pół, ale nie jest też najgorsza. Jeśli chodzi o jego itemy, no to ma akurat w miarę dobre itemy. Ma tu siłę broni, odporność fizyczną, spaczenie Nurgla, premię przeciwko piechocie, stosunki z demonami chaosu, piaski zarazy. Piaski zarazy są nie najgorsze, bo wrogowi dosyć dużo zdejmują jednak tej obrony zwarciu. Szkoda, że nie na wszystkich, tylko że maksymalnie na 5 jednostek. Czas leczenia, tempo uzupełnienia strat, utrzymanie dla Nurgla. Powiem wam szczerze, że nie ma tutaj, szczerze powiedziawszy, aż tak źle. Ale też jakiegoś ogromnego szału też nie ma, więc nie możemy się spodziewać nie wiadomo czego. Za Epidemiusa, za pokonanie go mamy szybkość badań plus 10%, plus odporność na efekty kontaktowe. To jest bardzo fajna opcja. No ja bym powiedział, że on raczej taki do średniaków go wrzucił. Ma fajne perki gdzieś tam dla swoich, sam w sobie jest nie najgorszy, ale jakiegoś takiego większego szału no zdecydowanie na nim nie ma. Kolejnym legendarnym lordem Tuściusz, Złoty Ząb, czyli Królestwo Ogrów. Jeśli chodzi akurat o niego, siła broni podczas walki z Królestwami Ogrów, no spoko, bo on gdzieś tam Ogrów dużo bije na początku, premia przeciwko dużym ok, gdzieś tam pancerz dyscyplina dla armii, tempo uzupełniania strat, no szałów większych gdzieś tam powiedzmy nie ma. Nie ma ono za bardzo takiej mega unikatowej ścieżki, jeśli chodzi o jakieś tam, no nie wiem, no unikatowe gdzieś tam dodatki. No tutaj jakieś premie, jakieś prędkości, straż przednia, no powiedzmy, że coś tam ma, ale jakoś konkretnie nic ciekawego. Jeśli chodzi tutaj o jakieś itemy, mamy tutaj do utrzymania jednostek, przychody z łupów, koszty werbunku, premia przeciwko piechocie, berło tytanów jest bardzo fajne, podaje bardzo dużo obrażeń przebijających plus premia przeciwko dużym wrogom, więc to jest dosyć przydatne. Korona wszechtyrana, no kontrola to jest akurat dobra, odporność fizyczna też jest przydatna i ta korona wszechtytana daje też odporność na obrażenia. Więc tak powiedzmy, że nawet nie najgorzej na tym wszystkim wychodzą. Za pokonanie akurat go posiadamy też bardzo fajny item, bo jest dochód właśnie z handlu 10% i dochód ze wszystkich budynków 20%, lokalna prowincja, więc nie najgorzej, naprawdę nie najgorzej. Dodatkowo co tutaj można o nim powiedzieć? No musimy go umieścić raczej w klasie średniej koło Epidemiusa, z tego względu, że no nie ma jakichś konkretnych mega mocnych atrybutów dla frakcji, sam bohater też raczej taki pół na pół bym powiedział, nie jest jakimś ultramocnym lordem, więc zostawimy go akurat w tej klasie. Kolejny legendarny lord to Skrax Siepacz, ostatni lord z Królestwa Ogrów, mam nadzieję, że to się w kolejnym DLC-ku zmieni z tego co wiem. Jego czary tak naprawdę mamy umiejętność szturm pożeraczy, czy przeżywa pożeraczy, którzy są dosyć mocni, zasięg ruchu na kampanii, tak samo z życia też 12% można u niego wyciągnąć, tak samo limit rezerwy magii. On oczywiście też jest czarodziejem, nawet dosyć dobrym czarodziejem, bo akurat czary z domeny tak naprawdę Wielkiej Paszczy są mocnymi czarami, tym bardziej, że mamy właśnie odporność na ostrzał, jakiś tam pancerz, szansę na przechwycenie armii. To jest bardzo dobre na przykład na krasnoludy, żeby fajnie złapać koszty ofiary dla Wielkiej Paszczy. Powiem tak, nie jest on gdzieś tam najgorszy, bo i walka wręcz mu gdzieś tam idzie, powiedzmy. Czary też tam gdzieś wspomagają jednak go. To nie ma takich bardzo mocnych, powiedzmy, statystyk jako lord sam w sobie. Itemy akurat ma bardzo dobre itemy z bierną umiejętnością kocią Wielkiej Paszczy i to daje duży plus, bo
To tak naprawdę leczy też pożeraczy, działa na jednostki właśnie tych pożeraczy, więc to jest bardzo fajna opcja, jak dla mnie, więc pod to ma zrobioną jakby mechanikę, ale szkoda, że ma tylko jeden item, więc jest dosyć słabym tym lordem. Akurat za pokonanie Skraga mamy pojemność rezerwy mocy plus 8, plus szansa na błędne czy feralne rzucenie minus 10. No sam w sobie lord jest, no nie jest mocny akurat, bardzo łatwo można go zdominować i gdzieś tam pokonać, więc jak dla mnie raczej taka klasa zła, mimo że jest czarodziejem i nie jest nawet taki powiedzmy najgorszym czarodziejem, no to zdecydowanie klasa raczej zła niż średnia. Kolejny lord to już przechodzimy do Skavenów, czyli Quick Łowca Głów. Quick Łowca Głów ma bardzo dużo bonusów przeciwko krasnoludom. Dodatkowo mamy fajną umiejętność, właśnie podstawowa siła broni wzrasta, pancerz gdzieś spada, ale to jest taki skaweński wywar, żeby mocno gdzieś tam zadawać obrażenia. Jeśli chodzi o tutaj tak standardowe gdzieś tam umiejętności, to dyscyplina dla armii, dyscyplina znowu do armii, w sumie dla niego, nie dla armii, plus strzał dla niego. Daj na pokaz, czyli zasięg dyscypliny, budzi strach. Mamy też właśnie specjalne obrażenia przebijające, plus ataki magiczne dostajemy. Tutaj mamy właśnie tempo uzupełnienia strat dla armii lorda, doświadczenie dla danych jednostek, pancerz dla danych jednostek, karmazynowa straż, czyli w większości właśnie dla szturmoszczurów, gdzie on się gdzieś też opiera na tych jednostkach. Kontrola, no powiem tak, no tutaj gdzieś szałowych rzeczy nie ma. Odwaga szkodników, tutaj właśnie wszystko dla walki ze krasnoludami, z jaszczurami. Tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Na pewno dobre itemy on akurat posiada, bo posiada bardzo dobrą broń względem walki z krasnoludami, plus pogromca krasnoludów, gdzie jeszcze więcej podbija sobie obrażeń. Koszty werbunków armii są też tańsze. Zbroja z odłamków zdejmuje na przykład też pancerz, obrona w zwarciu, spaczenie, pancerz plus magiczna obrona. Nie jest to, powiedziałbym, nawet najgorszy lord sam w sobie. Jest nawet dosyć dobrym gdzieś tam lordem do walki, wręcz te atuty, które gdzieś tam posiada, są dosyć słabe jak dla mnie. Nie ma też jakichś wybitnych względem niektórych frakcji, które już widzieliśmy, no to mogliśmy zauważyć dużo lepsze te atrybuty. Za pokonanie akurat Quicka mamy bonus do Infantry, czyli do walki przeciwko piechocie plus 10, więc to jest bardzo fajne. Z samego Quicka sądzę, że można gdzieś go tam umieścić. No gdzie możemy umieścić Quicka? No możemy go raczej umieścić w takiej klasie między dobrą a bardzo dobrą. Bardziej bym powiedział, jestem skłonny chyba do dobrej niż do bardzo dobrej. No niestety umiejętności gdzieś go tam skreślają, też nie ma za bardzo wierzchowca. No te atuty, które gdzieś tam dostaje do tej frakcji, nie są szałowe. Kolejny Skaven, Lord Skrolk. Lord Skrolk, no cóż, to jest taki, bym powiedział, czarodziej, więc tutaj oczywiście pancerza nie ma on dużo. Ma też magiczne ataki na początku, ma też skażenie. Jeśli chodzi o jego gdzieś tam bonusy, to wszystko jest właśnie dla jednostek zarazy, czyli właśnie kadzicieli zarazy, znaczy kapłanów zarazy. Tak samo właśnie do tych jednostek strzelających, kontrola wroga u przeciwnika, spaczenie u nas na plus, wpływ aury postaci na dyscyplinę, zasięg dyscypliny, stosunki ze skawenami, aura zarazy, która jest powiedzmy nawet nie najgorsza. Wiadomo, umiejętności pod w sumie wiatry, tak? Wszystko gdzieś tam pod te wiatry. Siła broni to wiadomo, u niego raczej nie ma co na to patrzeć, bo szybko by go zabili. Jeśli chodzi akurat o jego itemy, to on posiada dwa itemy, które nawet nie są aż takie złe, bo to jest wszystko bardziej pod magię podciągnięte, więc on tam nawet zyskuje na tym. Dodatkowo spaczenie, tutaj jest koszty obrzędów, umiejętność kostur deprawacji, to jest też mocny kostur, bo 11 sekund w takich obrażeniach i wpływa na wszystkie jednostki, to jest bardzo duże obrażenia. Siła broni jest w miarę spoko, atak w zwarciu ok. No powiem wam, że nawet ma nie najgorsze te efekty. Na pewno się gdzieś to tam sprawdza i bardzo dużo może debuffować przeciwników, więc wspiera bardzo swoją tą armię. Jeśli chodzi o pokonanie go i co my dostaniemy akurat za scrollka, to mamy wzmacnianie plagi twojej siły i odporność na wyniszczenie przez bagna, plus kontrola minus 5 dla przeciwnika, więc to są bardzo też ciekawe efekty za pokonanie go. Ja osobiście bym dał raczej go do dobrego, ewentualnie bym się jeszcze delikatnie zastanawiał nad bardzo dobrym. Choć nie wiem, czy te same jego efekty z itemów tej magii, czy to mu zapewnia taką bardzo dobrą strategię. Sądzę, że chyba niestety nie. Kolejny lord to Trecz Czarny Ogień. Powiem wam tak, bonusy z tego co widziałem, no nie ma tutaj jakichś bardzo mocnych tych bonusów. Utrzymanie dla niewolników, no nie szału nie ma. Przychody z plądrowania to jest akurat w miarę spoko.
Grasanci Trecza, no to jest też dobry bonus, bo nawet jest nie najgorszy. Odporności, jakieś szansa na zasadzkę, to też gdzieś tam daje plus. Na pewno powrót jest fajny, bo dostaje regenerację, więc ta regeneracja nawet coś robi. Ale same gdzieś jego statystyki, jego zastosowanie, plus jego item, który tylko ma w sumie jeden, no daje dużą tą odporność na obrażenia, plus odporność fizyczną, ale moim zdaniem nie jest on jakiś bardzo mocnym lordem. Nawet czy mocnym, też bym nie powiedział, że jeśli chodzi o umieszczenie go, to raczej bym go gdzieś umieszczał w niskich bardzo klasach, ewentualnie średnia, ewentualnie zła nawet. Szczerze powiedziawszy, to nawet do złej bym go wrzucił, bo sam w sobie ten lord no nie ma bardzo mocnych bonusów, nie jest też bardzo mocny w walce, więc zdecydowanie klasa raczej zła. Jeśli chodzi o Trecza, to otrzymujemy za pokonanie go 12% dla prędkości plus dyscyplina podczas walki podziemnych, gdy przechwytujemy dla armii, więc też fajne bonusy. Tyle. Kolejny legendarny lord to Ikit Szpon od Skavenów. On ma plus taki, że ma chociaż wierzchowca koło zagłady, więc jest w miarę szybki. Nie jest taki łatwy do złapania, więc to zawsze jest jakiś plus. To też jest czarodziej, więc też musimy go troszkę inaczej traktować. Plus taki, że ma dobrą siłę pocisków, więc automat powiedzmy, że ktoś tam nawet dobrze podliczy. Pancerz też jest nie najgorszy, siła broni jest nie najgorsza. Zaczyna on też z legendarnym itemem na starcie, więc moim zdaniem to jest duża zaleta dla niego. Kolejny legendarny item też jest nawet nie najgorszy, bo demon burzy, więc jak widzicie zasięg jest dosyć spory, więc wysoka skuteczność przeciwko pancerzowi, duża skuteczność przebicia pancerza, no bo jest bardzo duże przebicie, więc to jest na pewno na duży plus dla niego. Jeśli chodzi tutaj o jego umiejętności, to mamy właśnie pod magię, mamy właśnie lojalność dla mistrzów spaczów, mamy szansę na zdobycie spacz paliwa, mamy siłę pocisków dla naszego, więc to też jest dobre. No i tutaj już szczerze powiedziawszy, no tak już mniej. Choć tam osiężna kula też jest nawet mocna, wpływa na wszystkich wrogów, duże obrażenia nawet są, więc to też warto używać. Więc powiem wam tak, no nie ma tu jakichś takich nie wiadomo jakich mocnych unikatowych, choć tutaj jest odporność na ogień, odporność na magię, siła broni, odporność fizyczna, no nie jest on najgorszym na pewno wojownikiem, czy tam wojownico-czarodziejem, bo tutaj można na niego patrzeć w dwa sposoby, bo naprawdę jest dosyć ciekawy, on też ma swoją specjalną mechanikę. Dodatkowo za Ikita mamy magiczną kampanię, czy dostajemy zmianę rezerwy mocy przy wzroście 10% i szybkość badań 10%, więc też nie najgorzej. Ikita bym szczerze powiedziawszy, że dałbym albo na wysokości właśnie Lorda Scrollka i tego, ewentualnie do bardzo dobrych, bo on naprawdę jest dobrym tym czarodziejem i sobie fajnie radzi. Ja osobiście wrzuciłbym go do bardzo dobrych, bo on sobie dobrze radzi, więc zostawimy go tutaj. Kolejny lord to jest tak naprawdę mistrz śmierci Snitch. Snitch jest bardzo dużo ma narzucone na pewno na pułapkę i patrząc po jego na przykład pancerzu i HP, no to jest skrytobójca zdecydowanie. Plus taki mamy dla niego, że ma jakieś tam powiedzmy perki właśnie do dyscypliny w trakcie zasadzki, wrogiej dyscypliny na minusie, atak właśnie w trakcie zasadzki, on w większości na tej zasadce działa, więc te bonusy są jak najbardziej ok. Zasięg ruchu na mapie kampanii 5%, obierze świat, więc też ma wygodnie, jeśli cała armia się porusza, prędkość dla naszych jednostek, no bo my w większości tutaj się opieramy na jednostkach piechoty, utrzymanie armii, no armia akurat on ma bardzo tanią w większości, więc tutaj nie ma co na to zwracać uwagi. Odporność fizyczną ma 30%, to już potem przy perku ma 45%, kontrola przeciwnika, a dyscyplina wroga podczas wrogiego oblężenia. No jako tako powiem szczerze, że no nie ma tutaj nie wiadomo jakich mocnych tych perków. Sam w sobie nie jest aż takim też potężnym lordem, żeby mieć ogromne statystyki. Plus jest jeszcze taki, że ma dwa itemy, które są nawet nie najgorsze, bo ma mocny wir w broni, którego możemy gdzieś tam sobie użyć. Dyscyplina dla rynsztokowców, ale to dopiero po 7 poziomie, więc to też tak pół na pół bym na to patrzał. Ale obrażenia się obroni też spoko. Płaszcz cienia, no tak, no szału nie ma jak dla mnie. Obrona w zwarciu to mu się na pewno przydaje. Szansa na zasadzkę to już ma też bardzo podniesione. Jeśli chodzi o pokonanie na przykład go i co za niego dostaniemy, to za niego osobiście dostaniemy coś takiego jak szansa na powodzenie akcji bohatera plus 4% plus atrybut podstępu. No szału nie ma jak dla mnie. Zdecydowanie ten lord nie jest bardzo mocnym lordem. Dużo do zasadzki mu to gdzieś tam daje,
i za te zasadzki wrzucimy go do tej puli, bo zasadzka dużo daje sama w sobie. Do walki wręcz, no większość gdzieś tam tych lordów raczej by go ścięła, ale powiedzmy, że nawet nie jest najgorszy. Ostatnim legendarnym lordem z Skavenów to jest Trod Nieczysty, czyli szef, powiedzmy, takich zmutowanych potworków. I właśnie jeśli chodzi o zmutowanie, tutaj otrzymujemy bonusy do życia, umiejętność przemutowania, czyli atak zwarciu, dyscyplina. No powiem tak, i leczenie na sekundę przez 24 sekundy, 0,5%, no to 12% możemy się wyleczyć, to jak dla mnie jest dosyć sporo. Dodatkowo kolekcjoner zasobów, czyli uzupełnienie strat, przychody po właśnie walkach, zdobywanie tych łupów. Esencja wzrostu pozyskiwana z bitew 10% frakcyjnie. To frakcyjne jest bardzo fajne, bo jednak tych rzeczy potrzebujemy sporo, żeby sobie tam ulepszać. Plusem jest też takim, że on jednak przeraźliwego pomiota dostaje, więc jest bardzo mobilny i dużo życia też ma względem innych tych skawenów, więc nie najgorzej on wychodzi. Ataki też ma magiczne obrażenia przebijające, duże odporności właśnie dla tych zmodyfikowanych, zmutowanych jednostek. Też nieczysty, czy jeszcze ma podbicie zdrowia, magiczna ochrona, czas tak naprawdę do tych bestii, że może sobie przyzwać te szczuro-ogry. To są też bardzo dobre umiejętności dla niego. Zdecydowanie fajnie, że ma 2 artefakty. Zabójca stworów jest bardzo mocnym artefaktem, bo działa aż na 38 sekund, więc premia naprzeciwko dużym spoko. Plus tutaj premia dużym jeszcze dodatkowa. Seria do przebijania też spoko. Premia do szarży, dyscyplina dla tych szczuro jednostek, więc też spoko. Jak dla mnie on ma bardzo fajne te umiejętności. Też ma bierną umiejętność regeneracji, więc mistrz poganiacz, no powiem wam szczerze, że jest dobrym gdzieś tam bohaterem, przepraszam, lordem względem Skavenów. Dodatkowo za zabicie Muldera, znaczy Trota Nieczystego mamy punkty życia plus 10%, więc to też jest fajne. Jak dla mnie jest on, powiedziałbym, bardzo dobry, bo ma fajne perki dla swojej frakcji, ma też potwora, dzięki któremu też może coś zrobić, może też przyzwać swoje szczuro-ogry, które też mu pomogą w pokonaniu niektórych, więc jak dla mnie zdecydowanie na duży plus. Kolejnym legendarnym lordem to jest Enkari, czyli Slaanesh. Jeśli chodzi o Slaanesha i unikatowe tutaj umiejętności, mamy uwodzenia, czy koszty uwodzenia, ściągnięcie tak naprawdę obrony, zwarciu, ataku, zwarciu, więc to jest bardzo dobre też dla pojedynków. Tak samo mamy prędkość plus siłę broni jeszcze bardziej podbite. Pamiętajmy, że Enkari jest bardzo szybka i bardzo mocny, ma ten jednak uderzenie, też ma magiczne ataki. Jedynie co na pewno jest wadą, to niestety pancerz, którego jest bardzo mało. Ale to też nie zawsze jest jakiś większy problem. Dodatkowo mamy bardzo dużo debuffów, które ściągają wszystkie inne gdzieś tam efekty przeciwnikowi, więc to jest na pewno duża zaleta w walce. Rozmiar przezywanej armii wyznawców też jest na plus. Ona oczywiście ma te przezywanie armii, sporo mamy tych do uderzenia, widzę, no sporo tego damage'a ona spokojnie wyciąga. I też jest, pamiętajmy, czarodziejką, więc tutaj czary są Slaaneshowe bardzo mocne, bo mamy na przykład ściągnięcie dyscypliny, nie można się poruszać dla wszystkich wrogów, na przykład 35 metrów efektu. Tak samo jakiś histeryczny szał, czyli dodatkowe obrażenia, uległość, czyli zdjęcie prędkości, tak samo znowu, no jest, powiem wam, bardzo dużo tych rzeczy dla niej na plus. Ma niestety tylko jeden item, to jest trochę smutne, ale ten item jest mocny, bo na przykład daje umiejętność umysłożerny miecz, gdzie daje 100% do przebicia i 100% do tego, więc przy tej maksowanej gdzieś siły broni możemy wyciągnąć spokojnie około 1600 może nawet na tym bonusie obrażeń, to jest bardzo dużo. Więc taki, powiedzmy, Skarbrand Slaaneshowy, delikatnie. No powiem wam tak, że bardzo fajny lord. Ja osobiście lubiłem grać Enkari, przyjemnie się grało, bardzo dobrze mordowało na pewno to lordów i bohaterów. Czarodziejów to już w ogóle nie było co z nich zbierać. Jedyny, tak jak mówię, problem to jest na pewno pancerz, ale pamiętajmy, że też jest bardzo szybka, więc zawsze można gdzieś tam zdążyć uciec i też jest czarodziejem, więc czary zawsze tam pomagają. Jeśli chodzi o jakieś takie bonusy, no niestety tu nie mamy do frakcji dużych jakichś bonusów, więc to na pewno trochę na minus. W takim razie jeszcze powiedzmy o tym, co możemy otrzymać za pokonanie Enkari. Za pokonanie Enkari możemy dostać doświadczenie zyskujące plus 7% dla Armii Lorda i bohaterów, prędkość plus 6 dla Armii Lorda, więc nawet nie najgorzej. Enkari osobiście to raczej bym wrzucił do klasy dobrej, bo samo w sobie do walki bardzo dobrze likwiduje gdzieś tam lordów, też ma magię, więc to też dużo daje.
Więc jak dla mnie taka klasa dobra będzie jak znalazł. Gdyby może było więcej pancerza, może byśmy gdzieś tam do bardzo dobrej podrzucili. Kolejni są królowie grobowców, Setra nieśmiertelnym. Moim zdaniem jeden z bardzo mocnych lordów, tym bardziej u królów grobowców. Mamy oczywiście eksplozję jako bazową jego umiejętności, dodatkowo mamy tą inkantację przeklętych, więc to też jest bardzo fajnie. Posiadamy 3 rodzajów wierzchowców, na którym no w sumie jeśli chodzi o Sfinksa czy tam Rydwan, to już mamy fajne te statystyki. Bardzo podbija pancerz, szarże, więc bardzo przydatne to na pewno jest. Tym bardziej, że na Rydwanie 84 też z prędkości, mamy też odporność na ogień, punkty zdrowia. Mamy też kontrolę, mamy przychody z miast, znaczy z łupienia miast, dodatkowo mamy właśnie Wielki Ojciec. Tu mamy dużo gdzieś takich bonusów bardziej do właśnie kontroli, do doświadczenia jednostek, do ilości rekrutowanych jednostek, do liczby bohaterów. No tych powiedzmy rzeczy jest bardzo dużo. Tak samo mamy bardzo dużo względem siły broni dla tego lorda. Więc jak dla mnie dosyć mocny on jest, jeśli chodzi o walkę. I też dosyć twardy jest, jeśli już ma chociażby tego Sfinksa. Dodatkowo mamy 2 itemy, jest to korona Nehekary i błogosławione oszczep Try. Oszczep Try daje po prostu magiczne ataki, płonące ataki, oślepia, więc to jest bardzo fajne, bo oślepienie na 10 sekund zdejmuje obronę i atak w zwarciu, więc dużo, plus siła jeszcze zwiększona, ataki są magiczne, kontrola we wszystkich frakcjach, a na przykład korona daje nam też obrażenia dodatkowo do szarży, odporność fizyczną, pancerz dlatego, jeszcze przechwycenie przez tunele, więc tych możliwości jest naprawdę dosyć sporo. Jeśli zabijemy oczywiście tutaj tego lorda, to otrzymamy też taki dosyć fajny bonusik, bo za setrę mamy bonus do szarży plus 15, plus kontrola, no plus 15, znaczy minus kontrola 3 dla wrogich lokacji, więc to też jest bardzo fajne. Jak dla mnie setra zdecydowanie bardzo dobry, może do najlepszych nie, ale do bardzo dobrych zdecydowanie możemy go tutaj umieścić. Kolejny lord to najwyższy hierofant Katep, czyli król grobowców. A jeśli chodzi o Katepa, mamy tu dużo właśnie, tak samo jak w setrze, bonusów względem naszych jednostek. Do uszaptich doświadczenie, ofiary wskutek wyczerpania jest super, dyscyplina, aura zasięgu dyscypliny, odnowienia właśnie wiru, burza piaskowa, która jest bardzo mocna, tak samo wskrzeszanie wierzchowców, tak samo właśnie do jednostek straży grobowej. Mamy oczywiście do many, bo akurat to jest bardzo mocny czarodziej i w magii się bardzo dobrze on sprawdza. Mamy również tempo badań, koszty budowy, na przykład zwiększenie ilości liszów, odporność na magię i on też jest bardzo fajnie, że jest jednak sarkofagiem. Więc jeśli chodzi o pokonywanie jakichś tam większych ilości przeciwnika, to dzięki temu, że z sarkofagiem to większość kawalerii, znaczy większość piechoty, gdzieś tam może kawalerii, bez problemu on sobie niszczy. Niestety słabo jest względem itemów, które on tutaj posiada, bo kostur lisza to jest jedyny item, który posiada i nie ma tutaj mega mocnych tych efektów, więc no to wygląda niestety, powiem wam szczerze, bardzo słabo on na tym wygląda. Mam nadzieję, że kiedyś mu coś tam delikatnie pozmieniają i wyjdzie na tym trochę lepiej, więc zdecydowanie ewentualnie do klasy dobrej, wyżej go raczej nie ma co tam wrzucać. Bardzo ma dobre te swoje perki, więc za te perki dostaje sporo, za to, że z sarkofagiem też wtedy dużo może tej armii jednak zniszczyć. Dodatkowo bije non-stop magią, więc moim zdaniem to jest duża zaleta, jak chodzi o lorda, bo to też zwiększa jakby siłę samego lorda i jego potencjał. Za pokonanie Katepa mamy zmianę rezerwy mocy kampanii plus 15% przy zwiększeniu i odporność na wyniszczenie burzą piaskową i wyniszczenie pustyni dla armii lorda. To jest moim zdaniem bardzo przydatne. Przyszedł czas na wielką królowę Khalida. Wielka królowa Khalida ma też oczywiście, jak królowie grobowców w standardzie, dużo gdzieś tam bonusów dla swoich jednostek. W większości do właśnie jakichś tam skorpionów, coś tego typu. Jak sobie tutaj zauważycie, właśnie te żmije. Tak samo do strzelców. Mamy właśnie w większości rzeczy do strzelców, ale te umiejętności nie są bardzo mocne, bym powiedział. Plus taki, że ona ma nekros żmija, ale sam w sobie, jak zobaczycie po statystykach, nie jest on mega mocny, więc na tym na pewno ona nie zyskuje. I ona jest jedna z takich najsłabszych, bym powiedział. W sumie jest najsłabszym z królów grobowców zdecydowanie, jeśli chodzi o umiejętności i o bycie no umiejętności, itemy. No itemy też ma tylko jeden, kostur jadu. Bardzo niestety słabo są ustawieni królowie grobowców na daną chwilę.
No moim zdaniem ona jest bardzo słaba, jedna z najsłabszych, bardzo łatwo jest ją pokonać, nie stanowi ona większego wyzwania, też nie posiada ona magii za specjalnie, więc jak dla mnie, no niestety Khalida zostaje jedną z najsłabszych królów grobowców i też jedną z najsłabszych wszystkich lordów, więc jest jedną z najgorszych zdecydowanie. No nawet na złych, to szczerze powiedziawszy, ona gdzieś tam nie zasługuje. Jeśli chodzi o to, co dostajemy za pokonanie Khalidy, to mamy relację z wampirzymi hrabiami, plus ranga rekrutacji jednostek strzelających. To jest na przykład bardzo fajny plus, więc szybko ją warto pokonać, a że nie jest mocna, to szybko ją możecie pokonać. Innym lordem i ostatnim lordem z akurat królów grobowców to jest Arkan Czarny. Arkana Czarnego ja bardzo uwielbiam też jego kampanię, jest bardzo przyjemna. Jeśli chodzi o samego Arkana, mamy tutaj wierzchowca szkieletowy Rumak i tak samo Rydwan. Szkoda, że nie ma niestety jakiegoś mocniejszego wierzchowca, ale duży plus jest na przykład taki, że ma fajne, powiedzmy, te umiejętności, które on tutaj otrzymuje. On też jest czarodziejem, więc mamy tempo uzupełnienia strat, bierną właśnie klątwę nieśmierci, więc też mamy leczenie, dodatkowo ma domenę śmierci, więc mamy dodatkowe leczenie, mocne czary, zdecydowanie bardzo pomocne czary przy królach grobowców, więc bardzo wspiera swoją armię. Ma też oczywiście on na przykład doświadczenie dla swoich jednostek unikatowych, które posiada, zaciągniętych z wampirzych hrabiów. Pancerza też otrzymuje. Powiem tak szczerze, on nie jest aż takim najgorszym królem grobowców, też nie jest najgorszym lordem, bo statystyki powiedzmy ma nie zgorsze. Na pewno te artefakty, które on tutaj otrzymuje, czyli kostur Nagasza, czy grobowe ostrze Arkana, dużo mu daje, bo kostur daje mu bardzo szybkie odnawianie mocy, podstawowa szansa na feralne minus 15%, tempo badań to też jest dużo, bo to jest frakcyjne, bardzo mocne, szansa na zdobycie magicznego przedmiotu, lokalna prowincja plus kontrola 5, siła broni, ataki stają się magiczne. On raczej nie powinien za bardzo walczyć w walce wręcz, bo większość gdzieś tam bohaterów, raczej lordów, czy tam nawet bohaterów go pokona. Plus takie, że ma jeszcze grobowe ostrze, czyli przyzywa grobowe szkielety, które gdzieś go tam bronią 5 użyć, też jest to dosyć dobre. Plus jest Liberus, Liber Mortis, czyli odporność fizyczna dla wszystkich jednostek, więc to jest na przykład mega zaleta. Jak dla mnie zdecydowanie to jest jego zaleta. Więc szczerze powiedziawszy, gdzie byśmy go tutaj mogli umieścić, no trzeba by się delikatnie nad tym zastanowić. Szczerze powiedziawszy, raczej gdzieś blisko Setry, czyli bardzo dobry albo dobry. Ja osobiście dałbym go do bardzo dobrego, bo to jest czarodziej, ma fajną tam odporność, ma przyzwanie tych straży, ma dobre nawet w miarę artefakty, więc jak dla mnie zdecydowanie może on się tutaj znajdywać i sobie nawet gdzieś tam by poradził z niektórymi lordami. Kolejnym legendarnym bohaterem jest Kairos, Tkacz Przeznaczenia, czyli frakcja Zinch. Dodatkowo zapomniałem wam powiedzieć o tym, że za pokonanie Arkana mamy stosunki dyplomatyczne z królami grobowców plus 20 i siłę plus 25% za walki z wampirami. Więc dosyć fajny efekt, z wampirami czasem można długo walczyć, więc fajny efekt. Wróćmy w takim razie do Kairosa. Kairos to oczywiście jest bardzo potężny czarodziej, jeden z najpotężniejszych czarodziejów, bo niestety ta magia, którą oczywiście on tutaj operuje, a jest to domena Zincha, jest mocną magią i bardzo masową magią. Więc jak dla mnie Kairos zdecydowanie bardzo dużo zyskuje za tą samą magię. Plus ma oczywiście on barierę, ma tak naprawdę dosyć sporo życia, bo życia naprawdę ma sporo. Plus 40% bariery jeszcze w bitwie, odporność na obrażenia, więc to jest też mocne. Tak samo właśnie wszystko do many, czego możemy się spodziewać. Otrzymujemy odporność fizyczną, nawet manę natury, spaczenie zinchowe. No jest tego wszystkiego naprawdę dużo. Te bariery są bardzo mocne u niego. Sama jego mechanika też jest bardzo mocna, spojrzenie na przykład losu, gdzie jednostka nie może się ruszyć przez 14 sekund i zdejmuje mu całkowicie, w sumie całkowicie całą atak zwarciu, to jednostka jest prawie bezbronna. Dodatkowo mamy tylko jeden item u niego, to jest niestety trochę słabe, ale item sam sobie jest bardzo mocny, bo skraca czas odnowienia umiejętności i to moim zdaniem jest bardzo mocne. Plus spaczenie wywołuje, no kultystów, no to tam plus 1, to tam można gdzieś tam zerknąć, że jest, ale większego szału to też oczywiście nie robi. Gdzie byśmy mogli tutaj Kairosa umieścić, to szczerze nie jest to takie proste, na jakie to wygląda. Szczerze powiedziawszy, Kairosa byśmy mogli wrzucić do klasy bardzo dobrej, bo jest bardzo potężnym czarodziejem i w walce wręcz też sobie dużo poradzi, bo jednak ta bariera mu daje dużą przewagę w walce.
więc jak dla mnie zdecydowanie możemy go tutaj zostawić. Za pokonanie Kairosa otrzymujemy rezerwy mocy plus 5 dla armii i odporność na zaklęcia 15%, więc moim zdaniem fajne są naprawdę te umiejętności u niego. Kolejnym legendarnym lordem z Zincha mamy Odmieńca. Odmieniec jest bardzo mocny z tego względu, że on może przybrać postać każdej postaci z każdej frakcji, znaczy każdego lorda po prostu z każdej frakcji, jak sobie oczywiście tą postać odkryje i wykona to wszystko. Jeśli chodzi o jego efekty, no koszty działania bohatera kultystów, poziom werbowanych kultystów plus 5, bierna umiejętność strażnika, tak samo mamy utrzymanie na przykład jednostek, wrogich armii w lokalnej tej, minus właśnie tempo uzupełniania strat dla przeciwnika, plus tempo uzupełniania dla nas, symbioza, utrzymanie na przykład sojuszniczej armii w lokalnej prowincji, tempo uzupełniania strat, sojusznicze, więc tu jest bardzo dużo bonusów, które on otrzymuje i to w takich sporych gdzieś tam wartościach jest. Bardzo dużo też na przeciwnika to działa. Poskramiacz jeszcze pustki, też dostajemy na przykład barierę dla niektórych jednostek, siły broni dla niektórych jednostek, prędkości, bardzo dużo zdjęcia pancerza prędkości dla przeciwnika, koszty na przykład dla wszystkich czarów przeciwnika, więc to jest naprawdę bardzo mocna frakcja, bardzo mocny jest w ogóle ten odmieniec, tym bardziej, że on ma też zinchowe czary, pamiętajmy o tym, więc to naprawdę robi ogromną robotę. Posiada on jeden artefakt, ale bardzo mocny artefakt, z tego względu, że mamy spaczenie właśnie na prowincji, minimalna rezerwa mocy, limit rezerwy mocy jest wzniesiony, tak samo umiejętność obłuda cienia, tworzy wizerunek jeszcze odmieńca, więc to też jest bardzo fajne. Dla mnie jest to bardzo mocny lord, sam w sobie naprawdę robi ogromną robotę, tym bardziej przez to, że może się zmieniać, możemy sobie dostosować bardzo mocnego jakiegoś lorda i podbijać wszystko bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o to, co za niego dostaniemy, jeśli go pokonamy, szansa na kradzież magicznego przedmiotu w bitwie 10% i szansa na powodzenie akcji 5% lokalny region. Osobiście odmieńca to raczej bym wrzucił do klasy takiej dobrej, bardzo dobrej. Wrzucę go raczej do bardzo dobrej, bo jest bardzo mocnym czarodziejem, dzięki temu, że też może się zmieniać, też to dużo mu daje, więc zdecydowanie możemy go umieścić do bardzo dobrej klasy. No i tyle. Moi drodzy, przechodzimy do Wybrzeża Wampirów. Luthor Harkon. Luthor Harkon ma skrzydlatego Maszkarona, więc to jest bardzo mocne stworzenie latające, bardzo mocne naprawdę to stworzenie, plus dodatkowo mamy efekt strzelania z niego. Daje to naprawdę, ten wrzask śmierci jest mocny, przetestowane nawet na multiplayerze, więc fajnie się to sprawdza. Jeśli chodzi o jego efekty, dyscyplina, bierna umiejętność szału, więc spoko. Limit na przykład kapitanów floty, no to nie jest jakieś powalające, plus dyscyplina plus 4 też nie jest dużo. Odporność na magię, dodatkowa siła pocisków i siła pocisków dla jednostek band artyleryjskich, to już jest bardzo fajne, bo na tym się opiera gdzieś gra nim, ogólnie Wybrzeżem Wampirów. Pancerz plus obrona w zwarciu też dużo nam oczywiście daje, utrzymanie armii, limit globalny. Tu mamy też przemytnika, że możemy gdzieś dalej biegać, mamy też fałszerza, czyli też kontrola, kasa, kłusownik, czyli doświadczenie do naszych jednostek, odporność właśnie na ogień, plus zasięg, znaczy siła pocisków moździerzy. Jako tako sam lord jest taką dosyć ciekawą mieszanką. Na pewno dużym minusem jest, że ma jeden item, i który w sumie nie jest jakimś potężnym itemem. To jest na pewno duży minus. I sam lord w sobie, walcząc wręcz, też nie jest bardzo mocny, więc łatwo jest go też pokonać jak dla mnie. Na pewno, powiem wam szczerze tak, że na pewno wysoko on nie poleci. Moim zdaniem to jest raczej taka klasa średnia, raczej wyżej bym go nie dawał. Mimo że gdzieś tam sobie radzi, ma jakieś tam powiedzmy te bonusy, ale jako tako większego szału w nim nie ma, więc zdecydowanie klasa średnia. Za pokonanie akurat Luthora mam odporność na czary 15% i dyscyplina 10 na walki na morzu, więc nawet nie najgorzej, ale no niestety tak to zostaje w klasie średniej. Przyszedł czas na hrabię Noctuliusa. Noctulius jest bardzo mocnym bohaterem u Wybrzeża Wampirów zdecydowanie, tym bardziej, że ma kolosa nekrofejskiego. Daje on naprawdę duże bonusy dla niego, tym bardziej, że może wtedy strzelać. I z życia też prawie 10 000. Pamiętajmy też o tym, że ten hrabia jest czarodziejem, więc ma bardzo fajną domenę, bo ma domenę cieni i ma tak samo domenę wampirów, więc jak dla mnie to jest bardzo fajne. Tym bardziej, że te domeny są mocne. Jeśli tutaj chodzi o jego gdzieś tam umiejętności dla naszej, powiedzmy, frakcji, mamy tempo uzupełniania strat, dużo do właśnie możliwości werbunkowych, przychody w plądrowaniu to już tak delikatnie mniej, ale zbierna też umiejętność regeneracji i wywołania terroru. Jakieś tam delikatne bonusy, no takich większych gdzieś tam rzeczy nie ma, ale na pewno ten kolos go wysoko ustawia i ta magia, bo ta magia jest naprawdę bardzo mocna.
bo ma magię też otchłań cienia, to jest, pamiętajmy, bardzo mocny skill i tak samo powiew, który ma 100% zdjęcia pancerza. Tutaj mam jeszcze umiejętności kanciarza, czy takie tam delikatne umiejętności. Minus plus jest taki, że tutaj mamy jeden artefakt, który da nam bieganie po mapie, plus przyzwania majtków. No majtkowie to też nie jest jakaś mocna armia, pamiętajmy o tym. Tam sobie Lord nie jest najgorszy. Wykorzystanie może być dobre, bo ta magia go bardzo dużo ratuje i ten kolos, to moim zdaniem jest jego taka karta przetargowa. Za pokonanie oczywiście Noctuliusa mamy dyscyplinę plus 5 podczas walki z Wybrzeżem Wampirów i dyscyplina plus 5 podczas walki na morzu dla armii. Jak dla mnie on spokojnie mógłby być do klasy dobrej. Do bardzo dobrej może bym go nie umieszczał, choć znowu jest czarodziejem i też strzela, więc to też jest, jakby nie patrzeć, jakaś większa zaleta, bo jest też hybrydą. Wrzućmy go do klasy bardzo dobrej ze względu, że jest hybrydą, jest czarodziejem też. Życia ma też niemało, więc nawet gdzieś tam coś zrobi chłopak. Kolejny Lord Wybrzeża Wampirów to Aranessa Słonomściwa. Moim zdaniem jedna z najgorszych też frakcji, więc przy tutaj, jak sobie zauważymy bonusy dla tego na przykład Lorda, co on tam nam daje, no to tutaj nie mamy dużych tych bonusów, jak widzicie. Mamy jakieś tam utrzymanie, jakieś tam tempo uzupełniania strat, no trochę ruchu na kampanii, no nie ma tutaj nic, szczerze powiedziawszy, dobrego akurat. Jest bardzo uboga pod tym względem. Plus takie, że ma tego gnijącego proteina, to coś może dawać, ale też ma jeden item, no 25% obrażeń, no dużo to gdzieś tam podchodzi, plus przychody z plądrowania to jest nawet nie najgorzej, ale sam Lord w sobie, no moim zdaniem jest bardzo słabym, bardzo łatwo jest go pokonać, więc to żadne dla nas wyzwanie teoretycznie, więc jak dla mnie to klasa raczej zła albo najgorsza, jak dla mnie nawet najgorsza, mimo że posiada tak naprawdę tego wierzchowca, to dla mnie to jest bardzo słaba, jednak bardzo słaby to jest Lord. Za pokonanie jej oczywiście dostajemy dochód z plądrowania plus 15% i umiejętność pasywną regenerację walki na morzu. Więc moim zdaniem to jest bardzo fajne bonusy za pokonanie jej. No niestety sama Aranessa w sobie jest bardzo słabym lordem i nie zasługuje moim zdaniem na więcej. Ostatni lord tak naprawdę z Wybrzeża Wampirów to Celostra Dziko Płetwa. Powiem wam szczerze, ja osobiście ją lubię, bardzo przyjemnie mi nim się grało. Jeśli chodzi o to, ma też oczywiście wierzchowca, który podbija bardzo dużo pancerza, bardzo ogólnie silną ją wtedy robi, więc nie jest tak łatwo do pokonania zdecydowanie. Tym bardziej, że to jest czarodziejka, która ma bardzo mocne jak dla mnie czary, bo chociażby zryw Krakena jest mocny, też ona bardzo dużo many posiada. Limit właśnie rezerwy mocy. Dodatkowo mamy koszty wskrzeszenia jest tańsze, rekrutacja jednostek mamy doświadczenie plus 1, 1 plus dla Morguli. Sama w sobie ma też przywołanie na przykład przeklętnych błędnych rycerzy, co jest bardzo mocne, tym bardziej na początku, jeśli walczymy gdzieś tam z elfami, choć błędni rycerze to w większości się zawsze przydają, bo to są bardzo mocne jednostki kawalerii. Mamy też możliwość właśnie więcej przyzwania tych rycerzy. Mamy też profanację, czy z przeklętych rycerzy powołanych. No jest dużo fajnych gdzieś tam umiejętności dla niej, na pewno gdzieś tam zyskuje więcej niż traci. Mamy tak samo właśnie urzekającą pieśń, czyli klątwę przeciwko przeciwnikowi. W itemach niestety jest trochę słabo, bo gdyby miała jakieś lepsze itemy, zdecydowanie było można by ją gdzieś wyżej wrzucić. A tak, no niestety będzie musiała wylądować, zaraz zobaczymy dokładnie gdzie. Kontrola to dodaje, no nie ma tutaj szałów, no nie ma tu tak naprawdę szałów, jak widzicie po tych statystykach na tym itemie. Gdzie możemy ją wrzucić, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo osobiście do dobrych może by tutaj mogła gdzieś trafić, do bardzo dobrych może nie, bo to, że ma tego faktycznie lewiatana, on daje jej bardzo dobre statystyki, to też jest czarodziejką, ma tych błędnych rycerzy, no moim zdaniem klasa raczej dobra niż bardzo dobra. Zdecydowanie będzie tutaj chyba na dobrym miejscu. Za pokonanie Cylostry oczywiście dostajemy magiczną kampanię bla bla bla, czyli dostajemy tak naprawdę wzrost mocy magii, czyli po prostu jak mamy ten feralny efekt i dodatkowo szansy na błędne rzucenie czarów dostajemy też, więc większa szansa, że ten jakby czar fajnie wejdzie. Nie będzie feralnego efektu. Kolejny legendarny lord to są już wampirzy hrabowie, tak naprawdę Manfred von Karstein. Manfred von Karstein ma fajnych wierzchowców, bo ma nie dość, że piekielnego rumaka, nocną marę i ożywionego smoka, który daje już bardzo ładne tutaj statystyki siły walki, prędkości 90, to jest naprawdę bardzo moim zdaniem przyjemne. Dodatkowo on też jest czarodziejem, więc to jest czarownik z wojownikiem pomieszana, więc bardzo mocna hybryda.
Sami sobie szkielety nieumarli są bardzo mocnymi wojownikami, bardzo mocną mają też magię, bo też bardzo dobrze się leczą. Jeśli chodzi o Manfreda, on tutaj w większości ma takie bonusy dla siebie, ewentualnie magię, więc nie mamy tutaj jakby takich unikatowych magii dla naszych jednostek, więc tutaj nie będziemy tego w większości gdzieś tam omawiać. Na pewno jego magia jest potężna i bardzo dobrze się leczy, więc o tym pamiętajmy. Dodatkowo ma też dwa mocne artefakty, które faktycznie są mocne, bo mamy przychody po bitwie, spaczenie, koszty werbunkowe, atak zwarciu, magiczne ataki, siła broni i miecz piekielnej mocy, czyli dodatkowo odnawianie mocy plus rezerwa na sekundę, więc moim zdaniem bardzo dobre. I jeszcze bardzo mocna zbroja, gdzie mamy regenerację ciała, gdy ten jednak walczy. I mamy tak naprawdę 33 sekundy trwania tego, więc bardzo dużo się zregeneruje. On sam w sobie jest też wytrzymały, bo ma sporo pancerza, więc jak dla mnie zdecydowanie powinien gdzieś dosyć wysoko się znaleźć, za to, że jest jednak potężnym czarodziejem, bo magię ma bardzo wysokiego tieru. I tak samo sam w sobie jest bardzo mocny, tym bardziej, że jest hybrydowy, może też oczywiście latać, więc to też jest duża przewaga dla niego. Więc jak dla mnie zdecydowanie Manfred może wylądować w bardzo dobrych. Ewentualnie delikatnie można by się zastanawiać nad najlepszymi, bo jednak może się regenerować, leczyć, więc moim zdaniem Manfreda możemy spokojnie wrzucić do najlepszych, bo jest bardzo dobrą hybrydą, bardzo mocną magię ma i też te dwa itemy legendarne są po prostu mocne. Niektórzy mają słabsze, wiadomo, itemy zdecydowanie słabsze, a niektóre mają nawet, bym powiedział, za mocne. Na pokonanie Manfreda mamy tak naprawdę minus 50% ofiar poniesionych w wyniku zniszczenia terytorium przez wampiry. Nawet dosyć spoko, szału nie ma, ale zawsze to jednak coś daje. Kolejny legendarny Lord Heinrich Kemmler, no wampirzy hrabowie, więc powiem wam szczerze tak, z tego co sobie gdzieś tam przejrzałem, no wygląda on dosyć ciekawie, ma bardzo mocną oczywiście magię domeny wampirów. Tak samo może przyzwać Pana Śmierci, czyli Krela, który jest naprawdę bardzo mocnym wojownikiem i bardzo dużo go można używać względem właśnie przeciwników. Mamy też oczywiście wierzchowca. Może nie jest taki super jak jakiś smok, ale w sam sobie też dużo nawet zrobi. Jest to też mistrz umarłych, więc mamy bardzo fajne umiejętności do właśnie zasięgu celowania, do wskrzeszania. Tak samo właśnie liczby plus zasięg efektu dla umiejętności mistrz umarłych, więc moim zdaniem dosyć przyjemnie to wygląda. Jeśli chodzi o jego gdzieś tutaj bonusy, mamy bierną umiejętność regeneracji dla właśnie kostuch i przeklętych zjaw, czyli upiorów kurhanów, więc moim zdaniem bardzo mocne. Tym bardziej, że to są jednostki, które są naprawdę mocne i one dużo mogą, potrafią dużo zrobić względem tego wszystkiego. Mamy możliwość też dla upiorów, żeby ich rekrutować. Zasięg ruchu na mapie 15%, szansa na przedmioty, kradzież przedmiotów, znowu dodatkowe bonusy do Morguli, do zjaw i powrót Lisza. Mistrza, więc mamy koszt wskrzeszenia umarłych dużo tańszy, limit magii też bardzo fajne. Pamiętajmy też tutaj, że mamy coś takiego jak utrzymanie dla jednostek zombie, no to może nie jest super, ale limit leczenia podczas bitwy jest zwiększony i tak samo mistrz umarłych, czyli koszty wskrzeszenia i rekrutacji tych jednostek to jest też bardzo przydatne. Tak naprawdę w wampirach to jest jedno z najważniejszych też rzeczy. I takie jakby wisienka na torcie to na pewno są jego itemy, bo on posiada aż 3 itemy i to są dosyć dobre itemy. Grobowe ostrze tak naprawdę wskrzesza martwych wojowników, leczy rannych, więc moim zdaniem to jest bardzo przydatne. Siła broni jest zwiększona, ataki magiczne, tempo uzupełniania strat. Kolejny item mamy na przykład płaszcz mgieł, magiczne ataki plus odporność fizyczna 75%. Tak. 75% dostaje, więc mimo, że on ma mało życia i mało pancerza, jak dostaje tą odporność jest bardzo mocny i ciężko go naprawdę zabić, a to jest na 30 prawie sekund, więc długo. Dodatkowo jeszcze kostur czaszki daje nam możliwość właśnie tańszych użycia tych czarów, które bardzo dużo się będzie używało podczas walki, odporność na magię, więc jak dla mnie nie jest on na pewno najgorszym gdzieś tam lordem. Zdecydowanie powinien wylądować nawet trochę wyżej niż w standardzie niektórzy lordowie. Za pokonanie akurat Heinricha Kemmlera mamy tak naprawdę odporność na zaklęcia 10% do Armii Lorda, więc to też jest nie najgorszy bonusik. Jak dla mnie zdecydowanie by można go wrzucić do klasy bardzo dobrej albo do dobrej. Teraz mam trochę takie mieszane uczucia, bo naprawdę ma dobre bonusy do tych wskrzeszeń, do tego wszystkiego. Czarami też gdzieś tam nie jest najgorszy. Trochę ten pancerz i życie martwi, że to jednak jest szkielet, jak go łatwo gdzieś tam dorwią, to będzie z nim duży problem. Więc moim zdaniem
powiedzmy, że wrzućmy do klasy dobrej, gdzieś tam z bardzo dużą nawiązką do klasy bardzo dobrej. Wydaje mi się, że to dosyć uczciwie dla niego. Kolejny legendarny lord to jest Vlad von Kernstein. Jak dla mnie jeden z takich też bardzo mocnych lordów, z tego względu, że to też po pierwsze jest wampir, ma też leczenie, ma też magię. Posiada też takie bonusy jak na przykład czas omamienia, więc to też jest bardzo fajna klątwa. Doświadczenie dla jednostek, więc zwiększony też ruch po kampanii. No moim zdaniem fajne, ma te rzeczy siła broni plus dla całej armii, więc plus 10% dla całej armii jest spoko. Rozdzierające ataki dla niego. Podstawowa właśnie siła broni, jeszcze nocny sztorm, który gdzieś tam zmniejsza prędkość przeciwnika i ma bardzo duży zasięg, więc jak dla mnie ten wir jest bardzo mocny, 3 użycia jeszcze dodatkowo. Mistrz domeny wampirów, więc to też jest fajne, że jednak te czary są dużo tańsze. No dla takich swoich gdzieś tam jednostek nie posiada za dużo względem tego doświadczenia i w sumie tyle. Na pewno ma fajne bonusy względem siebie, jest też bardzo mocnym czarodziejem. I taki, powiedzmy, wisienka na torcie to są jego 2 mocne itemy, bo mamy tutaj krwopija, mamy też siłę obrażeń, mamy też magiczne ataki, koszty werbunkowe, spaczenie, przychody po bitwie, a w drugim jeszcze jest pierścień Karsteinów, gdzie daje odporność na obrażenia plus 60%, więc bardzo dużo, a odporność fizyczną i tak samo czas leczenia, więc jak dla mnie to jest też bardzo mocny lord, jeden też z takich mocniejszych bym nawet powiedział. Gdzie byśmy mogli dać tak naprawdę Vlada? To powiem szczerze tak, że Vlada bym gdzieś dał raczej do takich jednych z najlepszych albo bardzo dobrych. Może nawet do tych najlepszych bym go umieścił, bo moim zdaniem jest bardzo dobrym wojownikiem, bardzo mocny. Tym bardziej, że on się leczy, więc sobie poradzi z większością gdzieś tych lordów. I też te itemy, które gdzieś tam posiada, 2 legendarne, są bardzo mocne, które robią ogromną przewagę względem niektórych lordów, których gdzieś tam widzieliśmy. Więc jak dla mnie idealnie tutaj. Kolejny legendarny lord to tak naprawdę Izabela von Kernstein, no czyli w sumie taka odpowiedniczka Vlada. Względem tak naprawdę tego, no mamy tutaj ciekawsze, bym powiedział, mechanikę może, no może nie ciekawsze, jest bardzo podobna tak naprawdę do Vlada. Ta sama magia, te same gdzieś tam prawie bonusy, które gdzieś tam otrzymujemy. Jedynie Vlad ma lepsze względem tego, że ma większy gdzieś tam zasięg na kampanii i w sumie takich większych gdzieś tam różnic między nimi też oczywiście nie ma. Różnica na pewno będzie też względem właśnie zadań, czyli jeśli chodzi tutaj o itemy unikatowe. Ona posiada tylko krwawy kielich Batory, który leczy, bardzo dużo leczy. Tempo uzupełnienia strat też daje dla wszystkie jednostki w armii, więc to też jest duży plus. Ale względem tego, no moim zdaniem jest dużo słabsza gdzieś tam od jednak Vlada. Vlad zdecydowanie sobie lepiej tam radzi. Więc będziemy musieli oczywiście ją niżej umieścić, zdecydowanie niżej. Więc jeśli tutaj chodzi akurat o Izabelę, to moim zdaniem Izabela raczej klasa dobra niż gdzieś tam wyżej. Plus na pewno za magię, plus za ten kielich, że tam gdzieś się powiedzmy poleczy, ale jako tako nic więcej szałowego tutaj nie zobaczymy. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Jeśli chodzi o Vlada i Izabelę, zapomniałem powiedzieć, że za Izabelę dostajemy umiejętność pasywną, jeśli ją pokonamy, a za Vlada czas gojenia się rany minus 4 tury, więc w sumie od razu mamy w następnej turze naszego legendarnego bohatera. Helmangorst, czyli ostatni tak naprawdę z wampirów. Jeśli o niego chodzi, on ma tutaj ścierwowóz brata Gorsta, ma oczywiście jakieś tam powiedzmy umiejętności, które gdzieś tam coś wspierają, oczywiście magia wampirów, to jest na pewno jego plus, jeden z takich większych plusów. Bo tak bym powiedział, że jeden z większych plusów z tego względu, że mamy tutaj na przykład tempo badań, to jest na przykład spoko, te koszty gdzieś tam wskrzeszenia, tak samo prędkość, zasięg ruchu. On oczywiście ma bardzo dużo bonusów do zombiaków, że zombiaki faktycznie coś tutaj robią. Tak samo pancerz dla siebie, ma też ochronę dla zombiaków, no dużo tych dla zombiaków rzeczy jest. No jest na pewno duży bonus dla niego, żeby gdzieś tam sobie radzić, ale jeśli chodzi o samego lorda, on jest bardzo łatwy do pokonania, jest bardzo słabym lordem i to strasznie go jednak wyniszcza, że jest bardzo łatwo dostępny dla przeciwnika. Jeden item oczywiście tylko posiada Liber Noctus, czyli mamy po prostu taką mocną księgę, która odzyskuje jakby moc na rezerwę i tylko zadaje mu też obrażenia, więc też siebie gdzieś tam obijamy. Jak dla mnie nie jest on wybitnie mocnym lordem, jest bardzo słabym lordem. Jego mechanika samej gdzieś tam frakcji jest na pewno na duży plus, ale jeśli chodzi o samego lorda, bo na tym też w większości nam zależy w tym rankingu, to niestety no nie jest on jakimś tam topowym lordem, więc jak dla mnie zdecydowanie klasa zła, ewentualnie
można by go podciągnąć pod tą średnią klasę za to, że ma gdzieś tam bonusy dla swoich jednostek, ale jak dla mnie, moim zdaniem, to klasa zła, zdecydowanie. Przyszedł czas na Archaona Wszechwybrańca. Jeśli chodzi o Archaona Wszechwybrańca, jest to bardzo potężny wojownik chaosu, tym bardziej, że to jest wojownik chaosu z bardzo dobrymi statystykami, plus dodatkowo też czarodziej, powiedziałbym nawet bardzo mocny, ma też swojego unikatowego konia, z którym dostaje też życie, prędkość, premia do szarży, więc te statystyki są naprawdę bardzo dobre. Jest panem czasu końca, więc też aura dyscypliny jest bardzo wysoka, autorytet niepodzielny, tak samo punkty na przykład zdrowia, obrona w zwarciu, no on jest mega mocny. Same te gdzieś tam statystyki, takie rzeczy, co on gdzieś tam otrzymuje, to jest właśnie dla jednostek, dla utrzymania jednostek, odporności, obrona fizyczna. No, powiem wam szczerze, on się bardzo dobrze opiera na rycerzach chaosu, w większości armia właśnie rycerzy. Możemy teraz też, tutaj jeszcze autorytet demona, więc jednostki demonów posiadają również odporność fizyczną, więc on jest bardzo wytrzymały i bardzo mocny jednak, ten lord. I sama jego magia jest też potężna, bo nie dość, że mamy właśnie domenę metalu, mamy tak naprawdę ogień, mamy tak naprawdę śmierci, no mieszanka jest ogromna i bardzo dobra. Dodatkowo ma 4 itemy legendarne. Rzadko które, pamiętajcie, Lord ma 4 legendarne itemy. Tutaj mamy itemy akurat dosyć dobre, bo zabójca królów jest pod obrażenia i to bardzo dobre obrażenia. Mamy też atak zwarciu, mamy właśnie autorytety, spaczenia, dodatkowo zbroja, która też nam daje odpieranie szarży, obrona w zwarciu, pancerz, magiczna obrona, obrona w zwarciu, znowu niepodzielny autorytet, autorytet kolejny, bariera też pamiętajcie, że jest mocna, bardzo mocna bym nawet powiedział, plus minus 10% dla wszystkich czarów, korona dominacji, czyli kolejna sieje terror, sojusznik odporny na psychologię, więc obrona w zwarciu, atak w zwarciu, no ma bardzo duży wachlarz tego wszystkiego. Jeśli tutaj chodzi o pokonanie na przykład Archaona, to za niego oczywiście dostaniemy, no to za Archaona dostaniemy odporność na czary 10%, odporność fizyczną 5%, atak wręcz podczas walki z chaosem mamy +2 dla armii Lorda. Dodatkowo o Gorście zapomniałem wspomnieć, że za Gorsta umożliwia ataki trucizną, więc to dostajemy za Gorsta. Jak dla mnie Archaon Wszechwybraniec to jest jeden z też najlepszych lordów, bo jest bardzo mocnym wojownikiem, bardzo mocnym czarodziejem. No i 4 itemy legendarne, które faktycznie mają dobre bonusy. Może nie najlepsze względem niektórych itemów, ale ma dobre bonusy, więc zdecydowanie jeden z najlepszych. Kolejny legendarny lord to tutaj jest Kolek Pożeracz Słońc. Jest to bardzo duży potwór, bardzo mocny potwór. Tym bardziej, że w większości on tutaj ma właśnie umiejętności pod masę, jednostkę z siły broni, tutaj mamy też siłę broni plus pancerz, odporność na magię, siła broni, znowu premia przeciwko dużym przeciwnikom, plus dodatkowe bonusy dla swoich właśnie jednostek, 5% zasięgu, 5% regeneracji straż, pożera słońca, czyli dodatkowe bonusy do obrony, wroga dyscyplina przeciwnika na minus. No powiem wam, że takie dosyć konkretne tutaj ma te umiejętności, też ma jakieś nawałnice, które dają bardzo dużo wzmocnień, bardzo dużo właśnie on ma też tych wzmocnień, co jest bardzo ważne u niego. A tak poza tym do jednostek większych gdzieś tam bonusów nie mamy, ale mamy broń też fajną, bo daje 12% siły broni, ataki magiczne, atak zwarciu duży, obrona, czy obrażenia o broni przebijającej 50%, plus jeszcze marzyciel gwiazd, kolejne 50% do wszystkiego, no moim zdaniem jest przepotężny. On miażdży przeciwników bez problemu. Więc jest takim, powiedziałbym, lordem, który gdzieś tam wie, co ma robić, po prostu niszczyć wszystko, co gdzieś tam popadnie. Ja bym go osobiście wrzucił do bardzo dobrych, bo on jest bardzo mocnym lordem. Może dla swojej frakcji nie ma jakichś ogromnych bonusów, ale sam w sobie jest bardzo mocny i w większości gdzieś tam bohaterów, lordów niszczy bez problemu. Tak samo bardzo dobrze sobie radzi z potworami, a nie każdy na przykład lord radzi sobie też z potworami, bo to jest rzadko. W większości raczej z piechotą gdzieś sobie radzą niż z potworami. Za pokonanie akurat Kolka mamy bonus kontra duże postacie 20, więc moim zdaniem to jest sporo. Dobrze, więc w takim razie tak zostaje w klasie bardzo dobrej. Kolejny lord to jest książę Sigvald Wspaniały. On oczywiście ma dużo bonusów dla swojej armii, na przykład danino od wasali, dla swoich też. On ma dobre ogólnie statystyki na samym początku, jak sobie gdzieś tam zerkniecie. Świetna obrona przed szarżą, obierze świat, idealny wigor. On może i walczyć, i walczyć, i walczyć. Tak samo ma bardzo fajne atrybuty, np. fascynacja, co zadaje bardzo dużo obrażeń przeciwnikom. Tak samo dyplomacja właśnie ze slaneszowymi, obrona dla slaneszowych, ulubiony syn, czyli dla slaneszowych jednostek znowu dodatkowy bonus. Tak samo właśnie autorytety na plus, no
powiem wam szczerze, że on jest bardzo twardym, mocnym tym bohaterem. Może minus taki, że jednak nie posiada za bardzo wierzchowca, więc musi gdzieś tam biegać, więc to jest do niego niestety trochę uporczywe. Ale posiada też 2 itemy, więc te 2 itemy też dają mu dosyć sporo. Tym bardziej, że mamy na przykład bierną umiejętność Złota Zbroja, gdzie go jednak to leczy i bardzo dobrze go to tam leczy. Plus pancerz, plus właśnie limit leczenia, siła broni, ataki magiczne. No jest bardzo wytrzymałym, bardzo mocnym bohaterem, a czyli lordem. Ale czy jest jakimś potężnym? No nie powiedziałbym. Są niby te atrybuty, które gdzieś tam posiada, ale one nie są też takiej najwyższej półki. Więc moim zdaniem też nie możemy go wrzucać tak wysoko, bo no, mamy tutaj lordów, którzy są faktycznie bardzo potężni i wrzucenie go nie wiadomo jak wysoko, no raczej klasa dobra dla niego, bo statystyki ma dobre, jakieś tam bonusy też frakcyjne oczywiście posiada, no sam w sobie jest też mocny. 2 itemy, które też jeden go jeszcze leczy, dodaje mu magiczne ataki, więc w większości gdzieś tam tych lordów by pokonał bez żadnego problemu. Jeśli pokonamy sobie Sigvalda, to za Sigvalda mamy szansę na kradzież magicznego przedmiotu po bitwie 10%, plus odporność fizyczna 10%, więc moim zdaniem spoko bonusy, więc warto na niego zapolować. Kolejny legendarny lord to jest Azazel. Powiem wam, Azazel no jest bardzo podobny do Enkari, jeśli zobaczycie sobie po statystykach, jest to bardzo podobne, tylko ten oczywiście lata, więc ma większą jakby szansę jednak gdzieś jakiejś tej walki. Też jest oczywiście hybrydą, czarodziejem. Jeśli chodzi tutaj o jego gdzieś tam efekty, no ma bardzo dużo względem właśnie tańszej magii, więc to dużo na pewno mu daje. Zdobywanie doświadczenia, tak samo pozyskiwanie dusz, przeciwko piechocie, jakieś obrażenia, ale jest moim zdaniem zdecydowanie słabszy od Enkari. Jeszcze itemy, które tutaj posiada, to jest oczywiście tylko jeden item. No plus 10 do siły ataku, ok, autorytet spoko, budżet uwodzenia. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem gdzieś tam wydawania dużej kasy na to uwodzenie. Wolę sobie za to drugą armię postawić. Podstawowa siła broni 25%, zniechęcenie spoko, plus jego gdzieś tam czary, które też zniechęcają, dużo mogą pomóc, ale jako tako nie powiedziałbym, że to jest jakiś topowy lord. Gra się nim dosyć tak nawet przyjemnie, bo ma tam dosyć ciekawych tych wrogów, ale moim zdaniem to klasa raczej średnia. Enkari zdecydowanie gdzieś tam boostuje względem walki, chociażby między nim, więc zdecydowanie klasa średnia. Za pokonanie akurat Azazela otrzymujemy również i dodatkową dyscyplinę plus 4 i się broni dla lordów i bohaterów armii lorda, więc dosyć fajnie. Moi drodzy, Festus Pan Pijawek, kolejny legendarny lord i moim zdaniem bardzo mocny lord, z tego względu, że ma bardzo mocne leczenie. Tak samo on zadaje non-stop zwiastun za razy, więc zadaje non-stop masywne obrażenia, 35% zasięgu efektu, no moim zdaniem to jest bardzo mocne i bardzo dobrze się to sprawdza. Jest to jeden z takich bardzo mocnych lordów względem wykańczania na przykład przeciwnika. Starczy się gdzieś ustawić w wąskim przejściu i rzucić lorda do przodu i on będzie tam wszystko w miarę niszczył. Ma może bardzo słabe te statystyki, ale ta jego pasywka bardzo dużo ona robi. Tak samo też ma czary względem nurglowej magii. Nurglowa magia jest bardzo mocną magią, więc o tym zawsze pamiętajcie, bo bardzo dobrze ona leczy i bardzo dobrze debuffuje przeciwnika, więc to jest jedno z takich naprawdę bardzo mocnych czarów. Jeśli chodzi o jego itemy, odporność fizyczną, obrona w zwarciu, tempo uzupełnienia strat i morowe mikstury, czyli dodatkowe jakby przeciwnikowi minusy możemy powrzucać, więc to też jest bardzo fajne i przyjemne. Jeśli chodzi o pokonanie Festusa, co my dostaniemy za pokonanie Festusa? Akurat za Festusa, z tego co widzę, mamy uzupełnienie strat plus 5% i dodatkowa redukcja utraty wigoru minus 15% dla przeciwnika, więc moim zdaniem bardzo fajne. Festusa osobiście, jeśli chodzi o umieszczenie, umieściłbym go raczej na bardzo dobrych, wydaje mi się, że bardzo dobrych pasuje. Ta sama aura, którą wybija bardzo dużo jednostek, sama magia nurglowa jest bardzo przyjemna, bardzo mocna, tylko kwestia dobrze tego wykorzystać i możemy dużo z tego wszystkiego ugrać. Ciężko też go jest zabić przez to, że jednak się dobrze leczy. Więc zostawimy w klasie bardzo dobrej. Kolejny legendarny lord to Krwawa Walkia, jedna z moich takich ulubionych lordów, bardzo fajna, agresywna, latająca, bardzo mocne obrażenia, bardzo duża prędkość, jak widzicie bardzo fajne ma te statystyki. Głosiciel Chwały, dodatkowa właśnie doświadczenie dla jednostek grasantów, chaosu, zasięgu,
również królowa klanu Schwarzolf, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Mamy właśnie tutaj atrybut przedni dla jednostek chaosów, więc to jest moim zdaniem bardzo fajne, plus stosunki dyplomatyczne z Norską, którą non-stop graniczymy. Zmniejszenie utraty wigoru, czas leczenia, tak samo zasadzka, plus odporność fizyczna, gniew Korna, czyli bardzo mocna eksplozja, która zadaje sporo obrażeń. Krwawy kruk, czyli tak naprawdę przychody z łupienia, zniszczenia osad, dyscyplina przeciwnika i mamy tak samo jeszcze dodatkowo leczenie u niej, bierną umiejętność i tak samo atrybut demona, czyli większe odporności. Ona jest bardzo wytrzymała jak dla mnie i jeszcze 3 bardzo mocne itemy, na przykład włócznia jest mocna z tego względu, że mamy wiatr użycia 2 użycia mocnego wiatru. Dodatkowo premia obrażeniowa jest dosyć duża. Przychody z łupów, co jest bardzo ważne akurat u walki. Demoniczna tarcza, czyli utrzymanie dla jednostek demonów na minus 20%, walka, czy wrogowie, dyscyplina dla scenariusza minus 8, demoniczna tarcza, czyli daje nietykalność na 13 sekund, co jest przekozackie. Jest to chyba jedyny lord postać ogólnie z nietykalnością, jeszcze z takim długim czasem. Dodatkowo dyscyplina, zasięg dyscypliny, pancerz, magiczna ochrona, bierna właśnie umiejętność, szkarłatny pancerz, co zdejmuje bardzo dużo siły. Więc wtedy do walki z jakimś lordem, z jakimiś mocnymi jednostkami zdecydowanie dobrze się to sprawdza. Oczywiście standardowo szał, spojrzenie Korna. Jak dla mnie bardzo mocny, legendarny lord. Jeśli chodzi o umieszczenie walki w rankingu, sądzę, że byśmy mogli ją spokojnie umieścić do bardzo dobrej. Do najlepszych chyba bym jej nie wrzucił, bo jest na nią jakiś, powiedzmy, dobry sposób, żeby ją szybko wykończyć. Sama w sobie armii raczej całej nie pokona, ona jest bardziej do nękania i atakowania na przykład lordów i niektórych tam jednostek, więc tutaj zdecydowanie musimy ją umieścić w tej klasie, bo tak mi się wydaje. No nie ma takich bardzo mocnych umiejętności frakcyjnych i dla siebie, więc zdecydowanie no musi być tutaj. A jeśli chodzi też oczywiście za pokonanie walki, otrzymujemy atak wręcz plus 4 i obrażenia przebijające plus 20, więc dosyć spoko. Kolejny legendarny lord z wojowników chaosu to jest Wlicz Przeklęty. Moim zdaniem bardzo fajny, bo z tego względu, że po pierwsze to jest zinczowy wojownik chaosu, więc ja akurat lubię frakcję zincza, bo ma bardzo fajne czary, bardzo fajnie się gdzieś tam walczy tymi jego jednostkami. Tutaj mamy oczywiście barierę, dodatkowo mamy ataki używają płomienia i spaczenia, czyli minus pancerz dla przeciwnika. Mamy utrzymanie dla jednostek opuszczonych i pomiotów zincza, no to może nie jest jakieś takie szałowe, ale tempo uzupełniania strat na przykład jest. I bierna umiejętność Herald Przemian, moim zdaniem bardzo fajne. Pomieszanie zmysłów, czyli dla naszej magii mamy bardzo duże zniszczenie, zniżenie kosztów. Tak samo prośba o armię, wszystko moje, czy przychody, wykradanie tempa technologiczne, szansa na kradzież przedmiotu. Oczywiście mamy demona, otrzymujemy dodatkowe obrony. Jeśli chodzi o artefakty, no jest to trochę słabo, jest tylko jeden niestety artefakt, który daje uzupełnienie bariery na sekundę. Autorytet magiczny więc tutaj bym powiedział, że większych szałów nie ma, więc ten lord legendarny nie ma nie wiadomo jakich dłuższych perków, więc na to musimy też zwrócić uwagę i szczerze osobiście wrzuciłbym go raczej do dobrych niż do bardzo dobrych czy najlepszych, bo no brakuje zdecydowanie temu lordowi paru różnych rzeczy, żeby był faktycznie bardzo mocny. Za pokonanie Wlicza mamy na przykład zmianę rezerwy mocy kampanii magicznej magii plus 10% przy zwiększeniu, plus obrona walki wręcz plus 5, więc zawsze coś za niego dostaniemy, więc warto też na niego polować, tym bardziej, że im szybciej się akurat Wlicza pokona, jak gramy na przykład jakimś tam Katajem, Zatanem, to lepiej, bo on się potem za bardzo rozprzestrzeni i będzie miał bardzo mocne jednostki. Kolejnym legendarnym lordem tutaj mamy Belakora, jest to ostatni wojownik chaosu, bardzo potężny wojownik chaosu, duża dyscyplina, duża prędkość, duża siła broni, bardzo fajne umiejętności, które też posiadamy, bo mamy władcę na przykład udręki, czyli regenerację. Każda wroga jednostka, która jest w zasięgu i której dyscyplina spadła co najmniej do zachwiana, zwiększa intensywność efektu, krew i magia, dodatkowa siła broni dla demonów Korna, tak samo obrony dla demonów Nurgla, bariery, również bardzo dużo zdobywania doświadczenia dla lordów i bohaterów chaosu niepodzielnego, siła broni, premia przeciwko piechocie, bardzo mocna magia, bo to jest jednak domena cienia. Jedna z najpotężniejszych oczywiście magii walecznych, a czy takich do bojowych. Dodatkowo to jest mroczny punch, czyli też zdejmuje atak zwarciu, więc idealne do polowania na różnych bohaterów.
czy tam lordów. Tak samo mamy jeszcze cieniste ostrze, które daje bardzo dużo bonusu. Jak widzicie, naprawdę bardzo dużo bonusu to daje. Plus siłę broni, przychody z łupów zdobywanych po bitwie, gdzie te łupy są wtedy bardzo ogromne. Jak dla mnie to jest jeden z bardzo potężnych lordów, tym bardziej u wojowników chaosu robi on nie lada robotę. Jak dla mnie zdecydowanie może być jednym z najlepszych albo bardzo dobrym demonem, więc zdecydowanie sądzę, że jeden z najlepszych zdecydowanie do niego będzie pasowało. Za pokonanie akurat Be'lakora mamy bardzo fajne też umiejętności, bo pojemność rezerwy mocy plus 5, tempo uzupełnienia strat plus 5%, siła broni plus 5% i kontrola lokalna plus 2. Więc warto na Be'lakora zdecydowanie polować, tym bardziej, że jest na swojej wysepce i nawet dosyć szybko go można tam upolować większością frakcji. Kolejnym lordem to już przechodzimy do leśnych elfów, Orion. Moim zdaniem jeden z bardzo potężnych lordów, nawet niedawno było 20 tur na poziomie legendarnym u niego nagrywane. Bardzo dużo mamy właśnie umiejętności do siły pocisków, do ogólnie tej amunicji, którą gdzieś tam posiada, a tej amunicji jednak on nie posiada aż tak dużo, więc warto sobie gdzieś tam korzystać z tej dodatkowej amunicji. Tak samo mamy tutaj jeszcze zmniejszenie czasu przeładowania, tutaj mamy również zmniejszenie czasu przeładowania. Tak samo mamy bardzo fajne umiejętności względem na przykład zatrzymania danego przeciwnika, czy ofiara Anat Aremy, czy odporność na ostrzał z tego przeciwnika spada, nie można się poruszać, więc to jest idealne, żeby upolować na przykład danego lorda, czy tam potwora na przykład. Też dużo właśnie do tej zasadzki dostajemy. Jeśli chodzi o Oriona, mamy bardzo mocne te artefakty, które tutaj on posiada. Róg na przykład Dzikiego Ogonu dostaje premię do szarży 60%, gdzie pamiętajmy, że on jest bardzo mocno nastawiony na kawalerię i sam w sobie bardzo szybko też biega, więc ma bardzo duże obrażenia. On jest taką bardzo dobrą hybrydą, bo jest bardzo mocnym wojownikiem i strzelcem. Równocześnie bardzo fajny ma hitbox zrobiony, więc i włócznią fajnie trafia i tak samo walczy wręcz bardzo dobrze. Obrona walki w zwarciu, dyscyplina dla armii, szansa na przechwycenie to też jest bardzo fajne, bo mamy blisko skawenów, krasnoludy, więc przechwycenie na przykład tak samo orków jest bardzo przydatne. Tak samo szansa na udane działania wrogiego bohatera, spaczenie jest fajne, odporność na magię, płaszcz Iszy jest mocny, bo bardzo dobrze leczy i odporność na obrażenia 20%, więc jak dla mnie bardzo dobre. Koszty werbunku, magiczne ataki, siłę pocisków jeszcze bardziej zboostowane. On może naprawdę bardzo dużą siłę pocisków wyciągnąć, tak samo siłę walki do bicia. I włócznia Kurnosa, czyli oślepienie i zmniejszenie tak naprawdę przeciwnikowi jeszcze jego walorów, więc możemy jeszcze szybciej gdzieś go tam pokonać. Pamiętajmy, że tutaj mamy na przykład 30% do siły broni, więc jak on ma 550 i weźmiemy sobie 30%, to już mamy ponad 700, a to nie koniec jakby z wszystkich gdzieś tam jego ulepszeń, które on oczywiście może posiadać. Więc jak dla mnie zdecydowanie jeden z bardzo potężnych lordów, tym bardziej, że on może polować i na lordów i może polować na bardzo mocne potwory i sobie bez problemu da radę z tym wszystkim. Więc jak dla mnie Orion zdecydowanie klasa najlepsza. Osobiście uwielbiam nim grać, jest bardzo przyjemnie nim gra. Wymagająca, ale bardzo przyjemna, a ja czasem lubię wymagające kampanie, gdzie trzeba bardzo dużo bohaterem poogarniać, czy tam lordem, a armia to jest taki, bym powiedział, bardziej dodatek niż na przykład samo jakby zastosowanie tego wszystkiego w całej kampanii, więc zdecydowanie na duży plus. Za pokonanie Oriona na przykład dostajemy dyscyplinę plus 4, atak wręcz plus 5 podczas bitew w lesie. No bitwy w lesie bardzo często się zdarzają jednak na całej mapie, więc to też jest bardzo przydatny element tego wszystkiego, żeby go jednak pokonać. Innym legendarnym lordem leśnych elfów to jest Durtu. Durtu jest bardzo mocnym drzewem, jak widzicie statystyki ma naprawdę konkretne. Tym bardziej, że ma też bonusy dla właśnie swoich drych, znaczy do swoich driad, drzewnego bractwa, więc na tym gdzieś tam w większości się wszystko opiera. Zmniejszenie czasu przeładowania dla armii to też jest bardzo fajny bonusik, choć on w większości gdzieś tam się na tych drzewcach opiera, ale strzelcy też są przydatni. Odporność fizyczna w bitwach na terenach leśnych dla armii, limit dla magii, obrona w zwarciu. Też tą magię ma nie najgorszą, bo ma akurat domenę bestii, więc ta magia bardzo fajnie się sprawdza. Duża też siła jednak ataku, magiczne ataki, duża dyscyplina. Jedynym dużym takim może minusem to jest to, że jednak on jest bardzo wolny, bo 35 prędkości to nam nie daje dużo jakby możliwe wachlarzu walki i gdzieś tam kombinowania, ale gdy walczymy w lesie mamy bardzo duże bonusy, więc bardzo dobrze się to też oczywiście sprawdza.
Neutralizuje magiczną broń w zasięgu działania efektu, to jest też bardzo fajne, bo wtedy na przykład ten pancerz nie jest u nas niwelowany w naszych jednostkach, a na tym pancerzu można bardzo dużo też ugrać. Jeśli chodzi o jakieś takie większego bonusy, odblokowuje wyczerpanie z powodu przebudzonego lasu, wrogich armii, czyli wrogie armie w okolicy jego mają też osłabienie, koszty na przykład domeny bestii są jakby zniesione delikatne, więc to też jest bardzo fajne. No, niestety tylko ma jeden item unikatowy i to jest trochę smutne, bo miecz Data jest spoko, bo zdejmuje jednak ten pancerz i zadaje obrażenia i jest to nawet dosyć mocne, bo też działa to na wszystkich wrogów. Ale nic poza tym takiego nie wiadomo mocniejszego niestety nie mamy, więc jak dla mnie no mogłoby trochę to lepiej u niego wyglądać akurat. Tym bardziej, że tam gdzieś się wybieramy, na przykład w stronę Imperium, czy tam nawet z orkami nie jest tak bardzo łatwo, a jego armia też pozostawia wiele do życzenia ta początkowa. Jak dla mnie ten lord nie jest najgorszym lordem, ale też nie jest jakimś topowym. Ja osobiście raczej bym go umieścił w klasie bardzo dobrej, bo w walce jest bardzo dobry. Gdzieś tam cechy, które też otrzymuje jego armia i sam on otrzymuje, też są bardzo dobre. Do dobrych trochę chyba smutno byłoby go wrzucić, bo naprawdę jest bardzo mocny. Więc zostawimy go w klasie takiej dobrej, czy bardzo dobrej. Wydaje mi się, że to będzie dosyć uczciwie dla niego. Umożliwia pionieństwo podczas walki z elfami, czyli dostajemy ataki płomienne, jeśli go pokonamy. To nasza armia lorda dostaje ataki płomienne, co jest też bardzo przydatne w kampanii. Kolejny legendarny lord to siostry Zmierzchu. Moim zdaniem bardzo potężny lord, bardzo dużo gdzieś z nimi grałem, ma bardzo fajne umiejętności i tak samo artefakty, które otrzymujemy. Tutaj w zadaniach nie ma żadnych artefaktów z tego względu, że my mamy swoją kuźnię, na której my możemy wykuwać te artefakty, więc to jest naprawdę bardzo potężne jak dla mnie. Mamy tak samo właśnie tutaj siłę pocisków dla jednostki. Pamiętajmy, że to jest jednostka hybrydowa, latająca. Mamy tak naprawdę obszarowe strzelanie plus walka wręcz, jest to bardzo przydatne. Mamy właśnie tą specjalnie właśnie kuźnię, mamy też wszystko do właśnie pocisków, do walki wręcz, do tempa uzupełniania, do ruchu na kampanii, do wzroku kampanii, do rozwoju, do kontroli, do tak naprawdę w miarę wszystkiego. Bardzo duża też szansa do zasadzki. Duch zaświatów, no tu jest bardzo dużo tych wszystkich rzeczy i moim zdaniem to jest bardzo potężny lord i ta kuźnia tak naprawdę najwięcej daje, bo wtedy mamy bardzo dużo bonusów dla niej, więc zdecydowanie za to jest ogromny, bym powiedział, plus, bardzo ogromny plus. Gdzie bym ja ich umieścił? Szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się nad nimi, żeby ich z automatu wrzucić do najlepszych ze względu tych itemów, które mogą wytwarzać i co one potem robią, bo one niszczą nie dość, że ogromną armię, to z lordem też sobie bez problemu poradzą, więc zdecydowanie wrzucę ich do najlepszych, bo moim zdaniem bardzo tutaj zasługują, nawet bardziej niż niektórzy lordowie, którzy się tutaj znajdują, choć z tego co widzę jest tu taka dosyć mocna ta elita, względem gdzieś tam czarów, wytrzymałości, możliwości, ale z tego wszystkiego sporo. Tutaj za pokonanie akurat siostry Zmierzchu otrzymujemy tempo uzupełnienia ofiar. Uzupełnienie ofiar plus 20% dla lorda armii i siły pocisków 10%, więc pokonanie ich jest bardzo ważne i bardzo mocne, więc z takimi mrocznymi elfami jak gdzieś tam walczycie, to zdecydowanie weźcie sobie ich pierwszych za target, bo otrzymacie bardzo dużo bonusów dla swojego lorda, a bonusy dla lorda są, pamiętajcie, jedną z najważniejszych rzeczy, więc w takim razie do najlepszych siostry, już chciałem powiedzieć Avelornu, siostry Zmierzchu zdecydowanie należą. Tym bardziej, że jeśli sobie pogracie chwilę nimi, to sami zauważycie, co się dzieje odnośnie nich. Miałem też 2 serie odnośnie nich, więc zobaczycie też, co można sobie zrobić z tymi siostrami Zmierzchu. Moim zdaniem bardzo dużo. Moi drodzy, zostaliśmy tutaj z ostatnim już lordem. Jest to Drycha, leśny elf oczywiście. Tutaj jeśli chodzi o bonusy, jest to Drycha, czyli ona ma wszystkie bonusy dla właśnie jednostek drzewców, drzewnego bractwa, driad, to jest na tym wszystkim się tutaj opiera. Bardzo duża siła broni, szarży, tak naprawdę dużo umiejętności, które niszczą na przykład przeciwnikowi strzelców. Nie dość, że tutaj też mamy czarodziejkę z tego, bo jest to tak naprawdę bardzo dobry lord względem walki wręcz, tak samo do walki właśnie względem magii, bardzo dużo bonusów dla swoich właśnie drzewców, no bo tak jak mówiłem, na tym się w większości tutaj opiera, szansa do powodzenia zasadzki też jest bardzo duża, odblokowywanie upiorów konarów, czyli w większości do tych wszystkich drzewców mamy tak samo lordów, czy tam bohaterów, mamy też odblokowanie doświadczenia, więc jest tego sporo. Pamiętajmy, że magia cienia też jest bardzo mocna i ona sobie mega dobrze radzi, tym bardziej tam, gdzie Drycha się znajduje, jest bardzo dużo przeciwników z dużą ilością piechoty, a na tym magia cienia najlepiej się opiera względem właśnie piechoty.
Z artefaktów jest trochę ubogo, bo mamy tylko tak naprawdę jeden artefakt, który zwiększa nam czas odnowienia czarów. Ale czy to jest jakieś bardzo mocne? Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym, że drycha też jest jakaś przepotężna. W kampanii jako komputer gra to sobie gdzieś tam radzi, ale szczerze powiedziawszy na początku dobrze mi się gdzieś tam grało, ale nie czułem tego. Ja nie czułem po prostu za bardzo tego lorda, żeby był przepotężny, nie wiadomo jak bardzo. Za pokonanie na przykład drychy mamy odporność na klęski żywiołowe na wyczerpaniu Ateloren, więc to jest bardzo fajny gdzieś tam bonus. Plus tak naprawdę z tego co jeszcze widzę kontrola przeciwnika jest na minus, więc zawsze gdzieś na tym zyskujemy. Jak dla mnie drycha to raczej klasa taka średnia, do dobrych chyba nie. Można by tam delikatnie podciągnąć, ale wydaje mi się, że raczej nie. Tak wygląda końcowo ten ranking. Wydaje mi się, że dosyć fajnie, konkretnie, dużo tutaj omówiłem. Poświęciłem bardzo dużo do czasu na ten materiał, bo tak naprawdę około 13-14 godzin, żeby to wszystko gdzieś sklec, zebrać jeszcze dodatkowe informacje. Każdym z tych lordów grałem 20 tur na poziomie legendarnym. Dodatkowo niektórymi lordami grałem ze 100 tur ponad, więc niektórymi nawet gdzieś tam podbój delikatny świata. Więc jak dla mnie ten ranking jest dosyć rzetelny, dużo było tutaj omówione, ale oczywiście zapraszam wszystkich do dyskusji, omówienia na przykład swoich doświadczeń z konkretnymi gdzieś tam lordami, swojej opinii na przykład w swoim rankingu. To też jest bardzo ważne dla mnie, wasze zdanie i jak wam się na przykład podobał ten ranking. Oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału, do zostawienia lajka i do zostawienia jakiegoś komentarza. Oczywiście z konstruktywną jakąś krytyką, jeśli już ma być, i oczywiście z jakimiś argumentami do tego wszystkiego. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się miło wam oglądało i zapraszam do kolejnych moich filmów z serii z Total War Warhammer 3. Cześć!